Przyszłość będzie taka, że częściej będziemy rozmawiać z robotami niż z ludźmi? Założyciel Amperlife, firmy, która miała ambicje zmienić polski przemysł motoryzacyjny, wprowadzając na rynek samochód na wodór, a obecnie CEO i co-founder InnovoVR, spółki, która pracuje nad produktem Wirtualny Buddy, który ma pomóc naszej psychice dzięki technologii AI. Ja jestem raczej człowiekiem, który się lubi buntować. Okay. I jak ktoś mi pluje, to ja się uśmiechnę, nie obrażę i jeszcze udowodnię, że się da. Ogólnie słowo, czy to innowacja, czy to startup, to są to chyba najbardziej zruchane słowa, które mamy teraz na rynku. Że my jesteśmy autentycznie w erze talii Janoszek pod względem biznesu. Że kiedy masz wizję i chcesz po prostu zrobić coś dobrego dla świata, jak ci zadadzą to pytanie, ile na tym zarobisz, powiesz, nie wiem. Jakby nawet nie idę tą kategorią, no ale jakby mieliśmy grupę testową, to była taka prośba, żebyś zrobił 2 razy, skorzystał z systemu chociaż. My musieliśmy ludzi odcinać praktycznie. Dzięki, że wpadłeś. Dzisiejszy odcinek będzie oderwaniem się od codziennych spraw biznesowych i wierzę, że da ci spojrzenie z innej perspektywy na biznes, naszą psychikę, pragnienia i uporczywe dążenie do wygranej. To wszystko może z niestandardowej perspektywy, bo twój i mój gość jest kimś, kogo trudno mi opisać. Wierzę, że rozmowa powie sama za siebie, z kim masz do czynienia, a mam wrażenie, że myśli głębiej niż większość ludzi o wielu sprawach, a może właśnie dlatego, że czasem używa mniej emocji niż inni. To jak jest naprawdę, postaram się dla nas dziś dowiedzieć. Na przedsiębiorczej ścieżce od kilku lat zmagał się oraz cały czas podejmuje walkę z kolejnymi przeciwnościami związanymi z życiem przedsiębiorcy właśnie. Dziś będziemy rozmawiać głównie o tym, z czym może być, ale tak naprawdę związana ta ścieżka. Wierzę, że omówimy zarówno te przyjemne, jak i bardzo trudne mentalnie wyzwania, z którymi większość przedsiębiorców musi się zmagać na co dzień. Chciałbym nas od niego nauczyć wytrwałości. A dokładniej jak to jest, że jako przedsiębiorca cały czas dostając po mordzie idzie dalej, korygując tylko dzięki tym ciosom swój azymut. Wierzę, że to człowiek, który rozwija się dzięki eksperymentowaniu i ma już pokaźną mapę powiązań faktów dzięki doświadczeniu oraz widzeniu wielu kultur biznesowych różnych krajów. Oddaję ci mojego gościa, startupowiec, bez cienia wątpliwości, współzałożyciel Amperlife, firmy, która miała ambicje zmienić polski przemysł motoryzacyjny, wprowadzając na rynek samochód na wodór, a obecnie CEO i co-founder InnovoVR, spółki, która pracuje nad produktem Wirtualny Buddy, który ma pomóc naszej psychice dzięki technologii AI. Prywatnie pomocny człowiek, który mówi to, co myśli, nawet jeśli jego poglądy są, lekko mówiąc, niepopularne. Przed tobą Michał Jędrzejewski. Cześć, Dzień Michał. dobry. Wow. Aż dziwnie się słuchało samym sobie. W sumie myślę, że większość tak, rzeczywiście prawda. Chociaż Amperlife to nie tylko samochód wodorowy, chociaż wszyscy na tym się skupili, to był nasz ostatni cel, jakby taka wisienka na torcie, ale ogólnie chodziło o zdecentralizowanie systemu energetycznego i jakby o zawalczenie o zdrowie planety. I była taka cała wizja właśnie, jak to uzdrowić, ale... To wiem i zaskoczę cię, bo wiem to z mojego researchu, tylko ten samochód na wodór, to chyba nawet ci, którzy wiedzą, używają chyba tylko dlatego, że to jest bardzo nośne hasło, nie? Jest to chwytliwe hasło, ale też przez to właśnie hasło dużo hejtu poszło, no bo kolejny projekt, który chce zbudować samochód, a tak naprawdę tylko i wyłącznie zabrać pieniądze rządowe i nie stworzyć tego, a ten samochód, a raczej plan stworzenia samochodu wodorowego był tak naprawdę efektem pivotu, gdzie doszliśmy do tego wniosku, gdzie na początku mieliśmy założenie, żeby zbudować samochód elektryczny, no ale gdybyśmy rzeczywiście, by nam się to udało i byśmy go wyprodukowali, to byśmy byli już dawno za konkurencją, no bo samochody elektryczne są na porządku dziennym już i to pewnie jest swego rodzaju błąd, jaki miała Izera, że właśnie jaki był sens budować samochód, który już jeździ po drogach światowych, a samochód wodorowy rzeczywiście nadal uważam jest przyszłością, bo to jest po prostu samochód na paliwo alternatywne, a nie tylko i wyłącznie na wodór, bo możemy zastosować zupełnie inne tam możliwości tankowania finalnie w założeniu tego silnika.
Będziemy o tym dosyć dokładnie rozmawiać, bo to jest jeden z najbardziej interesujących tematów, które chciałem w ogóle poruszyć. Na samym starcie w ogóle szczerze muszę ci się przyznać, że miałem spory problem, żeby się przygotować do tego odcinka, bo znamy się od jakiegoś czasu, rozmawialiśmy kilkukrotnie i to po długi czas i chciałem się przede wszystkim zapytać, w czym ty się czujesz tak naprawdę dobry? Co już czujesz, że rozkminiłeś, jakąś taką umiejętność, nawet jeśli to nie jest transferowalne na innych ludzi na pierwszy rzut oka, bo ja w sumie uważam, że wszystko jest transferowalne, nawet jeżeli po prostu niektóre rzeczy są trudniej transferowalne. Wydaje mi się, że czuję się dobry w tym i to kiedyś ktoś mi powiedział, że interesuje się, czy zajmuje się takimi rzeczami, gdzie mniej niż 10% populacji świata rozumie, o co chodzi. Czyli właśnie trochę w przewidywaniu przyszłości, w znaczeniu dostrzegania jakiejś innowacji, czegoś, co może być fajnie wykorzystane w naszym życiu codziennym w przyszłości, no bo jednak jest to jeszcze do wypracowania, ale niestety ludzie mają problem z akceptacją tego i zrozumieniem. No bo to jest ostatnia rzecz, którą gdzieś usłyszałem i się w tym w pełni zgadzam. Kiedy my chodzimy do szkoły, uczymy się o przeszłości, ale nigdy nas nie uczą o myśleniu o przyszłości. Jest dla nas to futurystyczne, kiedy przychodzi coś nowego na świat, teoretycznie, nawet jeżeli spojrzymy na sztuczną inteligencję, gdzie mamy wielkie boom od 2 lat na to, ale pierwsza sztuczna inteligencja bodajże jako produkt została stworzona w 1964 roku. W sensie... To już był pierwszy program sztucznej inteligencji i wtedy stworzono chatbota pierwszego, który rozmawiał. Okay. To było... Boże, ile lat temu? Więc mamy 24, tak? Czyli to ponad 60 lat temu, jeżeli się nie mylę, więc jakby widzimy, że mamy boom na coś, co jest niby nowe, wcale tak nie jest, a ja właśnie lubię tak dostrzegać ścieżki, którymi można by podążyć i stworzyć coś, co jest jeszcze nieosiągalne. Więc to jest trochę taka walka z wiatrakami. No i uznawanie za szaleńca w tym momencie, no bo... Okej. W sumie ciekawe by było przedmiot w szkole nie historia, tylko przewidywanie, tak, co się wydarzy. To jest swego rodzaju taka nawet głębsza nauka przedsiębiorczości, bo z czymś musimy wychodzić do świata i uczyć nas tej kreacji. To jest, uważam, coś, czego my w szkole, czy nawet trochę na uczelniach nie mamy, że po prostu uczymy się tego, co jest w książkach, nie uczymy się takiego kreatywnego myślenia, a później wychodzimy do życia codziennego i zaczynamy nasze życie od zera, no bo nie wynieśliśmy nic z tego toku nauki. Od razu podkreślam, nie chodzi o to, że teraz buntuję się przeciwko studiowaniu czy uczeniu się w żadnym wypadku. Ale jednak wydaje mi się, że brakuje w nas tego takiego właśnie myślenia o przyszłości, tej kreatywności. Okej. Powiedz, Michał, co u ciebie? Jak się w ogóle czujesz? Co chciałbyś powiedzieć ty? Wróciłem po 3-tygodniowym urlopie, więc jakby... Gdzie byłeś? Oj, no najpierw byłem na Maderze, gdzie właśnie uprawiałem canyoning, hiking, później Portugalia jako ląd, na lądzie i surfing, a na końcu Szkocja, no i zaliczenie maratonu. Spoko, dobra. Więc taki aktywne 3 tygodnie, gdzie autentycznie siedziałem z takim przerażeniem, że wrócę trochę grubszy, no bo tylko się obiadałem tymi słodyczami, a jak wróciłem i się zważyłem i mówię, jest mniej, to moja właśnie partnerka powiedziała, i teraz rozumiesz, dlaczego spędzamy aktywnie urlop zawsze. Super. Czy w ogóle do podróży jeszcze dojdziemy? To jest duży kawałek u ciebie, twoim zdaniem, takiego myślenia życia? Znaczy z pewnością za mało podróżowałem. No ale to jest zawsze podjęcie jakiejś decyzji, na czym się skupiamy, czy na życiu prywatnym, na rozwoju jakiegoś właśnie pomysłu, na studiach, czy na podróżowaniu. I wiem, że są niektórzy, którzy potrafią to łączyć. U mnie niestety z pewnością to tak nie poszło i wychodzę z założenia, że za mało podróżowałem i teraz mam ten moment, gdzie właśnie bardzo stawiam na podróżowanie i zwiedzanie tego świata, kultur, poznawanie, jak działają różne rynki w znaczeniu właśnie kulturowo. No i stąd też mamy jakiś plan na nasze życie, że właśnie w przyszłym roku chcemy spędzić ten czas prywatnie jakby, no ale podróżując po prostu po świecie i zgłębiając te wszystkie kontynenty.
Kurde, to mi się wydaje takim bardzo ambitnym planem. W sensie, nie wiem, czy to jest jakieś moje ograniczenie w głowie, jeżeli chodzi o myślenie, ale robisz startup i chcesz w tym czasie podróżować i chcesz to jeszcze połączyć. Mówiłeś w ogóle o dosyć długiej podróży, o dosyć długim planie. No, Jak to łączyć? Wierzysz w to, że da się to zrobić? Jak najbardziej. Jest to kwestia tylko i wyłącznie samozaparcia i dobrego rozplanowania. No i też jakby zaufania do ludzi, z którymi tworzysz projekt. No bo jakby różnice czasowe jako stref, no to jest tylko jakieś jedno z ograniczeń, ale to jest kwestia i wyłącznie przyzwyczajenia się. I wypracowania jakiegoś modelu współpracy, więc na pytanie, czy niby jest to możliwe, no jeżeli spojrzymy na ludzi, którzy choćby nawet wyjeżdżają na Bali, spędzają tam pół roku swojego życia i są w stanie współpracować z każdą firmą na świecie, jest to osiągalne. Jest to tylko i wyłącznie kwestia poprawnego rozplanowania sobie dnia pracy, gdzie w moim przypadku nie mam z tym jakby większego problemu, kiedy wiem, że jestem na czymś sfokusowany. Z jednej strony tak i z jednej strony mamy cały czas mamy taki w sumie dosyć mobilny świat. No, dzisiaj firmy są 100% zdalne i tak dalej, ale ciężko mi sobie wyobrazić coś takiego, że jadę nie wiem, podróżuję po wielu krajach. Ulokowanie się jeszcze w jednym miejscu, przystosowanie tego miejsca pod pracę, no to tak, możemy sobie przystosować jakie chcemy, ale wyobrażam sobie, że bo ty planujesz zwiedzać, tak? Nie planujesz siedzieć w jednym miejscu. Jedno i drugie, bo to jest takie założenie, że chcemy zwiedzić, czy zamieszkać po prostu na różnych kontynentach, z takim założeniem pół roku w danym miejscu, więc jesteśmy ulokowani w jednym miejscu, poświęcamy weekendy na zwiedzanie, a w tygodniu normalnie pracujemy, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia, zaplanowania sobie ścieżki pracy, no ale przynajmniej ja tak mam, że jeżeli w coś wierzę i kocham to, co robię, to ja się oddaję w pełni i to jest tak, że nawet w momencie, kiedy podróżujemy, nie wiem, jesteśmy w samolocie, w autobusie, gdziekolwiek, w samochodzie, to jest ten czas, żeby pracować. Więc to jest partnerstwo w tym wypadku jest świetną rzeczą, no bo właśnie jadąc dwójkę możemy się nawzajem wymieniać, czy to nawet za kierownicą, tak? Jedna osoba prowadzi, druga pracuje. To nie jest niemożliwe, to jest kwestia tylko i wyłącznie dobrego rozplanowania sobie czasu pracy. W ogóle jak dobierasz sobie biznes, który chcesz robić, bo powiedziałeś, że jeśli masz coś takiego, że kocham to, co robię i tak dalej, to wtedy się zanurzasz w to, zagłębiasz. Czy to jest tak, że to jest twoim zdaniem czynnik niezbędny do tego, żeby robić właśnie Nie dobieram biznesu. Przynajmniej w moim wypadku. Dobra. Ja robię w to, w co wierzę. Nie potrafię sprzedawać rzeczy, w które nie wierzę. Wydaje mi się, że jestem nawet dobrym sprzedawcą. Miałem świetnego nauczyciela, który nauczył mnie sprzedawać, ale mam coś w sobie takiego, że jeżeli mam iść i komuś opowiadać o produkcie, w który sam nie wierzę, nie potrafię sobie za bardzo spojrzeć wtedy w lustro po prostu następnego dnia. Więc jeżeli ja się biorę za jakiś projekt, to biorę się z niego właśnie nie autentycznie, nie wiem, z kwestii finansowych, tylko z przekonania, że to jest coś dobrego dla świata, ale nawet sam wychodzę z założenia, że to jest coś dobrego dla mnie, więc jeżeli spojrzymy nawet na ostatni projekt, czyli właśnie InnovoVR i Virtual Body, który jest jednym z produktów, to jest dla nas jakby sztandarowy pierwszy produkt, który będziemy wypuszczać, czyli narzędzie, które pomaga nam w przepracowaniu jakiejś ciężkiej sytuacji. Ogólnie mówiąc, wirtualny coach i nie mam problemu, żeby to powiedzieć. Nie mogę powiedzieć na razie jeszcze, że to jest wirtualny terapeuta, ale wierzę w to, że kiedyś to narzędzie będzie tego typu właśnie tworem. I budując to, buduję to dlatego, że sam miałem potrzebę przeprowadzenia sobie, nie wiem, problemów z emocjami. Wiem, jak jest dostępem do terapeutów, wiem, jakim ja jestem sam, choćby nawet pacjentem po prostu. I jakby mamy, nie wiem, ograniczenia do tego typu usług, jeszcze już nie mówiąc o jakości usług, tak, jest to bardzo trudne i wyszedłem z założenia, fajnie by było stworzyć takie narzędzie i później, jeżeli jeszcze spojrzymy na to, że tak sobie, nie wiem, wyobraziłem, a teraz wyobraź sobie, że zakładasz okulary do wirtualnej rzeczywistości, prowadzi ktoś z tobą rozmowę i nagle mówi, że nie wiem, czuje się tak, jakby te ściany pękały w tym pokoju i te ściany autentycznie zaczynają pękać. To był cały proces przemyślenia, jak ja bym chciał być procesowany.
i jak możemy wykorzystać nowe technologie. Więc to się nie tworzy z tego, że ja czuję, że w tym są pieniądze i wiem, że niektóre osoby tak funkcjonują i jakby jest to jak najbardziej okej. Ale ja osobiście taką osobą nie jestem, że dla mnie ważny jest ta mamona. Dla mnie autentycznie ważne jest to przesłanie, że coś dobrego robię dla siebie. I wychodzę z założenia, że jak dla siebie, to może i dla świata. Okej. Spoko. Czy czujesz, że... No dobra, ale od czego się zaczyna? Od twojej potrzeby zawsze, jeżeli chodzi o myślenie na biznesie? Zrobił to takiego stanu flow, że się wyłączasz totalnie i zaczynasz po prostu kminić sobie o świecie. To jest na przykład swego rodzaju impuls. Obejrzysz jakiś film o teraz gorący temat, nie wiem, sztucznej inteligencji i nagle zaczynasz sobie łączyć te kropki. To jest to, w tym obszarze jeszcze tego nie ma. W ogóle czynnikiem błędu dużego jest czynnik ludzki, ponieważ, nie wiem, człowiek jest emocjonalny, na człowieka wpływają różne sytuacje życiowe, więc jako coach, terapeuta nie zawsze jest dysponowany w sposób jakby odpowiedni. I mamy teraz taki twór jak sztuczna inteligencja, która nigdy nie odczuwa emocji, nie ma złego dnia, czyli zawsze prowadzi z nami tą rozmowę w sposób neutralny. Więc połączmy te kropki. I zaczyna się tworzyć taka wizja. I tak samo było przykładowo z Amper Life'em, gdzie to jest akurat fajna opowieść, dlatego że Amper Life, zanim tak się nazywał, był Amper Hawkiem i był zupełnie innym konceptem. Kiedy ja dołączyłem do tego projektu na początku i to była po prostu myśl stworzenia małego elektrycznego rzeczywiście samochodu. Był to fajny koncept, ubiegaliśmy się nawet o dotacje. Na początku dostaliśmy wysokie noty i w momencie, kiedy było spotkanie z panelem ekspertów, po pierwszym pytaniu już wiedziałem, że nie dostaniemy tej dotacji po prostu. Nie mamy co się dalej ubiegać, skillują nas. I rzeczywiście nas skillowali. Nie przeszliśmy dalej w konkursie i wtedy było takie to co robimy dalej z pomysłem, jakby czy to warto pchać i jakby pamiętam, powiedziałem, dajcie tydzień, pomyślimy, niech każdy wymyśli jakąś nazwę. Ja wymyśliłem właśnie wtedy nazwę Amper Life'a i całą historię za tym, całe przesłanie i że nie robimy samochodu elektrycznego, tylko zaczynamy robić w ogóle taką swego rodzaju ośmiornicę. Mamy ileś produktów, które będą się składały, jakby spinały na całość. Będzie szła za tym cała wizja, przesłanie i autentycznie w to wierzyłem, że jesteśmy w stanie stworzyć modułowe ładowarki elektryczne, zresztą zbudowaliśmy nasz prototyp, stworzyć nowy rynek pod względem współdzielenia się ładowarkami, czyli kończymy to, że nie wiem, jesteśmy zdani na firmy prywatne, gdzie musimy jechać i ładować samochód, ale ty jako osoba prywatna jesteś w stanie udostępnić swoją ładowarkę komuś i na tym po prostu zarobić. Stworzyć nowy rynek, który będzie jakby nie będzie sterowany zasadnością prywatnego biznesu, tylko będzie to wolny rynek. I idzie za tym po prostu wizja, misja. I to jest to, co mnie napędza i to jest to, co tworzy we mnie jakieś wizje tworzenia czegoś. Pomysłów. Dobra. Łatwo mi sobie wyobrazić, że można się czymś zajarać, zacząć robić ten biznes, ale jak to zrobić, żeby jarać się tym przez długi czas? Bo biznes to nie jest tylko superwizja i tak dalej. Czas, żeby się tego nauczyć. To jest chyba coś, co uważam u siebie za taką cenną cechę, że kiedy ja się czymś zafiksuję, to ja wchodzę w to w 100% i zaczynam po prostu zdobywać na ten temat wiedzę, czytać, edukować się. I myślę, że to też jest coś, co ja wyniosłem z przeszłości swojej, kiedy pracowałem jako rekruter, który siedział w projektach od stanowisk menedżerskich po prezesowskie. I to, co uważam za bardzo cenne z tamtego okresu, to, że byłem rekruterem 360. Ja nie byłem ukierunkowany w jednym sektorze typu, nie wiem, energia, bankowość czy marketing, tylko miałem tą przyjemność, że autentycznie robiłem projekty rekrutacyjne dla każdego sektora, czyli właśnie finanse, marketing, prawo, FMCG i tak dalej. I to, co było bardzo ważne w tym wszystkim, to kiedy robiło się projekt rekrutacyjny na stanowisko już takie poważne, to rozmawiałeś z poważnymi ludźmi. Ale żeby z nimi rozmawiać, musiałeś wiedzieć, na czym ich praca polega. Bo nikt z tobą poważny nie będzie rozmawiał odnośnie jego zmiany kariery, kiedy nie czuje, że ma po drugiej stronie takiego partnera do rozmowy. Więc musiałeś poświęcić czas, żeby zrozumieć, jak działa jego biznes, gdzie są plusy tego, gdzie są minusy, zagrożenia, wszystko, zgłębić tą wiedzę, czyli robić search. Search polegający na rozmawianiu z ludźmi, czyli non-stop pochłanianie tej wiedzy i to pozwala ci tworzyć jakby właśnie to zrozumienie środowiska
i zarazem zajaranie się tym, żeby dalej pracować. I to samo miałem w twarzy. A jakiego rodzaju to były stanowiska? O Jezu, to byli dyrektorzy marketingów, to byli GM-owie, po prezesów. Autentycznie jakby miałem tego farta, że pracowałem robiłem projekty dla największych firm w tym kraju. Jak stanę na przykład po prostu na dachu jakiegoś wieżowca, to mogę powiedzieć po budynkach, tu byłem, więc nie Czyli chcę... raczej od wysokich stanowisk menedżerskich do Jak prezesów. najbardziej, to jeszcze były po prostu projekty poufne zazwyczaj, więc pamiętam, że moja najdłuższa rozmowa zachęcająca kandydata, by się spotkał, trwała prawie 1,5 godziny przez telefon i koleś mi powiedział: i tak nie wezmę tego stanowiska, ale chętnie się z panem spotkam, po prostu świetnie pan to sprzedał i jeszcze mi zaoferował pracę u siebie później, że chce mieć u siebie mnie. Zostałem w mojej firmie, tak czy siak, ale właśnie to było bardzo cenne doświadczenie i pewnie to też wykształtowało mnie tą ciekawość poznawania, jak działają inne sektory i szukania tego, i też dało mi cenną wiedzę, by wiedzieć, jak się obracać w tych sektorach. No i po tym już właśnie przeszedłem na tą ścieżkę startupową u siebie, odchodząc właśnie z rekrutacji. Dobra, 2020 rok to było założenie Amper Hawk wtedy, tak? Wtedy był Amper Hawk i to jakby prowadził ten projekt ktoś inny zupełnie, po prostu zaprosił mnie do współpracy, żebym ocenił ten projekt, zobaczył, gdzie są jakieś zagrożenia, pomyślał o jakimś właśnie zamyśle sprzedaży tego projektu i to był naprawdę mega fajny projekt małego samochodu elektrycznego, który po prostu był taką zajawką spełnienia jakiegoś marzenia tego człowieka, który tworzył ten projekt. Okej, dobra. I jak to się stało, że dołączyłeś do tego projektu? To było tak, że powiedziałem: spoko, fajnie to brzmi. Miałem też wtedy jakieś zapędy właśnie wejścia w technologie akurat kosmiczne, bo to był taki projekt, czas, że się bardzo interesowałem, też siedziałem dużo w domu i miałem wolnego czasu, więc dołączyłem do tego projektu. No i to było tak, że miałem takie wyobrażenie, że mamy taką wielką ścianę z żarówkami. No i jak słuchałem tej całej historii, zamysłów, uczestniczyłem w spotkaniach z zespołami, bo tam miałeś ludzi od, nie wiem, właśnie projektowania, w znaczeniu projektowania systemu samochodowego, projektowania wizualizacji, marketingu i tak dalej. To miałeś taką ścianę i tu widziałem czerwone światełka, tu zielone i mówiłem, że na razie widzę więcej czerwonych niż zielonych. No i braliśmy udział w różnych spotkaniach z potencjalnymi jakimiś tam partnerami, no i tak raz było więcej zielonych, raz czerwonych. Nie wiedziałem gdzie, co, jak się to wszystko potoczy, gdzie będę. No i chyba utwierdziło mnie to, żeby zostać w tym projekcie, kiedy właśnie nie dostaliśmy tego grantu. No i wytworzyła się we mnie ta wizja tego Amper Life'a. I to był ten moment, kiedy ja uwierzyłem autentycznie w ten projekt i go pokochałem, no bo narodziło się na nowo to dziecko. Trochę mogę powiedzieć, że moje dziecko, no bo właśnie sama nazwa Amper Life, dlaczego to całe hasło, które było, że before we occupy Mars, first let's save the Earth, utwierdziło mnie w to, że to jest coś fajnego, o co warto walczyć, bo naprawdę można zrobić dużo dobrego. Dlaczego skupiać się na nie wiem, elektrowniach węglowych, czy nawet atomowych, gdzie teraz jest na to mocno stawiany, kiedy możemy na przykład zdecentralizować system energetyczny poprzez stworzenie małych elektrowni wiatrowych, z paneli słonecznych, fotowoltaicznych, czy nawet po prostu elektrowni wodnych i uniezależnić się. No my byliśmy na takim poziomie, że projektowaliśmy funkcjonowanie osiedla, które jest samodostarczalne pod względem właśnie przyjmowania energii i wymieniania się energii między sobą, czyli sąsiadami, żeby ta energia była non-stop w cyrkulacji, żebyśmy się współdzielili nią. No tak, bo jest duża strata przy przenoszeniu i przy magazynowaniu. Dokładnie tak, a jeszcze jak żeśmy myśleli właśnie o wykorzystaniu wodoru, no to też pracowaliśmy nad konceptem, nawet mieliśmy koncept naszego samochodu, żeby stworzyć właśnie zautomatyzowaną stację tankowania wodoru do naszego samochodu, no bo każde poruszenie wodoru zajmuje mu wartość energetyczną, więc my żeśmy wymyślili taki zamysł od momentu wodoru, jak on ma być transportowany, żeby zaoszczędzić aż 10% wartości tej energetycznej wodoru, niż jest teraz przy obecnym tankowaniu, no bo jednak z prądem jest o tyle fajnie, z wytworzonym
jakby z paneli fotowoltaicznych, że go wytworzymy, mamy w akumulatorach i ładujemy i jedziemy. Tak? Ten uszczerbek na wartości jest bardzo mały, a jednak wodór jest na tyle jeszcze niestabilny, że jak go przenosimy, transportujemy, przepakowujemy z jednego miejsca do drugiego, no to ta wartość maleje. Okej, czyli, ale to jest tak, że przy ładowaniu na przykład, nie wiem, pojawiają się jakieś nieszczelności, czy to jest tak, że jakbym wziął butlę i ją potrząsał, to ona by traciła swoją wartość energetyczną? W cysternie, w wielkim zbiorniku, później z tego zbiornika musimy załadować go na przykład do ciężarówki, żeby go przetransportowała, to już tutaj tracimy, później z tej ciężarówki znowu do zbiornika. To jest po prostu poruszanie tego materiału. Więc jakby można z każdym tam nie chcę się jakby zmyślać, więc nie jestem pewien, ale załóżmy, że co 5 lat wychodzi nowy rodzaj zbiornika wodorowego, który pozwala jakby lepiej przetrzymywać ten gaz żeby nie tracił na wartości. Tak, żeby nie tracił na wartości i jeszcze można było go więcej załadować, więc widzimy, no tak, bo tam ciśnienie rośnie cały czas. Co 5 lat będziemy mieli coraz to lepsze możliwości, jeżeli chodzi o ten transport tego wodoru. Powiedziałeś zajebiście ciekawą rzecz, dla mnie przynajmniej, że ty zacząłeś wierzyć w ten projekt właśnie w momencie, w którym nie dostaliście finansowania. Dlaczego? Bo jestem raczej człowiekiem, który się lubi buntować. Jak ktoś mi pluje, to ja się uśmiechnę, nie obrażę i jeszcze udowodnię, że się da. Czyli musi być trudno, żebyś ci się chciało. Tak, bo ja mam coś takiego, że nie ma w życiu porażek, w życiu są lekcje. I kiedy coś mi nie wychodzi, no to nie jest powód, żeby od razu się poddać, tylko wyciągnąć z tego wnioski, dlaczego to nie poszło, gdzie były problemy, no i zrobić takie właśnie przekalkulowanie, czy rzeczywiście to jest tak, że jestem odklejony i to nie ma najmniejszego sensu, chociaż przyjęcie założenia, że pojawia się człowiek, który mówi, że chce zbudować samochód, no to szykujesz się na ostrzał taki hejtu, że to głowa mała. No i zresztą to przeżyłem i to też płynęło jakoś na mnie jako osobę w tym projekcie, że szykuje się na bardzo duży ostrzał. Ale jakby to nadal po przekalkulowaniu i przemyśleniu tego, gdzie jesteśmy teraz, dlaczego nie zaryzykować i nie zrobić coś fajnego? Wyjdzie, nie wyjdzie, trudno. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy naprawdę mają tylko i wyłącznie ambicje, by coś zrobić, próbują to zrobić i nawet jak im nie wyjdzie, to dużo bardziej szanuję taką osobę niż osobę, która po prostu usłyszała, że ktoś coś robi, skopiuje jego pomysł, wytworzy, nawet się skeszuje, ale skeszuje się tylko dlatego, że on nie jest innowatorem, on nie jest kreatorem. On po prostu skopiował czyjś pomysł i do pewnego momentu mógł to ciągnąć. I nagle to się zaczyna rozwalać, bo nie jest w stanie wymyślić dalszej ścieżki rozwoju tego produktu. Chyba że ściągnie do siebie osoby, które będą go napędzać, ale nadal to nie jest praca tej osoby. No dobra, tylko czy to nie jest tak, że opieramy zawsze jakiś swój biznes inspirując się innymi biznesami, tak samo jak, wiesz, artyści zawsze się inspirują, ale ty mówisz o tym, że nie przeskakujesz dalej, tak? Jak najbardziej. Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie. Wracam gadać. Kierujemy się, Mówi się, że innowacja teraz to nie jest wytworzenie czegoś nowego, tylko wytworzenie czegoś, co mamy na nowo, dodanie jakiejś nowej funkcjonalności. I to jest innowacja. I ostatnio jak byłem na spotkaniu mojego kolegi i żeśmy rozmawiali właśnie o biznesach, jak to się mówi po prostu o świecie startupowym, doszliśmy do takiego wniosku,
że sprzedaż to nie jest innowacja. Bo mam takie wrażenie teraz, że właśnie ogólnie słowo, czy to innowacja, czy to startup, bardzo straciły na wartości. I mówiąc brzydko, są to chyba najbardziej zruchane słowa, które mamy teraz na rynku. Dlaczego? No bo każdy się tym podpiera. Tylko my już do końca chyba nawet nie wiemy, co jest innowacją, a co jest sprzedażą. I sprzedaż to jest mega jakby ważna rzecz. No, biznes się bez tego nie kręci. I zawsze inspirujemy się czymś, tylko nadal, czy to jest innowacja? No nie. Po prostu ktoś jakby, to cofnijmy się do przykładu McDonalda. Człowiek, nie pamiętam nazwiska człowieka. Krok. No. On nie wymyślił McDonalda. Tak. On zobaczył jego potencjał. Ukradł Niemalże go wydarł z gardła. Tak, ale on nigdy tego nie stworzył. Miał tą smykałkę biznesową, miał tą smykałkę, by to rozwinąć, by to jakby sprzedać, ale nigdy najprawdopodobniej by tego nie stworzył. No dobra, ale akurat on jest takim przykładem, który pociągnął to dalej i gdyby nie on, to McDonald's nie byłby takich rozmiarów. Równie dobrze możemy powiedzieć okej, tu sobie trochę strzelę w stopę, ale o Jobsie, który też został zainspirowany i pociągnął Apple'a. Tak. Ale nie wymyślił jakby... W większości tam rzeczy, tak. No. Ale ludzie wiedzą, że wydaje mi się, że dodają mu wielkości, dlatego że on poskładał te wszystkie puzzle. Oczywiście. I jakby to jest mega nie musiał wymyślać myszki. Nie musiał wymyślać myszki. Mógł ją ukraść. Tak. Tylko tak jak powiedziałem, z nim sobie strzelę w stopę, bo to był jednak człowiek, który... Tak. Ale chodziło mi o to, że musiał dostać tej inspiracji. Ale my nie mamy już w mojej ocenie zwyczaju naprawdę analizowania projektów, które widzimy przed sobą. Po prostu one fajnie brzmią. Nawet dochodzę do takiego wniosku, że my jesteśmy autentycznie w erze, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, tutaj Natalii Janoszek. Możesz powiedzieć. Pod względem biznesu. Bo jeżeli kojarzymy tą sytuację z Natalią Janoszek, wielka gwiazda, która nie została sprawdzona, została wypromowana i później nagle mleko się rozlało. No i mam wrażenie, że teraz w biznesie mamy to samo i ja bym z nią chętnie pogadał o tym. Pytanie, czy ona się z tobą spotka. Ale to było mega ciekawe, bo ja jestem tak ciekawy, co po tej drugiej stronie siedzi. Nie chcę tu spekulować. Myślę, że po prostu swego rodzaju pogubienie się i nawet może jakaś choroba, ale nie idźmy tą drogą. Nie oceniajmy ludzi, ale właśnie mam takie wrażenie, że jesteśmy w bardzo dużej erze niesprawdzania właśnie projektów, pompowania tego i mówi się nawet, że Dolina Krzemowa jest zbudowana nie na tym jakby... Znaczy niektórzy mówią, nie wszyscy, ale nie, że na super pomysł, tylko udawaj, że jesteś zajebisty, a w końcu staniesz się zajebisty. Udawaj, że masz zajebisty produkt, a się w końcu stanie zajebistym produktem. Czyli jedziesz właśnie na takiej wydmuszce, balonie, bańce i albo się uda, albo pęknie. Tak. I teraz jakby ja jestem w wielkim takim, nie wiem, szoku, niezrozumieniu, gdzie ja jestem, jak idę na jakieś spotkanie networkingowe, czy nawet spotykasz się z ludźmi po prostu prywatnie i co robisz? Mam startup. Kurwa, co to jest startup? No to założyłeś JGD, to jesteś już startupowcem? No jakby autentycznie, ja sam już chyba nie wiem do końca, co to jest startup, no bo teraz już każdy jest po prostu w startupie. Innowacja. Czym jest właśnie ta innowacja? Gdzie jest jakaś ta granica usprawnienia produktu, nadania mu nowej jakiejś po prostu wartości, a gdzie mamy już naprawdę tą jakąś innowacyjność? No bo ostatnio, parę miesięcy temu przeczytałem post człowieka na LinkedInie, który dołączył właśnie do organizacji, która rozwija tam rzeczy związane z AI-em i napisał, że teraz jest on na progu innowacji. I ja mam takie, what the fuck did you say right? Jakby na jakim progu innowacji? To, że ty wcześniej o tym tak naprawdę nie wiedziałeś, jarasz się tym, że to jest dopiero teraz dostępne, bo masowo od 2 lat się tym bawimy. To nie jest próg innowacji, to jest rozwój po prostu tej technologii, jest wielkie boom na to i tak dalej, ale ty nie jesteś na tym progu, ty nie tworzysz nawet tych rozwiązań. Gdybyśmy spojrzeli na ten fakt pisania kodów, rozwijania tych produktów, no po prostu dołączyć do jakiejś organizacji, która robi fajne rzeczy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, więc idąc tym tropem, teraz ty równie dobrze możesz powiedzieć, że jesteś na progu innowacji, bo dołączyłeś do firmy, która wykorzystuje Excela i nagle wymyśliła jakieś nowe rozwiązanie przy użyciu tego narzędzia.
Innowacja, no okej, no jest jakaś nowa funkcjonalność w użytek, no ale finalnie nadal to jest po prostu coś plus. Więc jedni się jarają awatarami, że nie wiem, są już zasilane sztuczną inteligencją i są w stanie same mówić. Dla mnie to jest po prostu kolejny krok rozwoju, ja się tego spodziewałem. To nie jest dla mnie żadna nowość, że nagle... Tak, to... Więc ja autentycznie sobie porównuję rozwój tego okresu, w którym teraz jesteśmy i nie ma co ukrywać, jest to wielkie boom i jest duża szansa, że to jest ostatni nasz najbardziej innowacyjny produkt, jaki wytworzymy, czyli sztuczna inteligencja. Okay. Ale ja zawsze porównuję takie zagadnienie, że w 1903 roku odbyto pierwszy kontrolowany lot samolotem, chodzi o bracia Wright. I zaledwie 66 lat później my postawiliśmy nogę na Księżycu. Czy jakbyś wtedy kogoś zapytał, czy będziemy na Księżycu? Okay. Jakbyś powiedział o internecie, o czym ty w ogóle do mnie mówisz. Zaledwie 66 lat od tej takiej maszyny ledwo skonstruowanej przebiliśmy się przez barierę, wylądowaliśmy na Księżycu. Come on. To jest dla mnie taki mega po prostu sposób myślenia, spojrzenia na to wszystko. A to, czym my się teraz jaramy... A to jeszcze przyspiesza, nie? I to jeszcze przyspiesza, no. I pada pytanie, gdzie będzie ta granica? No teoretycznie my już niczego mocniejszego nie będziemy w stanie sami wymyśleć. No tak. No bo już teraz jesteśmy przez ten twór wspierani. Zaraz będziemy głupsi niż AI szybko? Głupsi. Nie chcę używać tego stwierdzenia głupsi. My będziemy po prostu ograniczeni. No bo jeżeli spojrzymy na AI, no to na początku mieliśmy AI, czyli takie narzędzie, które sobie działało wąskotorowo. Jak bardzo zajebiście, mając na myśli wąskotorowo typu, że właśnie, nie wiem, wspomaga nas w stworzeniu strategii jakiejś marketingowej, ale nie jest w stanie nas wesprzeć w tym samym czasie z czymś innym, albo nawet się po prostu gubi w tym, co nas wspierało. Tak. To jest takie płaskie na razie. Nie? Płaskie, no ale no, widzimy, jak to mega się rozwija. Ale rozwija się z sekundy ale w sekundę. Przechodzimy teraz do momentu AGI-a. Tak. No i teoretycznie doszliśmy do tego momentu, bo tam parę miesięcy temu test Turinga został złamany przez AGI. Czy to jeszcze to jest ten moment? Ja uważam, że nie. No. A to jest moje prywatne zdanie. Nie jestem też ekspertem, nie zamierzam udawać, że jestem ekspertem. To jest jakieś po prostu moje zainteresowanie. Uważam, że AGI mocniej wystrzeli, kiedy będziemy komputery kwantowe mieli. Mhm. Ale jeżeli spojrzymy po prostu na rozwój tego produktu i mówiąc AGI, można powiedzieć, że mamy twór, który jest na równi z człowiekiem, bo jest w stanie działać wielowymiarowo, czyli robić kilka tasków naraz, gdzie zwykła sztuczna inteligencja nie była w stanie tego robić, to jeżeli spojrzymy taką lekką przyszłość do przodu, że to się jeszcze bardziej rozwinie ten AGI i teraz zróbmy takie proste porównanie. Mamy 8 milionów naukowców na świecie i 1 milion software'ów AGI-owych. Kto będzie lepiej zapierdalał przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę? To jest twór, który jest na równi. A nasz rozwój już ogranicza jedna rzecz, biologia. My nie jesteśmy w stanie się dalej rozwinąć w przeciwieństwie do tworów technologicznych, no bo tu jest tylko i wyłącznie technologia. Do momentu, kiedy człowiek nie nauczy się łączyć z robotem, że będziemy się wymieniać, jakby tworzyć te roboty i wszczepiać nasze jakieś tam organy czy cokolwiek, no to jesteśmy bardzo mocno ograniczeni. Więc jeżeli spojrzymy na fakt, że w 97 sztuczna inteligencja wygrała pojedynek w szachy z Kasparowem, no to był ten moment, kiedy my już nie pokonamy sztucznej inteligencji w szachy, bo ona z nami wygrała. Mamy później przykład, nie chcę skłamać, w którym to tam było roku, że sztuczna inteligencja w 4 godziny nauczyła się grać w szachy sama, od zera do mistrza i pokonała najlepszego bota szachowego. jeżeli mylę daty, przepraszam, 2016 rok, pokonanie mistrza w Grego, najtrudniejszą grę świata. Tak, no to było wyzwanie. To chyba w Google sztuczną inteligencję, nie? Możliwe. Nie chcę, moje faux pas jest zawsze takie, że ja mylę nazwy, mylę daty, więc boję się zawsze tym później wyciąć, bo później ktoś na mnie pluje w internecie, pluje na mnie, że właśnie głupoty gadam, bo tu jest 30%, a nie 24%, więc ja zawsze jestem już teraz ostrożny, wyciągnąłem swoją lekcję z tego. Ale widzimy po prostu, jak ta sztuczna inteligencja nas zastępuje. No i jak mamy stać się lepsi, jeżeli my jesteśmy już pokonywani i jeżeli
patrzymy na rozwój sztucznej inteligencji. Jeszcze niedawno było takie założenie, że nie wiem, sztuczna inteligencja jest na poziomie 8-latka czy nastolatka. No. I w tym właśnie momencie, załóżmy, ten 8-latek sobie gada z tą sztuczną inteligencją, to w momencie, kiedy on będzie już dorosły, ta sztuczna inteligencja będzie dużo dalej niż on. Tak. A ten, który był o rok młodszy od niego, nigdy już nie będzie na równi z tą sztuczną inteligencją. Więc jakby trudno jest mi powiedzieć, czy my będziemy w stanie być na równi z nimi. To nie, że jestem, jak to się mówi, doomerem. Nie boomerem, tylko doomerem, czyli człowiekiem, który widzi apokalipsność, jakby zagłady, no bo mamy sztuczną inteligencję, ale autentycznie na razie nie mam żadnych faktów, które miałyby mnie przekonać, że my nie tworzymy sobie czegoś, co nas pokona. No tak, myślę, że to jest chyba taki najbardziej prawdopodobny scenariusz. My mamy sami w naturze to, żeby robić sobie krzywdę. Czy być agresywnym gatunkiem na kuli ziemskiej. Tak. No bo tak naprawdę, gdyby spojrzeć, to najbardziej agresywnym gatunkiem był właśnie człowiek. Tak. Który wyniszcza planetę. Tak Harari twierdzi. No. Nie wiem, czy to jest potwierdzone, bo ostatnio ktoś to... Mamuty nie wyginęły same. Ostatnio... Tak, no i inne humanoidy. A ostatnio oglądałem wiadomości, no to była akcja, jeżeli nie mylę nazwy kwiatów, ratujmy krokusy w teatrach. Bo przecież ludzie właśnie wydeptują te pola, gdzie są krokusy, bo muszą zrobić zdjęcie, wchodzą na nie, depczą je. No to jest to, co robi człowiek w naturze. Kiedyś usłyszałem ten przykład i go ubóstwiam. Populacja wilków i królików. Czyli mamy sytuację, że wilki zjadają króliki. Oczywiście nie idźmy tą drogą, że wilki zjadają inne populacje, tylko mamy wilki, króliki. Wilki zjadają króliki, wilki się mnożą, jest ich więcej, królików jest mniej. Królików jest mniej, wilki nie mają czego jeść. Populacja wilków obumiera, ale w tym czasie populacja królików odradza się i mamy circle of life. Człowiek jak wchodzi z buta, depcze, zabija, i się kończy. No i my mamy to autentycznie. I dalej się rozmnaża. I dalej się rozmnaża. Mamy różne... blokad. Ja jestem ten, który wierzy w teorię spiskową efektu cieplarnianego i idziemy ku zagładzie. I uważam się, że no po prostu jeżeli kiedyś człowieka nie było stać na to, żeby mieć 2 samochody, a teraz, jeżeli spojrzymy na Polskę, biedna rodzina ma 2 samochody, które po prostu walą tym dym. Nie przesadzałbym, bo ludzie mogą się spojasować na to. Są rodziny, które nie mają oczywiście, samochodu. że są rodziny. To jest zawsze to, że główny argument, że generalizuję, no ale ja... Trochę tak. No. Tak, trochę tak. Tylko z drugiej strony... Ale rozumiem zabieg. No hiperbola. No, nie mam po prostu takiej potrzeby bardzo głębokiej analizy, bo mam też wrażenie, że po prostu ludzkość trochę się pogubiła, że teraz każdy problem jest roztrząsany na milion różnych kierunków, byleby tylko udowodnić jakąś inną słuszność. I to jest... Tu puszczam oko, wie do kogo. Dobra, ja strasznie chcę, przepraszam, że ci przerwę, rzadko to robię, ale strasznie chcę zamknąć ten temat, bo nie daje mi spokoju i to może być edgy, co powiem, ale... Boję się. Ale teraz, bo zafiksowało mi się to, że zacząłeś wierzyć w ten projekt w momencie, w którym nie dostaliście finansowania, bo mi się przypomniała jedna specyficzna zależność, którą Cialdini opisywał w swojej książce, którą lata temu czytałem jako dzieciak, ale no zostały mi te wszystkie rzeczy i on tam opowiadał, tylko postaraj się, wiesz, to nie jest ofensywne, nie? Ale to mi się skojarzyło, nie wiem dlaczego i teraz po prostu się do tego odnieść. Tam była opisana sekta, w której to jest edgy, w której on opisywał taką zasadę, że byli tam wierzący, którzy wierzyli w koniec świata, że tam on się odbędzie w konkretnej dacie i w momencie, w którym przychodziła ta data, oczywiście nie było końca świata, to wszyscy ci wierzący zamiast przestać wierzyć, oni zaczęli wierzyć jeszcze bardziej i przekonywać wszystkich ludzi i czuli się totalnie przekonani, żeby jakby wyrównać ten dysonans, który był w głowie. Czy czujesz, że tu mógł zajść tego typu mechanizm a propos tego uwierzenia w tą misję, że musiałeś wyrównać ten dysonans, więc szukałeś odpowiedzi? Jak grzebie, to nie zastanawiam się bierz tego jako uderzenie, nie? Bardziej wychodzę z założenia takiego i to, co zaszło, to było wiele czynników.
ale tak jak powiedziałem, w ogóle po pierwsze z natury jestem człowiekiem, który lubi się buntować i lubi iść pod prąd. I jeżeli ktoś mówi, że właśnie się nie da, czy jest głupie, no to ja udowodnię, że się da, jeżeli rzeczywiście się da. I naprawdę to było trochę też właśnie wzięte z tej całej wiary, bo w obecnym momencie, kiedy był budowany ten projekt samochodu polskiego Izera, w sytuacji, gdzie mieliśmy właśnie kryzys klimatyczny, nadal mamy kryzys klimatyczny, rozwijała się ten cały sektor motoelektryczności i podejmowanych pewnych decyzji, czy też rządowych, ja widziałem możliwość stworzenia świata trochę inaczej i Ale to jest tak, że lubisz właśnie podważać status quo i czujesz, że jak jest tam walka, to jest właśnie ciekawie i właśnie to chcesz robić? Bo ja tak, dlatego że życie złapać, dla mnie, jeżeli coś idzie za łatwo, jest dla mnie zbyt nudne, albo coś jest nie tak. Okej. Była taka scena w takim filmie World Z z Bradem Pittem, Tak. że ten 10, że jak Izrael się wybudował wielki mur, żeby zombiaki nie przedarły się. Dlaczego to zrobiły? Bo jest 10 i ten 10 osób, które podejmuje decyzje odnośnie rozwiązania jakiejś sytuacji i zawsze jeden musi się zbuntować. I to był ten 10. Ja mam coś takiego, że jak wszyscy mi mówią, że będzie tak, to ja wolę pójść właśnie tą drugą zweryfikować, czy aby na pewno wyszło mi tam z jakichś badań w ogóle osobowościowych, że ja właśnie jestem osobą i rzeczywiście też tak funkcjonuje, że bardziej widzi świat trochę w czarnych kolorach niż właśnie w zielonych. Ano dlaczego? Ano dlatego, że ja się w ten sposób przygotowuję, że mi coś nie wyjdzie i szukam rozwiązania, jak problem rozwiązać. Czyli właśnie w sytuacji takiej, że przyjdziesz do mnie i powiesz, taką robimy strategię marketingową, ja od razu powiem, tu i tu się to wywali i będę mówił, Adam, dlaczego? No i ktoś powie, że jestem sceptyczny, a ja powiem, nie jestem sceptyczny, tylko ja właśnie biorę rozważania, jak ludzie reagują, jak reaguje rynek, nie jestem, i wolę być przygotowany, coś mi nie wyjdzie, mniej mnie to zaboli i od razu mieć rozwiązanie, jak ten problem popchnąć do przodu. No dobra, ale czy jest tak na przykład, że czujesz, że to jest do tego stopnia, że w momencie, w którym jest dobrze, to możesz specjalnie czasem coś zepsuć, żeby była... Nie mam potrzeby specjalnie psucia, to nie jestem autodestrukcyjny. Dobra. Ale po prostu... Elon czasem tak ma, z tego co mówią ludzie. Nie wiadomo w ogóle. Nie wiadomo. Czy tak jest? Nie chcę się też... Ale podobno sabotuje, nie? Czasem coś, jak idzie za łatwo już, nie? Żeby to też jest kwestia przyzwyczajenia teamu, no bo według mnie, czy po prostu ludzi, no bo jak idzie coś nam za łatwo, to się rozlewiniamy, nie widzimy zagrożeń. A jeżeli mamy non-stop takie, czy to jest zdrowe, nie powiem oczywiście i nie powiem, że tak to jest zdrowe, no ale ma to jakiś sens typu czujność, zachowaj tą czujność, a nie właśnie wszystko idzie fajnie, no to i nagle mamy sytuację i wielką rewolucję, że nie pamiętam, która to firma w e-commerce wprowadziła, załóżmy, że Zalando darmowe dostawy. I nagle świat e-commerce'u się rozwala, no bo jakaś firma, i nikt tego nie przewidział. Więc jakby... Co prawda już się wycofują akurat. To tak, ale mówimy o tamtym... Dopłacali i okazuje się, że ten model chyba może nie być taki dobry. Mówimy o tamtym okresie, ale tak. Jakby ja już wtedy wiedziałem po prostu, że ten projekt, który my budowaliśmy, był fajny. Amber Hawk. I chyba najbardziej mnie wkurwiło to, że po mam takie poczucie, że po prostu przynajmniej w naszym kraju innowacja, może nie chcę mówić innowacja, po prostu pewne projekty nie są oklaskiwane, nie pcha się ich do przodu, bo po prostu albo jest za trudne, albo nie wierzymy w to, człowiek jest wariatem, bo chce coś zbudować fajnego. Kurde, no nawet jeżeli to nie wypali, no to nie zabijajmy twórczości ludzkiej. Jakby nie opierajmy się tylko na tym, że naprawdę idziemy w takie projekty, które są szybkie do zrealizowania, nie są długoperspektywiczne, no bo wychodząc z założenia zbudowania samochodu, no to nie jest projekt, który zrobisz w 3 lata. Ktoś naprawdę musi w to uwierzyć i to jest tak mega ciężki rynek, gdzie każda nowa marka, jeżeli nawet wypuści swój samochód, to zaraz przeżywa kryzys i nawet jak Tesla powstawała i wypuścili Roadstera, to też musieli brać przez zapomogę od państwa, od Stanów Zjednoczonych, żeby dalej móc funkcjonować. Jest to normalna kolej rzeczy, tylko zamiast właśnie wspierać tego typu innowacyjność i nie mówię tutaj o sobie, bo jakby trudno, mi nie wyszło
fuck it, ale po prostu inne projekty fajnie by było, jakbyśmy my mieli, nie wiem, właśnie nasz własny, jedną markę samochodu, a nie byli uzależnieni od innych i nie zabijali tej takiej twórczości. I według mnie to mnie chyba najbardziej wkurzyło, że mieliśmy to spotkanie, to spotkanie, znaczy panel ekspertów, dostaliśmy pytania z dupy w celu tylko i wyłącznie nas uwalenia, bo tak? Czujesz, że tak w mojej perspektywie, w mojej perspektywie mieliśmy więcej sensu, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności, mieliśmy lepszą wizję niż ówczesny projekt i gdybym ja dostał naprawdę jakby to już połowę tych pieniędzy, które tamten projekt miał, to bym ten samochód wypuścił nasz jako po prostu, nie wiem, czy by to wypaliło na zasadzie jeżdżącego samochodu i do produkcji, ale samochód jako koncept z pewnością byśmy zaprezentowali, bo można te pieniądze było zupełnie inaczej spożytkować i chyba to mnie najbardziej po prostu wkurwiało. Okej. To jeszcze mocno wrócimy do tego Amperlife'a, ale tutaj chciałbym zamknąć ten wątek. Czy ty myślisz w takim układzie, że najlepiej robi się biznes właśnie na wkurwieniu? Myślę, że to jest uzależnione już od osoby. Mnie wkurwienie motywuje, to z pewnością i myślę, że to też jest ukształtowane od tego, jak żeśmy się wychowali. Zresztą chyba wydaje mi się, że Elon również robi swoje projekty na wkurwie, a nie na spokoju i to też się bierze z jego dzieciństwa. W moim przypadku tak, wkurw jest bardzo motywujący i wkurw jest bardzo niebezpieczny w projektach, bo jeżeli jestem w projekcie i ktoś mówi, że się nie da czegoś zrobić, a ja wiem, że się da i przyjdzie ten moment, że ja sam się wezmę za jego działkę i zacznę to robić, to uciekaj, bo ja po prostu zweryfikuję wszystko, sprawdzę wszystko, poświęcę swój czas, no i będzie problem, jeżeli się okaże, że rzeczywiście można coś zrobić, a ty po prostu nie chciałeś się w to aż tak bardzo zaangażować, więc w moim przypadku wkurwienie jest mega motywatorem. Okej. Ja nie lubię stanu bezproduktywności czy takiego spokoju. To jest dla mnie nudne. Jakby gdybym ja miał się budzić codziennie rano i myśleć o tych samych rzeczach, nie wiem, kminić sobie, pić kawkę, codziennie mieć te same taski, to bym się zanudził na śmierć. Ja po prostu lubię czuć tą adrenalinę i pewnie to też jest dlatego, nie wiem, szukam tego w sportach, w wyjazdach, no jedni siedzą na wakacjach i leżą plackiem na plaży, no a inni właśnie, nie wiem, no, czy to się uczą surfować, czy to idą na kanioning, czy to idą się spinać na górę, na lodowiec, no. Szukanie adrenaliny mnie autentycznie kręci i powoduje to, że staję się dużo bardziej kreatywny, bo muszę po prostu rozwiązywać problemy. I wtedy czujesz się właśnie w stanie flow? Swego rodzaju tak. Do tego prowadzi? Tak, no ja teraz uświadomiłem sobie, biegnąc maraton, nie będąc tego wcześniej świadomym właśnie, że ja jestem w stanie flow. I chodzi mi o to, że kiedy rozpoczął się maraton i wsadziłem słuchawki i włączyłem twój podcast, jak doskonale wiesz, ja się totalnie odciąłem od świata, skupiłem się na tym biegu i ja nie byłem przygotowany na ten bieg. Ja wiem, że mentalnie i fizycznie nie byłem przygotowany, żeby przebiec ten maraton, dlatego, że próbowałem to robić, przygotowywać się w Polsce przed wyjazdem. Raz mi się udało przebiec 20 km, a tak to miałem biegi na 5 km. Jak byłem na wyjeździe w Portugalii i chciałem pobiec, byłem w stanie przejść tylko 3 km, wywalałem się umysłowo, po prostu miałem jakąś blokadę w umyśle, która demotywowała mnie do jakby do przygotowywania się. Włączyłem tą muzykę i muzykę twój podcast i wyłączyłem się totalnie. Patrzę na tempo i mam tempo 5:20 jak biegnę. Mówię, kurde, no jeszcze patrzę na mój oddech, jest spokojny. Mówię, nigdy tak nie miałem, coś jest nie tak jakby. Ja totalnie się wyłączyłem, po prostu biegłem tak 5:26, pięknie, do 31 kilometra, gdzie rozładowały mi się słuchawki i wybiłem się totalnie, bo tak słyszę, jak ludzie biegną. Słyszę, jak mi się obijają klapy od mojego plecaka o ciało. No po prostu wybija mnie i od razu po prostu tragedia. No nie jestem w stanie biec. Naładowały mi się słuchawki, znowu włączam podcast, odcinam się od świata, strzała. Więc uważam, że na człowieka, który nie był przygotowany, jeszcze po surfingu był mocno skontuzjowany, przebiegł maraton 4,5 godziny, kurde, coś to spowodowało. I właśnie spowodował to mój umysł, że ja byłem w stanie się po prostu wyłączyć. I tak jak w tym przypadku właśnie
włączenie podcastu, wejście w jakiś odpowiedni stan pozwoliło mi wejść ten mój stan flow tutaj i zrobić ten maraton. Tak samo jest, jak robię biznes, czy tam, nie chcę używać tego słowa, nie biznes, po prostu robię jakiś projekt i z pewnością bardziej się koncentruję, kiedy muszę rozwiązywać problemy. Czyli wróciłem do Polski, spotykam się z moją wspólniczką, moja wspólniczka zwala mi bombę różnych informacji i mam takie, o kurwa, mówię, czemu w ogóle mi nie powiedziałeś, jak byłem na urlopie? Bo byłeś na urlopie. Mówię, super, wracam po 3 tygodniach, dostaję po prostu worek informacji, których nie chcę dostawać i jej pokazałem, że tu jest mój urlop, o i tyle z tego zostało. Nie, jakby po 3 tygodniach wszystko siu. Wkurwiłem się, po godzinie mówię, chodź pogadamy i mówię, dobra, to już robię tak. Nie, nagle po prostu taki silnik w dupie się odpala i a jakbym wrócił, nie wiem, zrelaksowany, jak jest w projekcie, zajebiście, no to zajebiście, no i siadasz sobie w fotelu, patrzysz tak przed siebie i tak bezproduktywnie jest, nie? A jak trzeba rozwiązywać te problemy, to czuję, że żyję, jest stresik, fajnie jest, cieszę się, że siwieję, a nie łysieję, więc są z tego jakieś korzyści. No, a później chyba ten moment właśnie, że nie wiem, jesteś w tym tempie i wracasz do domu i masz do kogo się przytulić i wszystko z ciebie tak schodzi. No, to jest to, masz taką równowagę w tym momencie. Okej, dobra, czuję, że to może być niezły sposób. Obiecałem, że będziemy wracać do tych wątków, które otworzyliśmy. Czy będziemy partnerami dla AI? Bo zaczęliśmy ten temat, a wydaje mi się, że nie skończyliśmy. Co o tym myślisz? Czy dojdzie do tego w którymś momencie, że to my będziemy traktowani jako produkt przez AI? Może tak. To jest mega ciężki temat. I tak jak powiedziałem, to nie jest to, że ja widzę świat od strony apokaliptycznej i nie ma innej drogi, ale po prostu autentycznie nie mam dowodów, które by wskazywały na to, że nasz świat się potoczy inaczej niż właśnie sztuczna inteligencja będzie ponad nami. No bo tak jak mamy w nazwie inteligencja, sztuczna inteligencja, człowiek też ma inteligencję. No i inteligencja człowieka jest efektem ubocznym rozwoju, bo my mieliśmy coś takiego jak inteligencję emocjonalną na początku, bo byliśmy zwierzętami stadnymi, przepraszam, że mówię zwierzętami, no ale trochę tak było. I musieliśmy umieć się komunikować w tym stadzie. A inteligencja sama w sobie jest efektem ubocznym naszego rozwoju. No jeżeli ktoś mówi, że to jest nieprawda, pieprze głupoty, proste pytanie, ile z was umie właśnie zagrać w szachy, walić szachy, no ile z was umie zagrać w go. No to jest właśnie inteligencja. To, że my jesteśmy w stanie coś spamiętać, nauczyć się, no są różne poziomy tej inteligencji. No więc jeżeli my jesteśmy w sytuacji teraz takiej, że stworzyliśmy sztuczną inteligencję i tą sztuczną inteligencję wykorzystujemy do pracy jako ludzie, nie wiem, ktoś wykorzystuje do tworzenia strategii marketingowych, to ile ty jesteś warty jako człowiek? To, że ty ją wykorzystujesz i umiesz teraz napisać prompta, ale większość się opiera na tym, co ona wypluje, no to ty już udowadniasz tylko jedno, że ty jesteś zbędny. Można na mnie pluć, jakby... Znaczy jeszcze jest tak, że te prompty, że wyniki z promptów są płaskie versus najlepsi specjaliści, nie? Ale niedługo stanie się prawdopodobnie tak, że one będą lepsze. Znaczy to będzie chyba normalna ewolucja, to jest nieuniknione, jakby to powiedział agent Smith. I tak raczej będzie. To więc jest... I co? I uważasz, że wtedy... Jakie masz scenariusze w głowie? Jestem ciekawy. To tak. Sztucznej inteligencji będzie ciężej zastąpić prosty zawód niż skomplikowany. Skomplikowany właśnie mam na myśli uczony. No bo jeżeli spojrzymy proste zawody, hydraulik, sportowiec, o co chodzi? Chodzi o koordynację ruchową. Tak. Dla sztucznej inteligencji jest dużo trudniej utrzymać koordynację ruchową, bo na to jest tyle jakby czynników składowych, że moc obliczeniowa musi być mega duża, no bo i to jest to, co jest naszą wartością jako człowieka, bo my właśnie od czasów Homo erectusa, później Homo sapiens, uciekaliśmy przed zwierzętami, musieliśmy gonić zwierzęta, czyli mamy tą koordynację, utrzymanie tego poziomu w biegu.
sztuczna inteligencja będzie miała problem z tym, żeby to zrobić. Żeby nas dogonić. Tak, ale właśnie to, co się dzieje teraz i w ogóle przyjmowanie jakichś założeń, jeżeli spojrzymy na ostatnie 2 lata, gdzie 2 lata temu mówiło się, że nie wiem, coś jest nieosiągalne, sztuczna inteligencja nie dojdzie do tego, a teraz to jest warte podtarcia się, no to właśnie typu naukowiec, marketingowiec, finansista, jak najbardziej będzie proste dla sztucznej inteligencji, żeby zastąpić, no bo będzie w stanie lepiej obliczyć od nas to wszystko. Ja wychodzę z założenia, że chyba jest po prostu czas odpuścić trochę to, że my jesteśmy tym głównym gatunkiem na Ziemi. Oddać lejce. Tak, no i dlaczego nie? Jakby to nie znaczy, że mówię teraz że wyginiemy, no ale jeżeli my sami tworzymy twór, który ma być na równi z nami, my sami nie wiemy, jak ten twór działa, no bo jeżeli my nie wiemy, jak to jest black box, tak? Sztuczna inteligencja uczy się pracować i nie będziemy wiedzieć, jak będzie działać AGI. Jest to pierwszy chyba twór na świecie, który tworzymy. Znaczy nasz mózg też dla nas jest trochę black boxem w dalszym ciągu. Nie? Nadal tak, ale my nad nim nie pracujemy, jakby my go nie budujemy od zera. A tu mamy twór, który budujemy od zera i my nie mamy nad tym kontroli. To jest mega ciekawe w ogóle zjawisko i odwaga z naszej strony. I w jakim kierunku to idzie, że budujemy coś, czego do końca nie rozumiemy. Budujemy coś, gdzie w rękach jednej, nie wiem jak to nazwać, nieodpowiedniej organizacji, to może być katastrofa. No bo właśnie chciałem znaleźć nazwisko jakiegoś tam uczonego, który wychodzi z założenia, że wcale nie jakby sztuczna inteligencja jako przyszłość to będzie super, jeżeli ją wykorzystamy wąskotorowo, czyli właśnie w jednym kierunku i będziemy mieli na nią pełną kontrolę. Znowu ten 10. Wąskotorowo co masz na myśli? No typu, że nie wiem, wykorzystujemy ją tylko i wyłącznie do opracowywania lekarstw. Jakby w jednym kierunku. Albo sterowania światłami ruchu, albo coś. Na przykład. No i znowu ten 10, czyli mamy 10 firm, które robi sztuczną inteligencję, z czego 9 utrzymuje ten agreement, że wykorzystujemy ją do dobrych celów, tak, wąskotorowa, jedna firma się wybija. Koniec. Jakby wystarczy jedna firma, która się zbuntuje. Więc ja uważam, że to jest niesamowicie ciekawe narzędzie, które daje wiele możliwości, no ale może rzeczywiście to jest ten czas, że my już po prostu stracimy swego rodzaju kontrolę nad bycie tym pierwszym. Dlaczego nie? Normalna kolej rzeczy. I rzeczywiście pytanie po prostu, w którym to kierunku pójdzie. I jak to będzie dalej wykorzystywane, no bo już jest sztuczna inteligencja wykorzystywana przecież do deepfake'ów, do jakby propagandy, do wszystkiego. No, widzimy te wszystkie... Tak, da się zmienić bieg wyborów. Nie? Dokładnie tak, więc jakby dajcie mi argumenty, że będzie wąskotorowe, że wszyscy złapiemy się za ręce i będziemy śpiewać Kumbaya i żyć w zgodzie. No, ja po prostu osobiście w to nie wierzę. No jeżeli patrząc właśnie na te możliwości, jakie są i jeżeli ja jestem w stanie tworzyć narzędzie, które w cudzysłowie jest w stanie rozumieć ludzkie emocje. No bo na tym polega Virtual Buddy, że pomaga nam rozwiązać emocjonalną sytuację i zaczyna od tego, że definiuje z nami emocje, gdzie my jako ludzie w ogóle ze szkoły tak naprawdę nie wynosimy 7 podstawowych emocji, jakie są w człowieku, a mamy ich trochę więcej. Nie jesteśmy w stanie ich definiować i coraz gorzej nam idzie z definiowaniem, jakie emocje nami targają, a sztuczna inteligencja już jest w stanie to określić, nas wesprzeć, uświadomić, no to znowu już jest lepsza w tej materii od nas. Więc jak my chcemy jakby utrzymać bycie lepszym pierwszym, kiedy my jesteśmy już ograniczeni? Każda rzecz, która będzie wykonywana przez nią lepiej od nas, kończy naszą egzystencję w tej tematyce. Okej, a w sumie zaprzęgamy ją do pracy nad bardzo wieloma różnymi rzeczami i w każdej z nich nas przewyższa, aż w końcu myślę, że to jest taki scenariusz, że właśnie połączenie tego wszystkiego to będzie dla nas nie wiadomo jaki w sumie scenariusz, no bo czy sztuczna inteligencja potraktuje nas jako, nie wiem, zwierzęta, czy jako... Jeżeli, prosty przykład. Tak jak my traktujemy zwierzęta zagrodowe, tak? Myślisz, że będziemy czymś takim, czy będziemy partnerem? To, A kto będzie rządził, a jak możemy im wyłączyć serwery? Bodajże w teorii, nie? Andrzej Dragan powiedział kiedyś, że jak budujemy autostrady i znajdziemy mrowisko na jej drodze, to
co, omijamy to mrowisko i robimy nową ścieżkę? Czy... Zależy gdzie, nie? Bo podobno są jeszcze miejsca typu Islandia, gdzie potrafią, wierząc w to, że w jakiejś skale mieszkają wróżki, ominąć na przykład to miejsce i szanują bardzo mocno przyrodę, ale tak, w większości przypadków można powiedzieć, że jesteśmy walcem. Zgubiłem pytanie. Mówiłeś o tym, że jak sztuczna inteligencja złapie, jak będzie nas traktować? Czy my będziemy jej partnerami, czy my będziemy bardziej właśnie, znaczy, no mówię, nie wiem, żyjątkiem, który żyje? Na pewno ktoś będzie musiał utrzymywać infrastrukturę, Właśnie, pomagać. Możemy iść w kierunku Matrixa. Nie wiem, autentycznie jakby nie chcę snuć czarnych scenariuszy, ale jeżeli spojrzymy właśnie na fakt, kiedy myśleliśmy o sztucznej inteligencji, czyli ileś lat temu i mówiło się, że tak, sztucznej inteligencji nie można puścić do internetu. Co zrobił ChatGPT? Już wsadził mówiło się, że nie można dać sztucznej inteligencji nauczyć się psychologii ludzkiej. To wy to robicie. To jest jedno, ale zanim my to zaczęliśmy robić, no to przykładowy kciuk w górę i w dół po udzielonej odpowiedzi przez ChatGPT jest efektem uczenia jej manipulowania nami, bo to nie jest, czy żeś dobrze odpowiedział, tylko czy ta treść do mnie trafia, czy ja jestem zadowolony. Więc my uczymy, więc wszystko, co było mówione, że nie wolno robić, teoretycznie, my to robimy. I ja nie twierdzę, że moje myślenie jest słuszne, bo moja wyobraźnia jest ograniczona i ktoś pewnością ma większą i nie chce przyjmować założenia słów, że czegoś nie będzie, że nigdy się nie stanie, wręcz przeciwnie. Ale masz czarne chmury. Mam czarne chmury, dlatego że po prostu jeżeli spojrzeć na historię ludzkości, no to my idziemy w jednym kierunku, zagłady w mojej ocenie po prostu. Okay. I jeżeli, nie wiem, mamy potrzebę wycinania lasów, Amazonki, czegokolwiek, no to ja nie mogę uznać tego jako coś pozytywnego. No więc jeżeli my po prostu mamy to w naturze, że my sobie robimy krzywdę, no to i mówię, no tworzymy twór, który ma być na równi z nami, a w pewnym momencie nas będzie przewyższać, no bo nikomu nie ujmując, jeżeli ktoś ma IQ 100 i będzie walczyć ze sztuczną inteligencją, skończyliśmy rozmowę, tak? Wiadomo, że właśnie sztuczna inteligencja już tą osobę, więc już jest lepsza, więc no nie chcę snuć teraz zamysłów, że ona się zbuntuje, nie wiem, powstanie Terminator. Z drugiej strony mogę powiedzieć, ale dlaczego ma nie powstać Terminator? Po prostu. My jesteśmy trochę takim Terminatorem dla Ziemi, nie? Dokładnie tak, my jesteśmy Terminatorem. No, wiedząc, że są jakieś problemy, my się nie zatrzymujemy, tylko dalej w tym egzystujemy, buntujemy się, widać to w różnych po prostu sektorach. No i jakby w mojej ocenie powstanie właśnie AGI będzie kopiowalny, no bo to jest to software, no jakby później będzie superinteligencja, no bo to jest jeszcze kolejna kwestia, co dalej po prostu. My jeszcze nie wiemy do końca, co będzie dalej, no to, że zatrzymamy się po prostu na tym AGI-u, no jest jakby wiele możliwości. Jeżeli jesteśmy w sytuacji takiej, że sztuczna inteligencja jest w stanie sama nauczyć się gry w szachy, to dlaczego ona ma nie opracować jakby sama swojego rozwoju? Po prostu, co jest dla niej lepsze. Algorytmy ewolucyjne dzisiaj działają? Nie wiem, no przesył prądu, mamy oddział geriatryczny, czy warto utrzymywać oddział geriatryczny, który jest po prostu skazany i tak już na wymarcie. Sorry, że to mówię, no ale taka jest prawda. No to jest czysta matematyka i kalkulowanie przesyłu prądu, energii. Dobra, cofnijmy się trochę w przeszłość, jak już byliśmy w przyszłości. Założenie Amperlife 2020 rok, czy ten projekt, on jest martwy? Jest martwy totalnie. Jest martwy totalnie. Tak, no. Dobra. Mówiłeś, że nie ty zaczynałeś ten projekt. Kto go zaczął? Kto nad nim pracował? Jak w ogóle wyglądało na samym początku struktura tego projektu? Mówisz, że było tam więcej ludzi. Jakbyś mógł mniej więcej to zarysować? Zaczął to człowiek, z którym miałem przyjemność kiedyś po prostu współpracować i jego marzeniem było zbudowanie małego, śmiesznego samochodu elektrycznego i po prostu sam zebrał ludzi. Pospotykał się, poszukał, zebrał zespół, miał właśnie zespół, nie wiem, projektanta samochodowego, miał osobę od elektryki i jeszcze parę osób na pokładzie, nawet już nie pamiętam, no bo to było jednak parę lat temu, czy tam był programista i tak dalej.
Więc był to po prostu dosłownie właśnie taki startup mały, który projektuje coś. I to było tworzenie jego wizji i jakieś spełnienie marzenia i hobby. No po prostu go to interesowało. A jak się finansuje na takim etapie taki startup? No bo kieszeni. Ci ludzie właśnie, każdy z nich, kto był zatrudniony, zarabiał? Nie. Dobra. Znaczy nie wnikam to, jak było to wtedy. Możliwe, że nawet było tak, że niektórzy zarabiali. Nawet było, tak. To już mogę powiedzieć, chyba tam było. Moje założenie jest takie, ja się tym kieruję, że jeżeli ktoś chce tworzyć projekt, wierzy w niego i jeszcze bardziej by chciał później mieć udziały, to ostatnią rzeczą, jaką zrobię, będę mu płacić. Za to, że jest w tym projekcie. I nie uznaję takich osób autentycznie. Dla mnie to jest nieszczere, że róbmy projekt, ale od razu chcę mieć z tego mamonę. Jeżeli tak jest, jesteś świadomy tego, że nigdy nie będziesz założycielem tego projektu. Po prostu. Okej. Tylko pytanie, gdzie jest w takim razie ten moment, w którym zaczyna się sprowadzać ludzi, którym trzeba będzie zapłacić, ale rozumiem, że oddzielasz to, że masz najpierw funderów. Jak robiliśmy Amper Life'a już, to autentycznie ludzie dołączali do niego, wierząc po prostu w ideę tego projektu. Dołącza, nie wiem, człowiek, który jest od kontentu, dołącza człowiek, który będzie projektował właśnie ładowarkę. Są to ludzie, którzy po prostu wierzą w ten projekt i mówią, jest to fajny pomysł i nawet po prostu się co pobawmy. To powinna być zabawa w mojej ocenie. To nie powinno być coś takiego, że to jest po prostu taka praca, no bo praca potrafi prowadzić do wypalania zawodowego, no jeżeli nie robimy tego, co kochamy. Ja właśnie robiąc projekty, robię to, co kocham, bo w nie wierzę i wierzę w to, że właśnie ludzie, którzy na początku dołączają i w tym siedzą, również robią to, co kochają, albo co ich po prostu kręci, więc pieniądze nie powinny być w moim mniemaniu wyznacznikiem. Ja nigdy się nie kieruję pieniędzmi. I za każdym razem, kiedy, nie wiem, ktoś ze mną rozmawiał, nawet na rozmowach rekrutacyjnych, to mówiłem, że pieniądze to nie jest to, na co ja stawiam. Mnie ciekawi po prostu sam sobie projekt. Jeżeli masz coś, co jest dla mnie wartościowe i mnie kręci, ja w to uwierzę, to jest dla mnie dużo więcej fanu i wiedzy, niż po prostu dostać te 1000 czy 2000 złotych więcej. No dobra, tylko specjaliści, którzy są dobrzy, będą kosztować, jeżeli nie, to muszą z czegoś żyć, więc muszą mieć też inną pracę. Czy to jest tak, że na samym początku... Robisz po godzinach. Ten projekt robi się po godzinach? Oczywiście. Po godzinach poświęca swój czas i to jeszcze była doba pandemii. To było śmieszne, bo ja nie chcę skłamać, ale chyba cały zespół spotkał się na żywo dopiero po roku. Wszystko było zrobione na kamerze. Więc to był też dowód, że można zrobić coś online'owo, a nawet właśnie pokazując, że nie ma granic, czyli że nie musimy być właśnie w jednym mieście, tylko możemy być w różnych miastach czy w różnych krajach. No jakby świat jest otwarty i daje wiele możliwości i tak ten projekt był robiony tak naprawdę do samego końca, bo on nigdy nie został sfinansowany z pieniędzy, czy to inwestora, czy nie wzięliśmy żadnej dotacji. Po prostu inwestowaliśmy własne środki w to. I jakiś sukces na pewno nam się udało osiągnąć, bo po prostu o nas powiedziano. Wylała się oczywiście też masa hejtu, no ale to naprawdę było po prostu robione z wiary i nawet jeżeli... nie wiem, tworzyliśmy modułową ładowarkę do samochodów elektrycznych i miało to polegać na tym, że komponenty w niej można było dostosowywać do różnych pojazdów, czyli nie mieliśmy w środku jednej płyty, która była po prostu zlutowana, nie dało się nic z nią zrobić, tylko można było wymieniać w niej części. I spotykamy się z głównymi dostawcami tych komponentów, no bo nie liczę, że tam mamy Chińczyków, którzy robią, no to mamy parę firm rzeczywiście, które robią bardzo dobre komponenty i każda firma mówi, macie zajebisty pomysł i mówią jeszcze, konkurencja tego nie robi, bo właśnie wszyscy idą na łatwiznę, lutują, robią jedną wielką płytę, pali się to wszystko i po ładowarce. W tamtym okresie oczywiście. A tu mamy to przekonanie, że to jest rzeczywiście coś, co jest nowe na rynku, nie ma tego, no ale właśnie jest ten moment, że zaczynasz mówić swoją wizję, że właśnie, nie wiem, chcesz ten świat zdecentralizować energetycznie, usamodzielnić nas po prostu, no. Jak straszna była też wtedy sytuacja, że wybuchła wojna na Ukrainie, to był dla mnie największy dowód, że kiedy dochodzi do wojny,
Co atakujesz? Atakujesz elektrownię, żeby odciąć państwo od prądu. Jeżeli mamy elektrownie rozproszone, no bo jesteśmy właśnie zdecentralizowani, mamy małe takie planty, które wytwarzają tę energię, nie pozbawisz kraju prądu. To jest po prostu mega zajebisty według mnie pomysł. I dlaczego czegoś takiego nie można zrobić? Czy to jest drogie, zaraz będzie, nie do końca się z tym zgodzę. To jest bardziej w tym momencie walka i to jest jakby najbardziej popieprzone. Musisz mieć jaja, by pójść na wojnę typu właśnie z koncernami energetycznymi, z rządem, który jest, nie wiem, prowęglowy. No to jest to, czego z pewnością mi zabrakło, a posiadała Elon. Jeżeli miałbym powiedzieć, to jakby porównać właśnie, że on, mając też te swoje środki, mając tą renomę, może po prostu powiedzieć na scenie go fuck yourself i ja to zrobię, bo w to wierzę, a kiedy ty jesteś po prostu ambitny, no ale jednak twój portfel nie jest tak gruby jak jego, no to do jakiegoś czasu możesz walczyć z wiatrakami, a później przychodzi ten moment, że... No właśnie, on zaczął pracować nad, w sensie, to nie było tak, że on założył Teslę, tylko do niej wchodził powoli właśnie, to on miał już 200 baniek na koncie. Więc dokładnie, no ale to jest człowiek, który wierzył w swoje projekty do końca, ładując swoje pieniądze, zapożyczając się i stawiając wszystko na jedną szalę, jeżeli nie mówię tego powiedzenia źle, więc to jest, można powiedzieć, wariat, można powiedzieć oszołom. To jest człowiek, który wierzy w to, co robi. Czy robi to dobrze, czy źle? W znaczeniu, jakie jest za tym przesłanie, nie mnie to już oceniać, no ale... Tak, niektóre rzeczy są zabawne. Niektóre rzeczy są zabawne, no ale nadal sprywatyzował jakby sektor kosmiczny. Tak. Nagle widzimy, że pewne osoby inne też zaczynają to robić. No, widać, że jest tym autorytetem w działaniu. Przecież nawet jak zainwestował w Teslę, to cały fenomen tego to nie polega na to, że Tesla wymyśliła pierwsza jako samochód elektryczny, tylko Tesla pokazała, że da się to robić, mogą być tylko elektryki. I nagle rozjebał sektor samochodów elektrycznych. Bitcoin to samo, wystrzelił tak kurs w pewnym momencie, bo on po prostu zrobił jeden ruch i tyle, więc... No ale tam też musiał być odpowiedni moment technologiczny, żeby Bitcoin powstał, z tego co wiem, bo plus do tego musiał być Satoshi Nakamoto, który to wymyślił, bo... Oczywiście mamy jakby całą sekwencję następstw, tylko nadal, jeżeli spojrzymy na założenia kursu Bitcoina, jakie były zanim on zrobił ten ruch, to nikt nie spodziewał się, że będzie taki kurs w tym momencie. I to pokazuje właśnie zmianę w jednym momencie. No i to jest ten sam case, jak właśnie Zalando wprowadza darmowe dostawy. Rozpierdala ci się wszystko. I to jest coś, co jest po prostu dla mnie mega zajebiste. Mnie to kręci. Chciałbym mieć kiedyś taką pozycję i nie mam tu na myśli, żeby robić takie szacher-macher jak on, tylko że autentycznie po prostu mogę przejść do przodu, nie zważając na to, kto mi nabruździ, ale to jeszcze nie jest ten moment na pewno. Dobra, jakie wy wyznaczyliście sobie kroki milowe w tym biznesie Amperlife i do którego udało się dojść? Jakbyśmy tak, z lotu ptaka, jaka to była historia, jaki to był pomysł? To tak jak powiedziałem, to była taka swego rodzaju ośmiornica celowo zrobiona, że tam było ileś projektów, które miały się kończyć, czy osiągnąć właśnie sukces w różnych okresach, żeby utwierdzać wiarygodność naszego projektu. To znaczy, że właśnie jak wszyscy się jarali tym samochodem, to samochód był ostatnim projektem. Wypali, nie wypali, zobaczymy. Ale na początku miały być ładowarki do samochodów elektrycznych i stworzenie aplikacji, która by umożliwiła właśnie dzielenie się swoimi ładowarkami i zarabiania na tym. I to miało wyglądać tak, że osiągamy jeden krok milowy, typu tworzymy ten produkt i uwiarygadniamy się, że to nie jest tak, że my tylko mówimy głośno i niczego nie wypuszczamy od siebie, tylko właśnie oto jest aplikacja, ciach jest, oto jest ładowarka, ciach jest, idziemy dalej, możemy zbierać właśnie finansowanie. To, gdzie my doszliśmy, to zbudowaliśmy właśnie nasz prototyp modułowej ładowarki, wallboxa, który żeśmy zresztą zaprezentowali na evencie, tam bodajże chyba na Impakcie. No i też pracowaliśmy nad aplikacją właśnie, którą już mieliśmy, czyli właśnie, żeby te ładowarki
udostępniać, móc stworzyć wolny rynek, gdzie ty będziesz mógł sobie, nie wiem, zaproponować, że za załadowanie samochodu bierzesz tyle. Druga osoba ci mówi, że nie da ci tyle. Albo to akceptujesz, albo nie, blokujesz, proste, koniec. Tylko jeszcze musi być ogólnie łatwo dostępna, a nie, że tam szukasz tych miejsc. No również chcieliśmy stworzyć coś takiego, że restauracje mogły się właśnie promować w naszej aplikacji, że tutaj naładujesz samochód, czyli nie wiem, chcesz ustawić spotkanie biznesowe, z kimś porozmawiać, wiesz w którym miejscu naładujesz swój pojazd, rezerwujesz, wszystko elegancko stworzone. No i doszliśmy jakby do tych dwóch momentów, czyli mieliśmy właśnie nasz już prototyp Wallboxa, mieliśmy już naszą prawie skończoną aplikację, no ale mówiąc wprost, no ja jestem osobą, która zawaliła, bo pewnych rzeczy nie utrzymała emocjonalnie i ja nie mam problemu do tego się przyznać, plus po prostu sytuacja, która była, że nawet jak wybuchła wojna na Ukrainie, no to mieliśmy problem, żeby jakieś komponenty dostać, bo były blokady, brakowało czegoś. No i wszystko się tak złożyło, że ja osobiście emocjonalnie tego nie wytrzymałem i pękłem, gdzie to też jest krokiem następstw właśnie jest Innowo, które powstało, że gdybym może miał wtedy coś takiego, to narzędzie, byłoby mi łatwiej przetrwać pewne sytuacje, które mną po prostu targały. No i to jest właśnie to jest ten takie następstwa, że moich błędów, moich problemów, czegoś, co ja zawaliłem i mam do siebie duży żal, to kaca moralnego. Ja zawsze mam jakiegoś kaca moralnego, po prostu to próbuję znaleźć na przyszłość rozwiązanie, które doprowadzi do tego, że nie będę miał znowu moralniaka. Dlatego właśnie przez to, że zawaliłem tamten projekt, wiem, gdzie to zrobiłem i czego mi zabrakło, no to stąd też jest to Innowo, że stwierdziłem, no gdyby znalazł się autentycznie ktoś, kto by uwierzył znowu w Amperlife, a wiem, że mógłbym ten projekt postawić, bo po prostu nawet jak słucham nadal ludzi, którzy mają jakieś pomysły, nie wiem, jesteś gdzieś, podsłuchasz, czy chcesz czego nie, spotkania jakiegoś biznesowego, gdzie ktoś dopiero zaczyna mówić o modułowych ładowarkach, to masz takie spoko, no ja byłem tam parę lat temu, więc wiem, że jeszcze można by było to postawić, no ale jakby to jest moja przeszłość, nie staram się tego reaktywować. W pewnym momencie właśnie dostrzegłem zamysł na to Innowo VR, na jego możliwości i stwierdziłem, to jest nowy rozdział w moim życiu, nowy projekt i patrząc na to, ile zrobiliśmy w przeciągu niespełna roku, gdzie można przyjąć, że założenie jest właśnie, że zaczęliśmy robić w styczniu. Ja zacząłem się z ludźmi spotykać jeszcze w grudniu, no ale na początku roku ruszyliśmy z kopyta i teraz już jesteśmy na etapie, że my ten projekt zaczynamy już sprzedawać do klientów. Od razu uprzedzę, jeszcze nie mamy żadnej umowy. Teraz to jest ten moment, który chcemy właśnie zacząć sprzedawać, ale założenie mamy takie, że do końca roku chcemy na tym już zarobić 100 koła. No to uważam, że to jest całkiem ambitny pomysł i plan, gdzie na dodatek, od razu też mówię, nie zamierzam brać żadnych pieniędzy inwestorskich, tylko buduję to w założeniu refinansowania się. Czyli będziecie bootstrapować. Dokładnie tak. Nie chcę brać. Dlaczego? Chyba, żeby zachować kontrolę nad projektem. Chcę być samodzielny. Nie chcę mieć jakby narzuconych jakichś wytycznych. Dlatego, że jeżeli jestem w stanie stworzyć projekt, który jest w stanie sam się refinansować, to po co mi autentycznie inwestor? No mogę dostać duży zastrzyk pieniędzy, żeby wprowadzić jakąś super technologię, rozwiązanie, coś kupić i tak dalej. No spoko. I to znowu jest przemyślenie, czy ja tego potrzebuję już, czy jest to mi niezbędne, czy rzeczywiście jestem w stanie tak zrobić ten produkt, żeby on zaczął zarabiać i te pieniądze znowu refinansować, żeby mieć właśnie pełen pakiet kontroli i jakby nie być zmuszonym nagle do tego, że nie wiem, zostanę wykopany. Jest to oczywiście kwestia, ile udziałów sprzedam, ale wiadomo jest, że jak jesteś spółką, która jest w bardzo wczesnym stadium, to masz małe przebicie i pole negocjacji. Zwłaszcza z polskimi funduszami. Którymi ja nie chcę nawet za bardzo mieć do czynienia, bo wychodzę z założenia, po co mam brać pieniądze polskie, jeżeli mogę wziąć pieniądze amerykańskie, arabskie, dolary. Jakby to jest po prostu moje założenie. No jeżeli mam produkt, który rzeczywiście jest zajebisty, wierzę, że nie chcę mówić, że jest zajebisty, jest dobry, no będzie, że się przechwalam, ale widzę jego potencjał, to nie tworzę go w zamyśle
produktu lokalnego, tylko od razu globalnego. Strategia InnovoVR od początku jest budowana w zamyśle strategii globalnej, więc jeżeli ja mam mój produkt sprzedać, czy to we Francji, czy to w Stanach, czy w Japonii, to dlaczego ja mam nie dostać pieniędzy również stamtąd? No bo to musi być w takim razie atrakcyjne. Więc jeżeli ja kiedyś miałem spotkanie, jak miałem Amperlife'a z funduszem i jest rozmowa o tym właśnie, jak jest Amperlife budowany, ośmiornica, wszystko, całe kamienie milowe i oni mi mówią, że oni mi dadzą 1 000 000 złotych za udziały i oni chcą mieć udziały w samochodzie, to ja autentycznie miałem wtedy takie coś, że mówię, my się chyba kojarzymy. Koleś do mnie tak robi wielkie oczy i mówię, czy wy macie bazę danych ludzi, z którymi rozmawialiście? No mamy. Niech wpisz moje imię i nazwisko. Wpisuję, no i okazuje się, że rozmawialiśmy kiedyś przy innym projekcie, że ja też ich pogoniłem, bo to było to same podejście. Damy ci mało kasy, nie szanujemy cię, wydymamy cię i jakby... Że fundusz zaproponował, że ile udziału weźmie? No chyba około z 50% za bańkę, no bo ten... No i to jest takie... To jest pokazanie, jak w ogóle traktujecie mnie, traktujecie moich kolegów, z którymi to robimy wizję. Robienie takiej inwestycji z takim procentem na takim poziomie biznesu jest trochę zabijaniem tego biznesu. To jest zabijanie człowieka po prostu i dla mnie to jest takie udowodnienie, że znowu pewnie wyleje się jakaś fala, myślę, hejtu, no ale u nas bardziej jest nastawione na budowanie inwestowanie w biznesy, które szybko się sprzedadzą, niż na wizję. Ja pamiętam, i to wracając do Amperlife'a, była taka sytuacja, jak rozmawiałem z pewną kobietą ze Stanów właśnie, która miała nas wspomagać w poszukiwaniu inwestora. No bo badałem rynek, Amperlife też miał zapędy, żeby już otwierać spółkę nawet w Stanach, właśnie pod względem pozyskiwania jakiegoś tam finansowania. I to była bardzo długa rozmowa, gdzie pani się mnie pytała, ile ja w pieniędzy zainwestowałem, ile zamierzam zainwestować dalej. Ja mówię, ani $1 więcej. Kończymy to. Jakby... I ona, no dobrze, ale jaka będzie wartość spółki? Ja mówię, mamy stworzyć samochód, sama go wyceń. No to jest projekt, który wierzymy w wizję tak naprawdę. Jeżeli rzeczywiście albo zrobimy coś dobrego dla świata i to będzie strzał, albo no nie wypali, no bo to jest mega, mega duże ryzyko. Kurwiła się, rzuciła słuchawką, koniec rozmowy, że jakby jestem niewiarygodny. Po czym dzwoni do mnie pół godziny później i mówi, sorry, przemyślałem to wszystko, masz rację, my nie sprzedajemy tutaj kasy, sprzedajemy wizję, że ty chcesz zrobić coś dobrego dla świata. I to jest to, czego mi chyba brakuje tak naprawdę finalnie w Polsce. Że kiedy masz wizję i chcesz po prostu zrobić coś dobrego dla świata, naprawdę, jak ci zadadzą to pytanie, ile na tym zarobisz, powiesz, nie wiem. Jakby nawet nie idę tą kategorią, no ale no, możesz na tym zarobić. Jesteś do odstrzału, nie? No bo my nie wierzymy w wizję, lepiej jest zainwestować właśnie w coś, co za 3 lata się już sprzedamy to dalej i zobaczymy, co będzie z tym wszystkim. Więc dlatego jestem taki sceptyczny, by brać pieniądze od funduszy na pewno na wczesnym etapie, żeby po prostu mieć już to poczucie, że nie stracę tej kontroli. Wolę wypuścić akcje niż brać. No, rozmawialiśmy tutaj właśnie, przypomina mi się rozmowa z Przemkiem, który mówił o tym, że właśnie zagraniczne fundusze patrzą bardziej na wizję w ogóle całego projektu i w ogóle nas jako Polaków traktują jako takich ludzi, którzy mają, bo wy macie takie malutkie wizje, wy tam sobie myślicie o jakichś małych projektach, a powinniście patrzeć szerzej, ale mam wrażenie, że my jesteśmy wychowani trochę przez właśnie to nasze środowisko, czy inwestorskie, czy właśnie polskie, że właśnie my powinniśmy tak myśleć, bo jesteśmy myślę, trochę że my stłamszeni jesteśmy po prostu tym. nie gotowi na to, nasza historia, komuna, wszystko, jesteśmy jakby ten okres czasu, nie wiem, czy to jest poprawnie politycznie powiedziane, nie politycznie, tylko politynistycznie powiedziane. Pleonazm to jest tak. Że się wymądrzy. Jest za krótki. No, mamy coś takiego jak nawyki, książka Atomowe nawyki, która nas uczy, że wszystko potrzebujemy czasu, żeby wypracować sobie jakiś nawyk, żeby oczyścić się tak z organizmem. Wypijemy alkohol, jesteśmy chorzy, potrzebujemy czasu, żeby dojść do siebie, żeby się narodzić na nowo. I to samo mamy z tym. Ja uważam, że my jeszcze mentalnie jesteśmy za wcześnie w tym miejscu. I jest mi trudno powiedzieć, czy to się zmieni. Okej. Dobra. Ja się trochę z tym zgadzam. Chociaż mamy w Polsce też
duży biznes, nie? Mamy nie twierdzę, że nie mamy. Mówię znowu, żeby nie było, że... To jest trochę generalizowanie. Jest to generalizowanie, tylko gdybym nie generalizował, to po prostu powiem, mamy duży biznes i mamy mały biznes, jest ciężko się wybić. Dla mnie osobiście jest to, może to jest mój błąd, strata czasu, że właśnie się tak nie wywodzę nad wszystkim, ale autentycznie ja nie lubię tracić czasu i to z pewnością też jest jakiś problem we współpracy ze mną, że ja zawsze mówię skrótami, działam szybko, oczekuję tego, że ludzie wiedzą, co do nich mówię, a jeżeli nie wiedzą, to dopytają. Jeżeli ktoś ze mną rozmawia i nie pyta, no to wychodzę z założenia, że wszystko jest dla siebie jasne, a później nagle się okazuje, że coś źle robi. Ja mam w naturze coś takiego, że jeżeli mój przekaz do mnie jest niezrozumiały, to ja mam zasady dopytać się. A jeżeli nie dopytuję się, to znaczy, że kumam, jaka to jest wizja, więc ja jako osoba, która właśnie, nie wiem, lubi żyć aktywnie, nie chcę tracić czasu teraz, żeby właśnie tak rozbijać wszystko na czynniki pierwsze, no bo co mi to w życiu finalnie da? No to zabrzmie mądrzej, fajnie, ale wolę w ten czas poświęcić autentycznie na przeczytanie kilku stron, więcej jakiejś książki, czy usiąść do YouTube'a i pooglądać po prostu jakieś filmy, które dadzą mi nową wiedzę, czy nawet na TikToku, bo uważam, że jak TikTok jest zesrany, to jak dobrze nim prosperujesz i go obsługujesz, naprawdę tam jest tyle fajnych, ciekawych filmików, które dadzą ci potężną dawkę, zajawkę czegoś, że to jest coś dla mnie dużo bardziej cenniejszego. Okej. Dobra, patrząc z perspektywy na tą strategię w Amperlife, czy ona się zmieniała w czasie i pod wpływem jakich czynników? Co z perspektywy możesz określić, że było na tym rynku motoryzacyjnym, czego się nie spodziewałeś? Jak byś to skomentował? Ściany. Chyba bym po prostu powiedział. Tego się nie spodziewałem. Jakby perspektywa rozwoju Amperlife'a z pewnością była pivotowana non-stop. To nie było tak, że wymyśliliśmy coś, była utrzymywana tylko jedna wersja. To byłaby nawet po prostu głupota totalna. Wręcz przeciwnie. To było właśnie myślenie przyszłościowe, gdzie coś dla kogoś wydawało się nierealne, no bo jeżeli mamy sytuację, w której samochody wodorowe są tankowane w sposób normalny, czyli podłączenie rury i leci wodór, my mówimy o tym, żeby stworzyć zautomatyzowane stacje tankowania, my tworzymy projekt, jak to będzie wszystko wyglądać i dlaczego. No i masz takie właśnie myślenie 10 kroków do przodu, tylko dlatego, że w momencie, kiedy to by wychodziło, to teoretycznie to powinno być normalnością dla człowieka, który jest 10 kroków wstecz, czyli tu i teraz. Dla niego jest to niezrozumiałe, albo za drogie, albo po prostu nie widzi tego, więc tutaj brak autentycznie środków finansowych, które mogłyby zrobić taki ruch właśnie, że mam 200 baniek i proszę, oto jest. Nie dał tych możliwości. I pozyskiwanie na wczesnym etapie, bo to znowu było właśnie to, że teraz można powiedzieć, to trzeba było iść po pieniądze do funduszu właśnie, zdobyć te środki i tak dalej i rozwinąć. No znowu jesteśmy z tej sytuacji, że mamy grupkę ludzi, którzy chcą zrobić coś, zawojować światem, no ale nie mają nic oprócz tego, że mówią głośno o projektach, które chcą stworzyć. No to dlatego właśnie robisz te baby steps i robisz tą strategię. Ładujemy prywatne pieniądze, nie jakby w to, że właśnie, nie wiem, zbudujemy ten prototyp, opracujemy go, mamy jakieś tam własne R&D, pracujemy w tym wszystkim. No i dopiero wtedy pokażemy, że jesteśmy coś wartościowi, jesteśmy słowni, a nie gołosłowni i wtedy mam jaja po to, żeby iść właśnie do funduszu zagranicznego i powiedzieć, dobra, zobaczcie, zbudowaliśmy to, udowodniliśmy, ludzie nawet może to już kupują, gadajmy o tych większych projektach, macie to taką wiarygodność, a jeżeli ja pójdę i powiem, chcę zbudować samochód, a nie mam nic, no to sam określam to jako po prostu takie od czapy podejście. Czyli mimo tego, że to była duża wizja, to i tak kombinowaliście jednak w małej skali, na małych krokach po to, żeby udowadniać po kolei, że potraficie to robić i z jednej strony one mogłyby finansować pewnie ten biznes, ale z drugiej strony mogłyby udowadniać to, że możecie zdobyć większą kasę i jak najbardziej, jeżeli spojrzymy, że tak, zaprojektowaliśmy własną ładowarkę i żeśmy ją zbudowali, więc mamy jeden projekt, prawie skończyliśmy naszą aplikację, mieliśmy drugi projekt.
zaczęliśmy projektować, jak miałaby wyglądać zautomatyzowana stacja ładowania wodoru. Nawet pewnie na YouTubie nadal jest ten filmik pokazujący. Zaczęliśmy już nawet projektować, jak miałby być zbudowany samochód. Autentycznie. Wykorzystanie komponentów, butle z wodorem, silniki, wygląd tego. No, tam naprawdę zostało wrzucona masa godzin pracy, nie wydając złotówki na pensję. To jest niesamowite. No, czyli ludzie byli zajarani tym. Jak najbardziej. No, po prostu wierzyli w to. Więc można robić wielkie rzeczy, w cudzysłowie, no bo ja uważam jednak osobiście po prostu, jeżeli ktoś by do mnie przyszedł i powiedział, patrz, zaprojektowałem samochód, który by wyglądał tak by miałby działać, ja to już uznaję za coś wielkiego. Autentycznie po prostu szanuję taką osobę, bo to jest fajna zajawka, czy ci to finalnie wyjdzie, czy nie. No spoko. To jest tak jak, nie wiem, nauczenie się malarstwa. Możesz w ogóle nie mieć do tego talentu, no ale poświęcaj swój czas, uczysz się, robisz to i to jest dla mnie dużo bardziej właśnie do szanowania niż w sytuacji, gdzie ludzie tego nie mają. Nie wiem, podkradną pomysł, zabiorą, zainspirują się kimś, ale finalnie zainspirowanie się, a nie wsadzenie swojej kreacji to jest nadal trochę takie zabranie czyjegoś pomysłu. Miałem jakiegoś skillsa, że go potrafiłem bardziej sprzedać, ale to jest biznes. Biznes nie jest przyjemny, dla mnie to nie jest fair play po prostu i tyle. No w tym Amperlife'ie mówię, zabrakło po prostu tak naprawdę finalnie środków na to, żeby to pchnąć do przodu. A w momencie, kiedy ja po prostu zaczynałem już twarzą to reprezentować, bo zrobiło się o nas głośno, a nie mieliśmy tego nawet w planach autentycznie. A w pewnym momencie no po prostu na różnych mediach można było to znaleźć. Ja nie byłem gotowy na taką falę hejtu, nie spodziewałem się tego. Powstał nawet jakiś artykuł sponsorowany, który mnie ośmieszał, gdzie nawet przez chwilę miałem taką myśl, żeby pozwać tą stronę o to, no ale z drugiej strony wyszedłem z założenia, że właśnie to tylko nada rozpędu temu wszystkiemu, że ulegnę temu hejtowi. Ja nie byłem na to gotowy. Efekt Streisand może się włączyć, czy jak on się tam nazywa. Nie byłem na to gotowy i nie mając ułożonej głowy, właśnie oceny emocjonalnej, rozpierdolone życie prywatne, po prostu musiałem się w pewnym momencie już poddałem się, zawaliłem i z pewnością myślę, że to jest moja największa życiowa porażka, bo czy to jak robiłem, nie wiem, nawet wcześniej projekt HProxa, czyli zachowanie anonimowości sieci, która też była zajebistym produktem, też był to projekt robiony od razu w myśli globalnej i nawet miał już globalnych klientów, to tak nie wierzyłem w jego ideę, jak wierzyłem w ideę po prostu Amperlife'a. Czy to jest tak, że jakby ktoś dzisiaj miał pomysł, że dobra, chciałbym ciągnąć tego typu biznes, to ty z chęcią przekazałbyś to wszystko i powiedziałbyś, dobra, to my byliśmy na takim etapie, że jeżeli był prototyp tej ładowarki, wiesz, oddać mu to wszystko, ciągnij to. Jeżeli miałbym to przekonanie, że ten człowiek rozwinie to dalej, a nie właśnie mam kasę, czuję, że mądrze mówisz, daj mi to i tak dalej. Nie wiem. Wolałbym dać to komuś, kto naprawdę ma po prostu czuje to, niż po prostu ma kasę, żeby to zrealizować i to dalej zastopować. Bo ale nie miałbyś z tym problemu, żeby to dalej przekazać. Jeżeli ktoś by w to wierzył i czułbyś, że tak, fajnie. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby wspierać u ludzi właśnie rozwój, innowacyjność, kreatywność. I jeżeli ktoś mnie do czegoś przekona, jestem jak najbardziej pro, żeby pomóc, ale jest nie dość często trudno przekonać właśnie do siebie. Ja jestem niestety bardzo oceniający i nie robię tego w złej wierze. Jest to uwarunkowane po prostu pewnymi moją osobowością, gdzie ja bardzo wszystko analizuję. Jeżeli przyjdziesz do mnie z pomysłem i jesteś bardzo zajarany, ja ci bez emocji powiem po prostu, no to jest do dupy i powiem dlaczego, no bo to się tu nie spina, to się tu nie spina i tak dalej. No i ktoś to odbiera, że jestem hamem i bo jakby nie szanuję czegoś pomysłu, ja po prostu myślę realistycznie i oczekuję tego, że jeżeli rzeczywiście jesteś wizjonerem, to ty
masz wszystko dokładnie przemyślane. Ty właśnie angażujesz swój czas, rozważasz, jak do tego wszystkiego podejść. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że jest co-founderem jakiegoś startupu, ma zajebisty pomysł, ale nie ma na to środków w ogóle i ja z nim rozmawiając mówię, a myślałeś o dotacjach unijnych, a on w ogóle mówi, nie, no nawet do tego nie usiadłem, no to już jest w tym momencie takie, no dobra stary, nie do końca chce mi się z tobą dalej rozmawiać, no bo wykładasz już naprawdę pierdołatości, bo jeżeli przyjdziesz do mnie i mówisz, że właśnie wszystkie ścieżki, jakie mi przyszły do głowy, nie wiem, obmyśliłem, nie mogę znaleźć finansowania, fundusze, nie wiem, angelowie, dotacje unijne i tak dalej, ja mówię, okej, pogadajmy, bo widać, że ty żeś to dokładnie przemyślał, no ale jeżeli jest sytuacja właśnie, że ty tak naprawdę no, jesteś podjarany tym, bo masz spółkę, jesteś prezesem i jakby ludzie dla ciebie ciułają, a ty nawet za bardzo się w to nie angażujesz, no to nie, no. Okej. Czyli to zaangażowanie to jest dla ciebie to jest takie bardzo kluczowe. Tak, no bo jeżeli ja idę do lekarza nawet, to ja chcę iść do takiego lekarza, który naprawdę jest z powołania lekarzem i wierzy w to i nie wiem, mam jakieś dolegliwości, boli mnie głowa, to on sprawdzi moją nogę, no bo nagle jest tak, że może ta przyczyna jest właśnie tutaj, bo ma tą wiedzę, żyje tym, jara go to. A jeżeli idę do lekarza i mówię, boli mnie głowa, weź apa, bo to dla mnie jest takie mech. Kumam. Dobra, to jeszcze od drugiej strony, bo chodziło mi bardziej o to, wypracowaliście jakieś IP, tak? Był zrobiony prototyp tej ładowarki. Stoi u mnie w pokoju. Co dalej? Właśnie, czy nie myślisz, co musiałoby się stać, żeby ten projekt pociągnął, nie wiem, ktoś, skoro ty jesteś już w innym biznesie i czujesz, że go nie pociągniesz? Czy w ogóle widzisz taką opcję, że ten projekt zostanie reaktywowany? Z Amperlife'em mam tak, że autentycznie to jest taka moja porażka życiowa, że ja nie chcę do niego wracać. Okej. Z powodów emocjonalnych. Z emocjonalnych. Tego, jak się cała historia potoczyła. Nawet po prostu urwania kontaktu z ludźmi, z którymi to robiłem. No jakby ja wiem, gdzie zawaliłem. Jest mi ciężko się do tego przyznać jawnie, głośno, powiedzieć sobie, że to jest uderzyć się w pierś i to jest moja wina, chociaż wiem, że to jest moja wina. Po prostu najwyżej się chyba wstydzę tego. I znowu, wiedząc, jakie mam ja osobiście właśnie problemy z Amperlife'em, emocjonalne, z czym sobie nie radzę, to jest efekt powstania Innovo. Okej, rozumiem. Jakby, gdyby ktoś do mnie przyszedł z pewnością i powiedział właśnie, słuchaj, czytałem o tobie, słyszałem o tym, nie wiem, reaktywujmy to i tak dalej, byłbym otwarty i gotowy, żeby o tym rozmawiać. Ale żeby samemu zrobić tą inicjatywę, możliwe, że to jest takie coś, że gdzieś wewnętrznie we mnie siedzi, to bym pewnie nazwał jakoś cień ega, czy po prostu taki mój cień, no, że to jest moje, ja tego nie zrobiłem, chciałbym to zrobić, no gdzieś jakaś wewnętrzna walka, ale ja jestem na tyle świadomy, że po prostu może ja nie mam tego impulsu, żeby samemu to mógł ktoś przekazać, żeby ktoś do mnie przyszedł i przekonał mnie do swojej osoby, jak najbardziej. Klaskałbym temu, bo naprawdę uważam, że to hasło, które wymyśliłem, before we occupy Mars, first let's save the Earth, to jest po prostu zajebista myśl i to jest prawda. Jest tyle fajnych możliwości w tworzeniu rozwiązań wykorzystujących energię odnawialną. Można się tym, kurwa, tak bawić, że naprawdę po prostu... I jeszcze, tak jak mówię, ten mój sznyt takiego buntownika, że idziesz pod prąd z polityką, z tym całym biznesem i mówisz... chuja, tam nie trzeba iść drogą budowania elektrowni jądrowej, bo możemy zbudować, nie wiem, elektrownie wiatrowe, na Bałtyku, wykorzystać energię rzek. No, to jest naprawdę tyle możliwości i to jest to, że właśnie po co iść w tym wypadku tak daleko i budować coś typu elektrowni jądrowej, kiedy my możemy jeszcze zrobić wiele, korzystając właśnie i łącząc te mniejsze power planty. Okej. Dobra, mówiłeś, że tam było dużo pivotów, to jakie początkowe założenia związane z tym biznesem okazały się nieprawdą po starciu z rynkiem? Że zbudowanie kolejnego samochodu elektrycznego nie ma po prostu ani sensu. To było takie... Dlaczego?
Tak jak powiedziałem, jeżeli przyjmiemy założenie, że mielibyśmy te środki w 10 lat byśmy wypuścili ten samochód, czyli załóżmy w 2030, to ten samochód byłby po prostu stary. No jakby nie. I to już byłoby normalne. To byłoby normalne. Nie byłby to roadster, który by zrobił po prostu furorę. I więc trzeba właśnie było pomyśleć o tych, odpuśćmy ten samochód elektryczny, chociaż wodorowy też jest elektrykiem, ale po prostu wykorzystujący akumulatory. Idźmy dalej, zróbmy ten samochód wodorowy. No, to jest technologia, która już jest. No, te samochody wodorowe również wcześniej były produkowane jako prototypy. No to teraz właśnie zacznijmy się tym bawić. Jak jest wytwarzany wodór, skąd się to wszystko bierze, jak to jest kumulowane, przenoszone. Mamy Toyotę Mirai, która wtedy była i nie chcę skłamać, bo to mówię, to już jest ileś lat temu, miała zasięg 600 km załóżmy na jednym ładowaniu. Tak. My tworząc nasze rozwiązanie i zamysł tego samochodu i mając też obliczenia, bo to my również mieliśmy na pokładzie naukowca, który z nami, zachowam anonimowość jednego, ale z uczelni, z Politechniki z Polski, mieliśmy założenia wypracowane, że nasz samochód będzie w stanie nawet osiągnąć dystans 1000 km na jednym ładowaniu. No to było coś takie futurystyczne, ale jeżeli my to zrobimy, to jest duża szansa, że my nie zrobimy wielkiego wow, że wypuściłeś Roadstera za 10 lat, ale wypuściłeś samochód, który jest w stanie się utrzymać po prostu na standardzie tego, co już się dzieje, a jeszcze nie jest to tak zdominowany rynek, że wszyscy plują wodorem jako samochody jako firmy motoryzacyjne. Okej, dobra, rozumiem. Czyli patrzyłeś na to, bo tak mocno wierzysz w tą technologię wodorową, że po prostu wierzę twoim w zdaniem paliwa będzie alternatywne. Czy to będzie ładowane wodorem, czy byłoby to ładowane metanem, czymkolwiek. Jakby wierzę po prostu w rozwój paliw alternatywnych. I jeszcze wracając, to też było jedno, co było ważne, założenie wytwarzania wodoru, gdzie w momencie, kiedy my to budowaliśmy, wodór był jeszcze bardzo szkodliwy w produkcji. Nie mieliśmy tak naprawdę wodoru zielonego. Wodór zielony jest w momencie, kiedy jest wytwarzany wyłącznie z energii odnawialnej. Więc mieliśmy różnego rodzaju typy wodorów, szary, czarny. Więc też przyjmowałem to założenie, że w momencie, kiedy my będziemy wytwarzać już nasz prototyp samochodu, czyli załóżmy ten 2030, wodór zielony będzie dużo korzystniejszy, tańszy w produkcji niż jest obecnie. Znowu to było trochę takie jakby przyjmowanie założeń hipotez i równie dobrze mogłoby się okazać za te 10 lat, że jesteśmy nadal w dupie, nie potrafimy tanio wyprodukować wodoru i ten projekt... Tanio i nieszkodliwie. Tanio i nieszkodliwie, więc to wszystko było na robieniu po prostu hipotez. Pewnych założeń, jak będzie wyglądał rynek. Tworzymy aplikację. Aplikacja do współdzielenia ładowarek elektrycznych. Skąd się to wzięło? Wzięło się to też z tego, że trudno było po prostu naładować samochód elektryczny podczas, podróżowania, czy to po kraju, czy po mieście. No to jeszcze był raczkujący case. No i też nie było takiej dobrej platformy, która by to wszystko miała w jednym miejscu. I w tym wypadku przyjąłem założenie, które miałem jakby z poprzedniego projektu, że fajnie by było właśnie zrobić wolny rynek. Dlaczego mamy mieć taki rynek, gdzie ktoś nam narzuca cenę? Niech się ludzie zaangażują i znowu można powiedzieć, że to projekt prospołeczny. Ty mając ładowarkę, sam zaproponuj, ile będziesz chciał za naładowanie i ja ci powiem, albo biorę, albo ci dam jakby, taką kwotę. Przyjmiesz, nie przyjmiesz, spoko. Albo na tym zarobisz, albo na tym nie zarobisz. No jakby można było wytworzyć znowu coś, gdzie finalnie nie do końca się komuś może podobać, bo nie masz nad tym kontroli. Zostawiasz decyzyjność człowiekowi, a nie narzuconą marżę od góry. Czyli to miał być taki trochę system aukcyjny, tak? Jak najbardziej. Spoko. Jeżeli ktoś by chciał, mógłbyś mieć tylko stałą cenę, albo mógłbyś mieć po prostu system aukcyjny. No i jakby jedyny warunek to było, posiadać łatwy dostęp do ładowarki, albo kogoś puścić na przykład, bo jesteś w domu, cokolwiek, jest wiele możliwości. Doszliśmy do tego, że nasze ładowarki będą miały tą możliwość. Później zaczęliśmy pracować nad takim produktem, który pozwoliłby podpiąć do naszego systemu ładowarkę zewnętrzną innej marki po prostu. I udostępniać. Czyli wytworzenie właśnie nowego
rynku, który miałby zmotywować ludzi do czego? Do przejścia właśnie w elektromobilność. I czy to byś naładował samochód elektryczny, hulajnogę, skuter, to wszystko miało być dopasowane właśnie do tych pojazdów elektrycznych. Czyli jakbyś miał wybierać między zamkniętym oprogramowaniem a open source'em, to wybrałbyś open source, tak czuję. Tak. Super. Jakby to jest to. Ja jestem nastawiony na jakieś zmiany, na swego rodzaju rebelię, gdzie bardzo rzadko to jest przyjmowane z pozytywem. Po prostu jakby... Ja się uśmiecham bardzo pozytywnie. Ludzie, przynajmniej tutaj, nie lubią tego, jak ktoś mówi głośno o jakichś problemach, z czymś się nie zgadza, idzie na przekór, bo nie wiem, ktoś, jak to by powiedzieć, ktoś mocny zainwestował w dany projekt. No ja niestety mam ten problem, że wtedy i tak powiem, że projekt jest przykładowo, według mnie gówno warty, wypunktuję dlaczego i później pójdzie, fala jakby przemyśleń, że niepotrzebnie to zrobiłeś, niepotrzebnie to powiedziałeś, ale z drugiej strony dlaczego mamy żyć właśnie w świecie takim, gdzie nie możemy powiedzieć prawdy o jakimś projekcie. Wolę powiedzieć jawnie, głośno i spojrzeć sobie w oczy w lustrze, że ten projekt jest super pod względem sprzedażowym, a nie jest innowacyjny, niż pisać o kimś, że jest Steve'em Jobsem, chociaż nie ma nic wspólnego z tym człowiekiem, a tak ludzie robią i to jest dla mnie takie niepojęte i to jest nawet obraźliwe dla tego człowieka, który jest już pod ziemią, że człowiek, który nie stworzył żadnej innowacji, jest świetnym sprzedawcą, jest nazywany przykładowo Steve'em Jobsem. Ja mam takie what the fuck, my żeśmy się już totalnie pogubili w tym świecie naszym. Okej. Na jaką literę się nazywa? Nie, boję się pozwów, jakby... Nie chcę później chcę później do ciebie zadzwonić i powiedzieć, stary, jednak nie puszczamy tego. No tak, bo okazałoby się, że więcej odcinków mamy nagranych do puszki niż puszczonych publicznie. Bo niektóre tak się okazują. To jest niestety to, że nie mamy tej wolności słowa. Okay. Zresztą to też jest po prostu moje prywatne zdanie i nie każdy musi się z tym zgadzać, ale jeżeli jest sytuacja, że uderz w stół, a nożyce się odezwą, to też coś powoduje. Rozumiem. Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać. Dobra, Michał, ja w ogóle myślałem, jakbyś mógł nakreślić, jak w ogóle działa samochód wodorowy. Ja ci się przyznam, że ja jeszcze przed odcinkiem myślałem, że jemu jest bliżej do samochodu spalinowego niż elektrycznego, a dopiero później skumałem, robiąc research, że tam jest silnik elektryczny i że tam jest w ogóle, to się nazywa ogniwo paliwowe, tak? Plus jeszcze ten zbiornik i myślałem o tym, że że w ogóle to jest niebezpieczne, bo potrzebuje aktywnego chłodzenia. Później się okazało, że nie, że ten wodór nie wybucha. Jakbyś mógł powiedzieć trochę o tej technologii? Poszedłeś z grubej rury teraz. Jakby już
z drugiej strony są tak zamieszłe czasy, że nawet trochę odpuściłem to i teraz nie powiem dokładnie, jak to działa. Ogólnie samochód wodorowy... Więcej pewnie wiesz niż ja. No. Ja mam coś takiego jedno w swoim życiu i to bardzo cenię i to też jest pewnie jakiś case mojej osobowości, że ja czyszczę pamięć, ja nie przetrzymuję danych, które są dla mnie, jakby zajmują mi po prostu miejsce, więc... Szanujesz RAM. Tak, szanuję RAM, więc teraz trudno mi się do tego naprawdę odnieść i też nie chcę, żeby właśnie wyszło, że nie wiem, ja nakłamałem i gadam głupoty. Ogólnie samochód wodorowy jest mega bezpiecznym samochodem i to było pokazane, jak bodajże chyba strzelili w zbiornik wodoru z pistoletu, przebity został, nie doszło do żadnego wybuchu, nie ma tam jakby takich zagrożeń. Tak, to do tego stopnia? Bodajże chyba to jest film Toyoty nawet właśnie, nie. Ale ogólnie aż autentycznie boję się ci na to pytanie odpowiedzieć teraz, bo jeżeli powiem głupotę, to jest ten mój strach, nie chcę po prostu dostać tony hejtu, że to jest właśnie pseudopolski Elon Musk, bo nie potrafi powiedzieć, jak działa. No ale ogólnie bliżej temu samochodowi do elektryka niż do spalinów. No jedyne co z rury pierdzi, za przeproszeniem, to jest woda. No, to jest efekt. Tak, to jest po prostu przetworzenie, wykorzystanie paliwa, czyli właśnie paliwa alternatywnego, czy to wodór, na przekształcenie jego na moc elektryczną. I właśnie dlatego nie chcę myśleć, co się dzieje w środku i tak dalej, bo nie pamiętam dokładnie. Samemu jesteśmy w stanie sobie wytworzyć w warunkach domowych wodór. Jak wpiszesz sobie na YouTubie, to zobaczysz, jak tworzyć w słoiku wodór. Jest to możliwe. Z nadmanganianu potasu można. A później jest to kwestia tylko i wyłącznie przełożenia tej wartości energetycznej na zasilenie silnika elektrycznego. Problem w samochodach wodorowych, największy nadal, po prostu była kwestia przetrzymywania wodoru jako wielkości zbiornika do jego zasięgu. Więc jeżeli spojrzymy na Toyotę Mirai, która jest po prostu wielkim samochodem, opartym bodajże na podłożu największego Lexusa. Jest to zrobione tylko dlatego, że mamy wsadzone 2 zbiorniki, które idą jeden wzdłuż, drugi w bagażniku, bo gdzieś ten wodór musi się mieścić. Problem z wodorem jest taki, że jeszcze nie doszliśmy do tego etapu, żeby dużo wsadzić w mały zbiornik. Ale to ciśnienie cały czas rośnie. Nie? Tak. I ten kształt się zmienia tego zbiornika, więc to jest ten problem, że na razie to jeszcze nie mogą być małe samochody, które będą miały daleki zasięg. I o to się będzie wszystko rozgrywało w przyszłości. Czy będziemy w stanie właśnie zbudować samochód na poziomie Toyoty Yaris, który będzie całkiem niezłym zasięgiem jeździł. Jak myślisz, dlaczego w ogóle tak rzadko powstają firmy motoryzacyjne? Ty sam kiedyś powiedziałeś w jakimś wywiadzie, że to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rynków. To jest jeden z najtrudniejszych rynków, gdzie mamy niesamowicie duże pieniądze wsadzone jako inwestycje. I to jest bardzo proste. Dlaczego inaczej, teoria spiskowa. Dlaczego nie przechodziliśmy na samochody elektryczne? Bo inwestycja w samochody spalinowe musiała się zwrócić. Więc jeżeli ktoś właśnie zawojował szabelką i pokazał, że robimy tylko elektryki, no to jesteśmy w takiej sytuacji, że my musimy się dostosować do obecnego rynku. Z wodorowymi jest to samo. Jakby po co wchodzić w to, jeżeli nie musimy, ale jeżeli by ktoś wszedł, udowodnił no to wydaje mi się, że poszłaby ta fala. Walka z wielkimi koncernami, kiedy jesteś małą właśnie firmką, która nie ma za sobą zaplecza, była bardzo trudna. Ja jestem podekscytowany tym i bardzo mnie ciekawi, w jakim kierunku pójdzie rynek motoryzacyjny poprzez samochody z Chin. To są samochody, które teraz zaczynają nas zalewać. Pokazywane jest, że Chińczyki wiadomo potrafią robić, ale powstaje coraz więcej różnych modeli, powstaje konkurencja dla tych właśnie drogich samochodów, marek, które niby były taką stoją i one muszą się dostosować. No i chyba, że będzie taka sytuacja, że te samochody rzeczywiście będą dziadowskiej jakości, będą się rozsypywać, tak jak wyszedł ten pierwszy samochód Xiaomi, który dla mnie jest po prostu piękny. Ja uważam, że to bardzo ładnie zaprojektowany samochód, ale no jakość jego podobno jest dość słaba, że tam nie wiem, po miesiącu już ma starte fotele. No jest to słabe i wiadomo, że w tym momencie. Ale jeżeli dojdą do tego jednak, to jest ich pierwszy samochód zawsze. To jest po prostu prototyp i to, co ja szanuję u ludzi, czy też organizacji, to jeżeli potrafisz się przyznać do tego, że ty się uczysz. To jest coś, to jest właśnie zajebiste, że nawet jak ma SpaceX,
to SpaceX nie mówi, że jest najlepszą firmą kosmiczną, tylko mówi, my się uczymy non-stop, my się rozwijamy, idziemy do przodu, ale my się uczymy. Ale jeżeli masz kogoś, to właśnie wychodzi i po prostu robi z siebie największego specjalistę, a nawet w tym nie siedział, to jest słabe. Więc jeżeli to są prototypy i one będą rozwijane i będą szły w coraz lepszą jakość, przy niższej cenie i będą jakby przy eksploatacji całkiem nieźle, no to według mnie pojazdy właśnie tych znanych marek, no jest duży problem. Jesteśmy przed kryzysem w sektorze motoryzacyjnym, no bo będzie duży problem, no bo po co ja mam teraz kupić sobie nawet Teslę? Okej, mogę być wielkim fanem Ilona, jakby wierzyć w zamysł Tesli, ale może mnie nie stać, kiedy będę mógł kupić tańszy samochód, który też będzie na całkiem niezłym poziomie, więc mega mnie ciekawi właśnie, co się teraz stanie dalej z tym wszystkim, bo Chińczyki bardzo mocno prą do przodu w tej materii. Czy nie sądzisz z perspektywy czasu, że wziąłeś się za skomplikowany projekt w stosunku, nie wiem, właśnie stacku? No mówiliśmy o tym, że Elon jak się wziął za Teslę, miał już 200 baniek. Czy nie sądzisz, że to jest jednak nie do przeskoczenia? I jak z perspektywy czasu czujesz, że gdyby w ogóle chapeau za to, że się przyznałeś, że czujesz, że to jest twoja porażka i że wynikała z twojego emocjonalnego stanu, ale co musiałoby się stać, żeby to się udało? I czy jakbyś na te kilka pytań odpowiedział? Wiem, że mogę akurat tobie zadać 5 pytań naraz i sobie z tym poradzisz. W mojej ocenie w tamtym okresie zabrakło mi chyba najbardziej w moim życiu osoby, która by we mnie uwierzyła. I ja nie mam na myśli teraz partnerów biznesowych, tylko autentycznie takiego wsparcia bliskiej osoby w związku. Okej. Bo uważam, że właśnie najcenniejsza relacja w związku jest taka, gdzie jesteś z partnerką czy partnerem, będę mówił o partnerce, dlatego że jestem mężczyzną, więc żeby później nie było przywalenie, że ja tylko na kobiety mówię źle, a faceci są zajebiści, ale jesteś z partnerką i masz to poczucie, że właśnie mówisz jej o pomyśli i ona w ciebie wierzy, mówi, że jest zajebisty, idź do przodu, rób to wszystko, ale też ma odwagę tobie powiedzieć, jest z tobą źle, coś jest nie tak, będę cię wspierać, ale coś tam, nie? Autentycznie mi zabrakło mojej bliskiej mi osobie, żeby mieć takie poczucie wsparcia z jej strony. I przy tym całym natłoku, gdzie mówię, miałem tutaj nawet jakieś tam problemy zdrowotne, ale właśnie ta fala hejtu, całe takie poczucie tego ryzyka, jakie bierzesz na siebie, że właśnie chcesz zrobić coś, co jest praktycznie nierealne. No bo jak w znaczeniu takim, że jest to mega trudny projekt, nie masz tego całego zaplecza, no i można powiedzieć, że jesteś wariatem, że w ogóle się na to porywasz. Nie no chuj, no jakby to chcę to zrobić, bo czuję, że po prostu naprawdę można coś fajnego zrobić dla świata i jesteś w tym sam. Nadal. Przychodzisz do domu i nie masz takiego poczucia, że możesz zwalić z siebie największe, ciężkie nie wiem, myśli, problemy, które są w tobie, tylko ty nadal w tym tkwisz sam i w domu się zatruwasz i tak dalej. I po prostu emocjonalnie ja tego nie utrzymałem. I jestem mega wdzięczny za miejsce, w którym jestem dzisiaj, obecnie w związku, bo wiem, że właśnie jestem taką partnerką, która jak wrócę do domu, to będzie mnie ciągnęła za ten język, co mnie zatruwa. Co ze mną jest. Jakby mam to poczucie wsparcia. Wiem, że mogę po prostu przyjść, przytulić się, czy ona przyjdzie, mnie przytuli. To jest mega ważne i właśnie to jest to, co się we mnie jakby urodziło. Zrozumienie swoich emocji, swoich potrzeb, swoich problemów. Gdzie znowu teraz się przyznając do czegoś, jako osoba, która ma Aspergera, dla mnie emocje są skomplikowane czasami. Ja w ogóle mam problem ze zrozumieniem czyichś emocji. Więc to też jest coś, co wpływało bardzo negatywnie na mnie, że i ja nawet wtedy jeszcze nie wiedziałem do końca, że to mam, ale ludzie odbierali
mnie w zły sposób, kiedy ja przekazywałem coś, bo po prostu mówiłem trochę bez emocji. Z drugiej strony, przez to, że mówiłem bez emocji, to mówiłem właśnie szybko, stanowczo i jesteś odbierany jako osoba negatywna, przemądrzała, a ty ze szczerego serca po prostu mówisz to, co myślisz. Więc mnie w tamtym okresie dosłownie to położyło. Ja nie byłem emocjonalnie gotów, by walczyć o ten projekt. Gdybym był emocjonalnie gotów, myślę, że jestem w stanie w to uwierzyć, że Amperlife do dziś by istniał, byłby w jakimś miejscu. Nie wiem, czy byśmy postawili ten samochód, bo tak jak mówię, to bo rozmawiasz z dziennikarzami, mówisz o całym projekcie, wychodzi ci artykuł, polska spółka za 2 lata wypuści samochód i masz takie w ogóle, o kurwa, i wiesz, i wchodzisz na te komentarze i leci odstrzelony pojeb w ogóle, a ja mówię, to nie jest to, co ja powiedziałam, za 2 lata może ładowarka będzie, no jakby come on, nie, ale polska spółka. I to jeszcze było najlepsze, że ja byłem w szpitalu, byłem po operacji, odpalam laptopa, artykuł z Michałem Jędrzejewskim, prezesem Amperlife i po prostu nie wiem, co mam zrobić. No i co? No to sprostowanie. Byłem po operacji gardła, nie wolno było mi przez miesiąc mówić, a ja tydzień później musiałem być już na wywiadzie, żeby powiedzieć nową historię, żeby w ogóle jakoś sprostować to, co wyszło i zaczyna się ciach, 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 artykuł z artykułem, zaczynają, wiesz, zasysać to. Tutaj nagle zaproszenie do spotkania się z jednym z biznesmenów dość potężnych w naszym kraju, który był powiązany z ówczesną partią polityczną. Wiedziałem, że nie chcę tego robić, bo wiedziałem, że nie chcę być kojarzonym właśnie z tą partią, gdzie główny zarzut, który leciał wobec mnie, kolejny kolega Morawieckiego. Ja mówię, człowieka nie znam, ręki mu nigdy nie podałem. Pamiętam, że jak właśnie tworzyłem H-Proxa i dostaliśmy się do European Startup Days w Katowicach, co jest podczas tego ekonomicznego forum gospodarczego, i tworzyłem to narzędzie, które miało właśnie zachować anonimowość w sieci. No, walczyć z Pegasusem, cokolwiek. Mówię, zajebiście, będzie musiał mi rękę uścisnąć, chociaż projekt jest mu nie w oko. No nie przyjechał wtedy. I dostaję te komentarze, no kolejny kolega Morawieckiego. Ja mówię, no kurde, no to właśnie boli, więc ja nie byłem na to gotów, autentycznie. Ja jako osoba, która zawsze stara się być w cieniu, teraz nauczyłem się wychodzić do ludzi, uczestniczyć w networkingu, rozmawiać, ale naprawdę dla mnie było bardzo trudne przełamywanie pewnego rodzaju barier. Wtedy nie byłem na to gotowy i nie miałem wsparcia, które by mnie po prostu udźwignęło. No i można powiedzieć, że to jest mój błąd. Nie wiem, nie poszedłem do terapeuty. Nie podano mi pomocnej dłoni. I mówię jakby jawnie. I to jest lekcja, którą ja jakby wyciągnąłem z swojego życia i nie zamierzam tego błędu drugi raz popełnić. I rzeczywiście teraz jest osoba, która mnie wspiera, czy to właśnie jako moja partnerka, czy dobrze tobie znana Asia, która po prostu, zresztą wspólnie razem robimy Innowo, wiele rzeczy mi tłumaczy, których ja nie jestem świadomy i otwiera mi oczy na pewne aspekty. Powiedziałeś to tak, jakby było... Jest taka opinia obiegowa, że biznes, może startup prowadzony w momencie, w którym jesteś w związku, może być trudniejszy. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Czy twoim zdaniem związek pomaga w biznesie? Czy właśnie przeszkadza? Czy jest czy lepiej robić biznes właśnie nie będąc w związku? Dojrzały związek pomaga? No. Jak jesteś świeżo zakochany, niech cię zamknął kuźwa w pokoju bez klamek i bez okien. No jakby właśnie, człowiek zakochany i to jest, powinien dostać L4 i zostać po prostu w domu, no bo jesteśmy pod takimi emocjami miłości i nie widzimy świata, że podejmujemy bardzo głupie decyzje. No i zresztą też ja położyłem jeden biznes, bo właśnie zamiast się skupiać na firmie, no to człowiek tutaj sobie odlatuje. No i wszystko fajnie i tak dalej. Gdzie później jakby finalnie właśnie nie myślałem zdroworozsądkowo i mówiąc położyłem biznes, nie mam na myśli Amperlife'a, tylko inną firmkę, którą sobie tam prowadziłem. No ale finalnie skończyło się jak się skończyło właśnie, że nie ma z tego wsparcia. Odpowiednia osoba może dać ci naprawdę dużo wiatru w skrzydła.
i cię wesprzeć, bo czasami to nawet chodzi o to, żeby zostać wysłuchanym, powiedzieć na głos, co cię trapi, z jakimi rzeczami się męczysz. I trzymanie tego w sobie, oczywiście to jest kwestia, jak silny masz umysł. I ja uważam, że nawet jak się przyznaję do tego, że pękłem w Amperlife'ie, mam dość silny umysł, jestem w stanie wiele znieść, nie szanuję jakby swoją rodzinę, historię rodziny i nie zamierzam tutaj wylewać się, że miałem ciężkie życie, ale swoje w życiu przeżyłem, dlatego jakby mam twardą skórę. I uważam, że właśnie mega ważna jest ta osoba, która przy tobie jest, wysłucha cię, ty z siebie to rzucisz, masz czystszy umysł, masz świeższe spojrzenia. Jeżeli ty przez cały dzień dostajesz po dupie, przychodzisz do domu i wbrew pozorom musisz być nieszczery, musisz udawać kogoś, kim nie jesteś, to jesteś kurwa w pewnym momencie już zmęczony. No i teraz pada pytanie, czy ty jesteś smutny, czy ty już dochodzi do punktu depresyjnego wręcz. I ja z pewnością w tamtym okresie doszedłem do punktu depresji u siebie, którą sam zwalczyłem finalnie, ale jakby kosztowało mnie to wiele. Kosztowało mnie to, że właśnie w pewnym momencie, nazwijmy to, gdzie ja uważam, moja jakaś błyskotliwość, którą posiadałem w tworzeniu wizji projektowych, zniknęła, wypaliła się i ja dosłownie dostałem głębokiej depresji, kiedy ja patrzyłem na projekty, na pomysły i ja nie widziałem przyszłości. Nie byłem w stanie zobaczyć tych kropek dalej i było dla mnie takie, wypaliło się moje mojo, że dosłownie po prostu stałem się nikim, w znaczeniu takim nikim, żeby nikogo nie obrazić, zwykły. Nie widzę właśnie, jest ten kubek, zróbmy z tego kubka, nie wiem, nowy w ogóle środek transportu, bo nie wiem, coś wymyślimy. Straciłem swoją taką wizyjność i potrzebowałem czasu, żeby wszystko przepracować w sobie, wyciszyć się, zrozumieć, jak działa w ogóle ludzki umysł. To był okres, jak właśnie Amperlife się zakończył. Ja poszedłem pracować w ogóle na etat. Mój związek w końcu finalnie się zakończył, który po prostu był popieprzony i też doszedłem do wniosku, dlaczego był popieprzony, jak to wszystko działało, skąd się wzięło. I w ten sposób narodziło się właśnie Innovo, że my tyle głupot robimy, my nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, nie znając tego, nie rozumiejąc tego, co siedzi w naszych głowach i dochodzimy w swoim życiu na przykład nawet do tego, że po prostu mamy zwykłe wypalenie zawodowe. Ja byłem wypalony zawodowo, gdzie wypalenie zawodowe w Europie teraz jest nawet na poziomie bodajże 37%, według chyba danych Galupa czy jakiegoś innego tam źródła. Ale ogólnie 1 na 3 pracowników w korpo jest po prostu już wypalony zawodowo. No, my jesteśmy emocjonalnie ludźmi zmęczonymi i ja wtedy też byłem. I zabrakło mi tego po prostu. Okej. Co w takim razie potem? Co spowodowało, jakby próbuję złapać ten okres po tym, jak stwierdziłeś, że Amperlife nie jest już że padł tak na dobrą sprawę, że ty już nie miałeś chęci go prowadzić, do tego momentu, kiedy powstało Innovo, co tam się wydarzyło? Jak ty doszedłeś do tego, że dobra, chciałbym robić taki biznes? Ja mam chyba takiego farta, że zawsze właśnie trafiam w jakieś ciekawe ogólnie projekty, że gdzieś się czegoś uczę. Jak cytując prezydenta, cały czas się uczę. I trafiłem do firmy, która robiła NFT, ale później zaczęliśmy robić Metaverse. I to było coś dla mnie totalnie nowego i strasznie się tym zajarałem, że właśnie wchodzimy w wirtualny świat, gdzie ja mogę stworzyć wszystko. W znaczeniu wizualizacyjnie mogę stworzyć coś nowego, grę komputerową, pseudo-grę komputerową, nazwijmy to. I pracując nad sobą, nad swoimi emocjami, które i jakby zakończonym związkiem i kiedyś robiąc świat wirtualny dla jednej z znanych firm korporacyjnych, zauważyłem jedną rzecz, że jak ja wpuściłem tych ludzi do wirtualnego świata, to z nich wyszło co najgorsze może być. Jesteś w firmie z jednej z wielkiej czwórki konsultingowej
robisz im wirtualny świat, oni teoretycznie są ludźmi na poziomie, wchodzą do wirtualnego świata, są anonimowi, no i po prostu straciliśmy w ogóle kontrolę nad tym, co tam się działo. Daj przykład. Do tego stopnia, że jeden świat wirtualny nam rozwalili, po prostu zniszczyli go, przenosząc, że system nie wytrzymał jakby dowolności budowania, doszło do prześladowania rasowego. Wkleili logo konkurencji. Czaisz to? I to są ludzie na poziomie, to są najlepsi z najlepszych, ale ta niewinność, bezkarność, znaczy nie niewinność, bezkarność właśnie, anonimowość pozwoliła im na jakby, i ja wtedy sobie zrozumiałem, o kurde, jakby fajnie by było właśnie zrobić takie narzędzie, które by stwierdziło, czy człowiek jest psychopatą. Jakby to było moje takie... Serio? Tak, że właśnie zrobić takie narzędzie i przykładowo, pomyśl, robisz taką rekrutację dla firm, wrzucasz ich do wirtualnego świata i nagle wychodzi ich prawdziwa natura w trakcie zabawy i ty mówisz temu człowiekowi, co zatrudnia, nie bierz tego człowieka, bo to jest właśnie człowiek, który prześladuje swojego kolegę, który siedzi 3 ławki dalej, jest Azjatą, ale wkleja jego zdjęcie do systemu i podpisuje Wielkie Słońce Narodu. No kurwa stary, no to jest po prostu... I tak, a nie myślisz, że wszyscy tacy jesteśmy, jeżeli... Oczywiście każdy z nas ma gen psychopaty. Jeżeli się obetnia właśnie bezkarność. Uważam, że... I to też był okres, gdzie właśnie badając i będąc zafascynowanym tym światem metaversowym, byłem trochę przerażony nim, jakie skutki może to mieć, że właśnie poprzez realizm, który będzie rozwijany i rozwój tej technologii, no bo na początku no to mamy te światy, które są totalnie jakby rysunkowe, komputerowe, no ale to będzie szło w realizm. Tak. No gdzie będzie ta granica, że ta bezkarność, którą my mamy w świecie wirtualnym, zabraknie nam pewnego impulsu i spowoduje to, że będziemy chcieli poczuć na żywo, jak to jest zabić kogoś. To z jednej strony tak, ale tak samo mówili o grach. Ale mówili o grach, no i jak się to potoczyło? No jakby... Nie wiem, czy zawodowi gracze w CS-a zabijają kogoś w realu. Ale to nie chodzi, nie mów tutaj teraz o masowym, że nagle wszyscy zaczynają, mieć odpał ale po prostu nadanie dostępu do czegoś, co podbije nasz realizm, daje nam to poczucie, że chcemy czegoś więcej, chcemy to poczuć. Jeżeli my mamy po prostu problemy natury psychicznej i jesteśmy super zajebiści, bo mamy grę pod tytułem, znowu wymyślam, ale w metaversie Kuba Rozpruwacz i świetnie mi to idzie, jestem bezkarny. American Psycho, nie? Tak. No to i w sumie ta gra jest naprawdę dobrze realistycznie zrobiona, no to why not? Dlaczego nie pójść o krok dalej? Ja wierzę w to, że każdy z nas ma jakiś gen psychopaty w sobie i my potrzebujemy impulsu, który to odpali czy nie i tyle, ale to nie jest moje twierdzenie teraz, że to znaczy, że wszyscy ruszymy znowu, żeby nie było, że generalizuję. Mówię to jakby po prostu, że to będzie kolejny jakiś punkt, który pozwoli podbić naszą chęć do zrobienia czegoś i to było znowu efekt swego rodzaju właśnie pivotowania pomysłów, że no to fajnie by było teraz pójść w jakimś kierunku, no to stwierdź narzędzie stwierdzające, czy ktoś jest socjopatą. Jakby wykorzystujmy tą wirtualną rzeczywistość i jakieś tam profilowanie. No i jakby takimi baby steps doszedłem właśnie kiedyś w rozmowie, że a gdyby zrobić takie, wykorzystując właśnie AR-owe okulary, narzędzie, no to był początkowy pomysł dla terapeutów, że rozmawiasz z terapeutą, masz te okulary, no i on się ciebie pyta właśnie, jak ty się czujesz. I ty mówisz, że te ściany są czarne. I nagle twój biały pokój zaczyna być czarny. Ty wchodzisz w nową erę prowadzenia terapii, bo odczuwasz dosłownie to wizualnie, co przekazujesz. Te ściany są popękane, zaczyna pękać. I wiedząc przez to, że właśnie siedziałem w świecie metaversowym i nie nazwę siebie żadnym ekspertem, ale z faktu takiego, że miałem przyjemność rozmawiać, nie powiem ze wszystkimi dostawcami na świecie, ale naprawdę z wieloma firmami, które tworzą rozwiązania metaversowe, czy to w oparciu o blockchain, czy po prostu prywaciarze. Wiedziałem też, jakie są ich pomysły, plany i jak gruba kasa tam jest za tym, że
były założenia, że nie wiem, za rok wyjdzie pierwszy świat metaversowy, który już będzie uzupełniony o sztuczną inteligencję, która będzie w czasie rzeczywistym nadbudowywała ten świat, on będzie się zmieniać. Czyli widzieliśmy rozwój technologii, który będzie pozwalał nam tworzyć w czasie rzeczywistym. Tak, no. Czyli to się dzieje. W Unity, w Unrealu już się dzieją, w edytorach już się dzieją takie rzeczy, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że w czasie rzeczywistym też będą się działy. Dokładnie, to było tak samo jak jak tworzyłem, zacząłem tworzyć Innovo VR, to pomyliłem się o 6 miesięcy z wyjściem interaktywnych awatarów, bo sądziłem, że po prostu wyjdą trochę później, zasilane sztuczną inteligencją, że będą już w czasie rzeczywistym odpowiadać. Mamy to już teraz, więc jakby to było pewne i po prostu to było takie łączenie klocków. No to stwórzmy w ogóle może terapeutę, jakby narzędzie, które pozwoli nam właśnie rozwiązywać nasze problemy i rozwijać nas również później jako skillsowo, jako człowieka. Dobra, czyli to jest celem, tak? Celem jest Innovo VR, ogólnie celem Innovo VR jest stworzenie, przynajmniej na chwilę obecną, narzędzia, który będzie nas rozwijał skillsowo, żebyśmy my byli lepszym menadżerem, człowiekiem, czy też pracownikiem, w zależności od tego, jaką funkcję mamy. Przykładowo choćby nawet, żebyś ty potrafił dać, ale zarazem i przyjąć feedback. Czyli ja rozmawiając z awatarem, czyli przez to, że my profilujemy twój zespół, wiemy jak dana osoba reaguje na dane emocjonalne sytuacje, ty jej musisz teraz powiedzieć, że nie wiem, nie dostanie premii, i ty będziesz w stanie przeżyć to, jak ona najprawdopodobniej zareaguje. I ty jako teraz człowiek będziesz się trenować jak najlepiej tą sytuację, tą informację przekazać. Nie na żywych ludziach, tylko nie na żywych ludziach, bo w wirtualnym środowisku. Tak. Więc czy nawet trenujesz sobie współpracę z człowiekiem, który właśnie jest aneurotypowym, ma, nie wiem, Aspergera w zespole i ta współpraca tobie nie idzie, bo ty nie wiesz, jak z nim rozmawiać. I ludzie nie są do tego przygotowywani. Na studiach cię tego nie uczą. No to cię nauczy żyć. Nigdzie cię tego nie uczą. I później mówią, że jesteś burak, albo dziwny, albo niekoleżeński i nawet nie jesteś świadomy, jaki potencjał siedzi w tym człowieku, bo właśnie masz, nie wiem, człowieka, który ma Aspergera, potrafi się stać po prostu mistrzem w danej dyscyplinie, w danej rzeczy, w twojej organizacji, ale ty mu tego nie wyczujesz, tego nie popchniesz i masz nagle człowieka, który nie wiem, jest dobry w liczbach, ale jest zamknięty w jakimś obszarze, nie komunikuje się, nie koleguje się i nagle nie potrafią się dogadać. Jest tyle niewykorzystanego potencjału, ale żeby do tego dojść i żeby to narzędzie świetnie działało, musieliśmy stworzyć narzędzie, które rozumie emocje. I tak powstał właśnie nasz Mark One, pierwszy produkt Virtual Buddy, bo stwierdziliśmy, że fajnie było mieć właśnie kolegę, który jest w stanie mi uzmysłowić, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu w danej sytuacji. Czyli mówiąc finalnie, szef cię wkurwił, więc nie pójdziesz i nie rzucisz mu papierem, że się zwalniasz, bo nie potrafisz jakby przełknąć czegoś, co się wydarzyło na spotkaniu. W zależności oczywiście jaka jest sytuacja. Ale chodzi o to, żebyśmy my byli w stanie właśnie w odpowiedni sposób zarządzać swoimi emocjami i szybko rozwiązywać problem. Więc korzystając z Virtual Buddy, chodzi o to, że on jeszcze na tym etapie jest w formie pisemnej. Niedługo zamierzamy już prowadzić właśnie funkcję rozmowy. Później dalszym krokiem będzie właśnie już rozmowa z awatarem. Opisujesz problem, z jakim się mierzysz, czyli nie wiem, byłem dzisiaj na spotkaniu zespołu sprzedażowego, powiedziałem to i to i to i zamiast dostać pochwałę, mój szef mnie zjebał. Przy wszystkich. No i ty teraz jesteś po prostu roztrzęsiony, nie wiesz, co się stało, przeżywasz to, nie masz komu się wygadać, co z tym zrobić i w tym momencie twoje dalsze działania są ograniczone, no bo ty tak naprawdę jesteś po prostu roztrzęsiony tym, co przed chwilą zaszło. No i w Virtual Buddy opisujesz sytuację, co się wydarzyło, opisujesz swoje na przykład właśnie potrzeby, co byś chciał, no i zaczyna się cały proces. Zaczyna się cały proces, który masz u terapeuty czy u coacha, czyli zaczynamy rozmawiać o twoich emocjach. Ty nagle dostajesz listę po tym, co opisałeś emocji, gdzie masz załóżmy 7 do wyboru, a musisz wybrać tylko 2 i ty masz po pierwsze z tym problem w ogóle nie byłeś świadomy, jakie emocje tobą targają i z tych 7 teraz określ 2 najważniejsze. I nasz system każdą emocję dokładnie opisuje, dlaczego właśnie ta emocja się pojawiła najprawdopodobniej.
No więc określasz swoje emocje, później określasz określasz fakty jeszcze, co się wydarzyło w całej tej sytuacji. Właśnie określasz potrzeby. Robisz to wszystko, co robisz rozmawiając podczas terapii. Czy terapia to jest za dużo, coachingu. Dlatego. I nagle dochodzimy do takiego momentu, gdzie system tobie zaczyna uświadamiać, na co nie masz wpływu w danej sytuacji. Czyli stary, odwal się od tego, nie zrobisz nic z tym, bo to jest prezes, nie naplujesz mu, nie będziesz wyżej, czy po prostu nie jesteś w stanie odpowiadać za reakcje innych osób. Zaczyna ci tłumaczyć jak krowie na rowie, z tym po prostu nie masz co walczyć. Ale nagle przechodzimy do punktu, na co masz wpływ. Czyli właśnie on zaczyna punktować, że w całej tej sytuacji mogłeś zwrócić uwagę na tym się skupić i tutaj jakby ominąć te wszystkie problemy czy bariery, właśnie skupiając się na tych aspektach, gdzie na końcu kończy się to strategią, że system proponuje ci w ogóle strategię rozwiązania problemów, dostajesz tam 7 punktów, że możesz po prostu zrobić tak, żeby czy to teraz, czy w przyszłości ten problem tak rozwiązać. Podjąć takie ścieżki typu nawet medytuj po prostu zanim pójdziesz na spotkanie z kimś, uspokój się, zacznij robić. Po prostu dają ci taką strategię, jak w przyszłości nie popełnić drugi raz, nie mieć takiej sytuacji i nawet więcej możesz poprosić o pomoc, jeżeli nie jesteś w stanie na przykład dalej się do czegoś przygotować, typu jak przygotuj się na rozmowę z swoim szefem o danej sytuacji, pomóż mi. No i może zadać takie pytanie, jak ja mam to zrobić dalej. Więc to, do czego ty będziesz dochodził na sesji coachingowej przez 50 minut, tu dochodzisz w 5 minut. I teraz, jeżeli to przełożysz na działanie w firmie, bo na razie nasz produkt jest skierowany tylko i wyłącznie do firm, zobacz oszczędność czasu. Po prostu w 5 minut rozwiązać jakąś sytuację. Ja zawsze mówię ludziom, jeżeli chcesz sobie wyobrazić sytuację, jak wykorzystać Virtual Buddy'ego, przypomnij sobie, jak byłeś specjalistą i poszedłeś do firmy, twoja pierwsza praca, jest jakaś stresująca sytuacja i ty się boisz iść do menadżera, mu o tym powiedzieć. Ile czasu żeśmy na to tracili? Po prostu przeżywaliśmy to, zwolnią nas, jesteśmy do bani i tak dalej. Virtual Buddy w 5 minut ci powie. Albo nosisz po prostu jakąś urazę przez pół roku i nie pogadasz ze swoim szefem, a go nienawidzisz. Dokładnie tak. To o to właśnie chodzi, ale my często nawet do pracy przynosimy problemy z domu, bo to, że ja mówię, że ten projekt jest skierowany do firm, do korporacji, do dużych firm, ja bardzo bym chciał go zrobić dla każdej osoby, a to jeszcze po prostu biznesowo nie jest ten stage, ale to ma po prostu pomagać tobie rozwiązywać każdy problem emocjonalny, tak żebyś ty był jak najbardziej efektywny, żeby doprowadzić do tego, że jeżeli w firmie jest, nie wiem, zła atmosfera, to używając tego nawet produktu, oczywiście nie zmienimy atmosfery w firmie, ale spowodujemy to, że jednak tobie następnego dnia będzie się chciało znowu przyjść do firmy, a nie weźmiesz L4 i po prostu powiesz, że nie przychodzę do pracy. Okej, spoko. Czy nie boisz się tego, że ten produkt mógłby przyzwyczaić ludzi do tego, żeby nie rozmawiali właśnie ze sobą, tylko z maszyną? Jak o tym myślisz? Uważam, że ludzie nie rozmawiają ze sobą. Jakby my emocjonalnie według mnie coraz bardziej się po prostu cofamy. I to już nie chodzi teraz, że ja generalizuję. Ludzi świadomych mamy z pewnością mniej, a więcej nieświadomych, jeżeli chodzi o swoją osobowość, to co nami targa. Boimy się pójść do terapeuty, boimy się podzielić się naszym problemem, bo się jego wstydzimy, bo nie wiem, bo komuś nie ufamy. Żyjemy w tym, więc dane pokazują, że wykorzystując właśnie wirtualną rzeczywistość, bo oprę się trochę teraz na tym, czyli na awatarach, gdyśmy prowadzili taką rozmowę, to ogólnie dane pokazują, że człowiek szybciej się uczy, wykorzystując wirtualną rzeczywistość, niż jakby będąc na żywych szkoleniach. Dlaczego? Bo po pierwsze jesteś odseparowany, jesteś zamknięty w swoim świecie, nikt cię nie ocenia, możesz popełnić błąd. Więc ogólnie ty to wszystko lepiej przyswajasz. I tak samo jest, kiedy możesz i my teraz jesteśmy po fazie, gdzie zakończyliśmy testy naszego systemu i naprawdę ludzie dzielili się takimi problemami, gdzie to już były nawet na poziomie sexual harassment, mieli odwagę to powiedzieć. Dlaczego? Bo przekonali się po którymś razie, że system jest godny zaufania. Musieli przełamać tą barierę bania się, że ktoś to czyta,
że to gdzieś wypłynie, tak jak ja musiałem się przełamać do tego, że mam te słuchawki na uszach teraz, a na początku ich nie chciałem przecież założyć w programie. No. Jeżeli ty zauważysz, że coś działa i ci pomaga, ty się zaczynasz bardziej otwierać i widzisz, że to szybciej mi pomoże, więc taki trochę skrajny przykład, komu szybciej się przyznam do tego, że chodzę w damskich ciuchach, terapeucie, czy autentycznie narzędziu, gdzie jestem w stanie zachować tą swoją anonimowość. Jestem w stanie zaufać, że moje dane nie są zbierane. To jest kwestia tylko i wyłącznie przełamania się. My nie chcemy zastąpić coachów, nie chcemy zastąpić terapeutów. Znowu, gdybyś mnie zapytał w odniesieniu do AGI, rozwoju sztucznej inteligencji, trudno jest mi powiedzieć, czy tak się nie stanie w przyszłości. Nie będę dywagował. Naszym celem nie jest zastąpić, naszym celem jest bycie takim pierwszym wsparciem emocjonalnym, który ci zasygnalizuje: stary, potrzebujesz pomocy, idź do kogoś po tą pomoc. Bo ewidentnie sobie z czymś nie radzisz. W prostej sytuacji z pewnością będę w stanie, nasz system będzie w stanie ci wesprzeć, dać wskazówki, jak coś rozwiązać, ale rzeczywiście mamy tak zabezpieczony system, że jeżeli zaczniesz pisać o próbach samobójczych, od razu będzie po prostu alert, potrzebujesz pomocy, nie bierzemy tego na siebie, bo to jest... Tak, to jest absurdalne. Ale często my przeżywamy bardzo wiele sytuacji, nie będąc świadomych tego, że po prostu proste wsparcie może to rozwiązać w 5 minut i możemy iść dalej, bo nie widzimy jakichś rzeczy, bo właśnie nie jesteśmy świadomi tego, na co nie mamy wpływu, na co mamy wpływ, na to, że my nie rozumiemy emocji. Człowiek właśnie wychodząc ze szkoły nie rozumie emocji, nie zna ich z domu, tego nie wyciągamy i my zamiast strach odbierać na przykład jako impuls pozytywny, że strach daje nam sygnał, ostrzega nas przed czymś, to kiedy my odczuwamy strach, to się załamujemy. Nie do końca strach jest złą emocją. To jest po prostu sygnał ostrzegawczy, żebyśmy postąpili inaczej. To jest już tylko i wyłącznie kwestia, jak my się odniesiemy do danej sytuacji, w której pojawił się strach. Ale my, nie wiedząc, jak do tego podejść, potrzebujemy tego wsparcia. Nie pójdziemy do terapeuty czy coacha, bo albo nie ma terminu, albo nas nie stać. Mamy po prostu masę ograniczeń. A w tym wypadku mamy narzędzie, które jest dostępne 24/7 z każdego dowolnego urządzenia. Dobra, Michał, czy powiedziałeś zajebistą rzecz a propos braku oceny. Ja też mam takie wrażenie, że miałem tak chyba z nauką angielskiego, że jak zobaczyłem, że mogę z czatem GPT rozmawiać, już w ogóle rozmawiać, nawet konwersować na żywo, to tam w ogóle nie było żadnych oporów, bo masz wyrzucony ten filtr, że ktoś cię ocenia, bo to nie jest ktoś, tylko maszyna. Super sprawa. Czy czujesz, że ty lubisz się rozwijać? Na pewno rozkminiasz to i w jakich warunkach my się właśnie najszybciej, najlepiej uczymy? Czy czujesz, że właśnie środowisko, w którym możemy stworzyć brak takiego oceniania przez drugiego człowieka, jest najlepszym środowiskiem właśnie do najszybszych skoków rozwojowych nauki? Jest środowiskiem komfortowym. Czy najlepszym? Uważam, że nie mnie to ocenia, dlatego że każda osoba jest indywidualna. I jakby dla kogoś może być zdecydowanie motywacyjne to, że jest w grupie, widzi, że ktoś jest od niego lepszy i to suda daje speeda. Ja nawet po sobie wiem, że jak byłem na lekcjach surfingu i uczyłem się surfować i byłem w grupie, która była początkująca, ale byłem jedyny, który zaczynał od zera. Dla mnie było mega demotywujące to, że kurde, oni wszyscy już na tych deskach śmigają, a ja po prostu z deski spadam, idzie fala deską w ryj i heja do przodu, paddle, lecisz, nie? I jakby oni wszyscy surfują. I dla mnie osobiście to było demotywujące. Z drugiej strony tworzy to we mnie to, że następnego dnia znowu idę na ten surfing, żeby się go nauczyć, ale finalnie jako środowisko, w którym się znajdowałem, miałem takie poczucie, że wolałbym być sam, przewracać się jakby i nauczyć się, niż właśnie być w tym. Więc czy to jest najlepsze środowisko? Nie wiem, zdecydowanie w mojej ocenie jest po prostu środowiskiem komfortowym, bo wszędzie te dane są zbierane. Też żebyśmy mieli jasność, to nie chodzi, że ja informuję, że my zbieramy dane i udostępniamy. Nie, bo celem właśnie InnovoVR jest danie poczucia
jak największego komfortu, bezpieczeństwa i prywatności, korzystając z Virtual Buddy. Czyli nawet jeżeli w sytuacji takiej, jaki my mamy plan, że firma będzie korzystała z naszych usług, to znaczy pracownicy, żaden pracownik nie dostanie przypisanego konta przez maila, tylko będzie losowanie kart zalakowanych, że nikt nie będzie wiedział, kto z jakiego konta korzysta. Okej. Więc my staramy się zachować w pełni tą anonimowość i bezpieczeństwo. Mówiąc o tych zbieranych danych, no to chodzi mi o to, że jeżeli my korzystamy z wyszukiwarki Google'a, to nie jest żadną nowością, że dane są zbierane. No wszędzie, gdzie się poruszamy, skądś te spersonalizowane reklamy się pojawiają. Jednak ludzie z tego korzystają. Więc według mnie po prostu w momencie, kiedy ty się przekonasz, że to narzędzie działa i tobie pomaga i jesteś w stanie, nie wiem, przeprowadzić w spokoju rozmowę z żoną na jakiś temat, gdzie był wcześniej emocjonalny, no to będziesz miał w dupie to, czy my zbieramy dane, czy ktoś inny zbiera dane, czy ChatGPT zbiera dane. No nie, po prostu to narzędzie ci pomogło. No, tak samo jak pójdziesz do lekarza, zbierana jest kartoteka jakby na twój temat, wszystko się znajduje w jakimś tam sposób. Idziesz do psychiatry, w kartotece są opisane twoje problemy, ty się z tym podzieliłeś, to się gdzieś znalazło i ufasz tej osobie, że zachowa jakby największy kunszt swojej praktyki, nigdzie tego nie upubliczni. No ale z drugiej strony musicie zbierać dane, żeby się uczyć lepiej pomagać. Więc teraz pytanie, gdzie jest właśnie ta granica? I rozumiem, nasz system każdą sytuację rozwiązuje od nowa. To nie jest tak, że ty żeś przerobił z nim 10 sytuacji, on teraz wie, że to jesteś ty i z tobą będę tak współpracować. To nie działa w ten sposób. To, że my profilujemy ludzi, to jest etap drugi właśnie, gdzie już ten case Virtual Buddy jest taki, że po prostu w momencie, kiedy kończy z nim współpracę tematu, reset, znika to i nie zbieramy jakby danych. Chyba że to chcemy też, jest jedna opcja i to jest jakby opcja plus, że jest stworzony dashboard pracodawcy, gdzie my jesteśmy w stanie zbierać pewne informacje, czy ci pomogliśmy, czy twoja produktywność wzrosła i tak dalej, żeby zrobić w ogóle taki audyt, po pierwsze, jak w czarnej dupie jest twoja firma pod względem pracowników, wypalenia zawodowego, niechęci, czegokolwiek, produktywności. I teraz współpracując z Virtual Buddy, jakie rzeczy się zmieniły, co się poprawiło. Ja pamiętam, jak byłem na spotkaniu właśnie w jednej z takich międzynarodowych firm konsultingowych i mówię, co byście zrobili, jakbym wam dam narzędzie, które sprawdzi wypalenie zawodowe u waszych pracowników, a nawet więcej będzie w stanie je zredukować. Od razu weźmiemy. Bo jeżeli mamy dział sprzedaży, który musi non-stop sprzedawać, no i ta efektywność maleje, no i oczywiście możemy zwalniać ludzi, możemy robić non-stop rotację, ale może po prostu oni są przeciążeni umysłowo z tym, co robią. I jeżeli po prostu pogadają sobie codziennie z takim Virtual Buddy przez 5 minut, zmieni im się mindset, nie wiem, mają trudnego klienta i zamiast po prostu gdybać, jak do tego podejść. W korporacjach mamy wyścig szczurów, więc ty nie chcesz iść do kolegi na przykład i powiedzieć o swoim problemie, bo zaraz nie wiesz, czy to nie zostanie wykorzystane, a tu masz narzędzie, które autentycznie w tej po prostu sytuacji cię wesprze i będziesz mógł powiedzieć wszystko, co cię trapi i to znika. To jest kwestia i nawet więcej, nie musisz tego robić z komputera służbowego, możesz to zrobić z komputera prywatnego, bo po prostu dostaniesz dostęp do systemu. Tu właśnie w jednym odcinku rozmawialiśmy też o takim problemie. Niestety odcinka nie możemy opublikować, ale rozmawialiśmy też o takim, bo to były problemy związane z psychologią, bo wasz produkt też jest właśnie czym on jest? On jest benefitem dla pracownika? Jest benefitem. My to określamy jako benefit. No, to też jest tak, że my bardzo długo dochodziliśmy do tego, czym jest nasz produkt. Po prostu. No bo wiadomo, trzeba zdefiniować to, co budujesz, później zrobić jakiś use case, który idziesz i sprzedajesz do firmy, żeby jak najszybciej to poszło. I to było mega trudne do osiągnięcia. Autentycznie, non-stop zadawanie sobie, czym jest nasz produkt, gdzie możemy go jakby nawet
usadowić jako sektor, co my robimy. Więc na początku byliśmy z założenia właśnie, że jesteśmy czystym benefitem. No i jesteśmy jakimś tam benefitem, bo to jest taki dodatek, bo jeżeli firma ma zapłacić, nie wiem, przykładowo wymyślam teraz 40 zł miesięcznie za użytkownika i ma on dostęp przez miesiąc do systemu, to jest tyle, co wydatek biletów do kina jako benefit. Ale poprawiając zdrowie emocjonalne pracowników, zwiększamy 4-krotnie nawet wynik finansowy firmy, po prostu ta osoba jest produktywna. No to jest po prostu benefit, który naprawdę wiele rozwiązuje pod względem działania organizacji, ale my finalnie jesteśmy wirtualnym coachem w sektorze mental health, dlatego, że nie mogę powiedzieć, że jesteśmy medtechem, ze względu na to, że to byłby zupełnie inaczej prowadzony projekt, zupełnie inaczej budowany, plus jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, ale jesteśmy na jego pograniczu i uważam, że w ogóle mental health dopiero zaczyna raczkować i tu nie chodzi o to, że my jesteśmy well-beingiem, bo nie jesteśmy well-beingiem, więc my jesteśmy po prostu takim autentycznie wirtualnym coachem, który jest twoim benefitem, że masz dostęp do niego 24/7. Okej, dobra. Ty w pewnym momencie zacząłeś kształcić się o emocjach. O psychologach trochę się tak mówi, że idą na psychologię, bo albo coś z nimi jest nie tak, albo chcą mieć poczucie władzy nad ludźmi. Takie są dwa czynniki z tego, co wiem, w takiej obiegowej opinii. Zresztą ostatnio potwierdziła znajoma psycholog, też Joanna, tą kwestię. Czy to jest tak, że ty właśnie w pewnym momencie zacząłeś studiować te emocje i zrozumiałeś pewne właśnie mechanizmy? Czy tak jest? Jak się ich uczyłeś? I znowu to będzie, wszystko się kręci wokół związków. No właśnie, tak jak mówiłem, InnovoVR wzięło się w pewien sposób też właśnie ze związku, który się rozpadł. Ja autentycznie poświęciłem bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć, jak działają relacje międzyludzkie, jak działa związek i dojść do tego momentu, że no kuźwa nie, obarczałeś siebie winą o coś, a nie jesteś niczemu winny. Więc po prostu najzwyczajniej w świecie zacząłem zgłębiać z czystej ciekawości zachowania ludzkie, co na co wpływa. Mamy ego, mamy cień ega, jak działają schematy, jak działamy autodestrukcyjnie, jak uciekamy w świat zewnętrzny, żeby po prostu przykryć to, co nami kieruje i nie chcemy dostrzec naszych błędów. I jakby tymi właśnie krokami doszedłem do tego i właśnie patrząc, że jest coś takiego jak wirtualna rzeczywistość, jest coś takiego jak sztuczna inteligencja, znowu pójdźmy o te kilka kroków dalej, gdzie ja od samego początku mówiłem, nie mówię o VR-ze, mówię o AR-ze, czyli właśnie augmented reality, ta rozszerzona rzeczywistość, a nie, że my będziemy tworzyć gry. Zaczęliśmy robić, no bo też jako zespół, ale zacząłem robić jakby badania, co mamy dostępne na rynku jako teraz narzędzia, takie, które wspierają nas emocjonalnie i mamy zrobione po prostu czaty, które działają na zasadzie schematu. Wybierz opcję A, wybierz opcję B. Nie mamy takiego tworu, który myśli sam i jakby każdą sprawę indywidualnie rozwiązuje. I ja pamiętam, że dla nas było mega przełomowym momentem w projekcie, kiedy ChatGPT właśnie ogłosił wersję 4.0 i że ona udziela wsparcia emocjonalnego, a mój produkt już to robił przed ogłoszeniem tej wersji. My żeśmy go właśnie zaczęli budować w odpowiedni sposób, też w pewien sposób zamykając, dlatego że tak jak mamy czata i to działa po prostu na tym, że ma wiedzę, którą zbiera z internetu, lata sobie po tym i no to jest właśnie kciuk górę w dół, czy ty mi dobrze powiedziałeś odpowiedzieć na daną sytuację. No u nas jest cała biblioteka emocji dokładnie opisana, co jak w danej sytuacji człowiek może odczuwać i jakby do tego doprowadza, więc dlatego on tak dobrze dobiera te emocje i trafia z nimi. I jeszcze daje ci ten opis, więc to jest właśnie cały proces na daną sytuację, więc no stąd to się wzięło u mnie po prostu, że sam zacząłem to zgłębiać i chciałem to jakby przenieść, na jakieś narzędzie. Wrócę jeszcze do tego zbierania danych. Czy to jest tak, z tego co ja rozumiem, że w obecnym modelu
wy nie uczycie się na danych tych ludzi właśnie, czy rozwiązaliście dobrze ten problem, czy nie? No bo to mnie interesuje. Co zbieracie, czego nie zbieracie? Gdzie jest ta granica? I mówiłeś też, że dla organizacji zbieracie te dane. Jeżeli by tego chciała pod względem właśnie zrobienia audytu i poprawności, jakby spowodowania poprawy w jej organizacji, aby ta organizacja lepiej... Chcę znaleźć punkt, jak wy się uczycie. Czy wy się uczycie na tych danych, czy wy analizujecie na przykład ręcznie każdy przypadek, czy on został pomocny? Na testach żeśmy realizowali poprzez to właśnie, że była wyrażona zgoda na zbieranie danych i przekształcenie. To jest tak, że po prostu robiąc, przeprowadzając daną emocję, czy znaczy problem, kciuk w górę, w dół i ocena możesz dać od 1 do 5 i napisać swoją uwagę. No jeżeli my jesteśmy, gdzie może to się wydawać mało po, nie wiem, 45 czy 50 godzinach łącznie używania systemu, ale użycie jednorazowe systemu to jest maksymalne 5 minut. No tak. My mamy naprawdę bardzo dużo zrobionych testów. Jeżeli ja mam zadowolenie na poziomie 90% i ja jestem świadomy, że ja nie zaspokoję potrzeby każdej osoby i nawet to jest, nie chcę tego robić, dlatego że właśnie to jest może trochę to takie ta granica równowagi sztuczna inteligencja i człowiek, że sztuczna inteligencja nas przewyższa. Jeżeli mamy problem i ja jestem bardzo mocno świadomą osobą, jakby jakie emocje mną targają, jak rozwiązywać problemy, to ten system cię nie zaskoczy najprawdopodobniej. Dostaniesz po prostu ścieżkę, jak sam byś to rozwiązał, dasz mi 3 gwiazdki, bo powiesz, ja to wiedziałam, nie ma niczego zaskakującego i dla mnie to jest fair enough. Jakby jeżeli na 10 osób 8 jest zadowolonych, super, zajebiście. Więc to kieruje bardziej do osób właśnie, które są nieświadome lub w półświadomości rozwiązywania swoich problemów. Okej. Dobra, a jak czujesz, że do jakiego momentu dojdzie ta wasza aplikacja? Czy wy dążycie do tego, żeby w którymś momencie być psychiatrą nawet? Czy w którą stronę właśnie idziecie? I jak twoim zdaniem to zewoluuje na rynku? Ja bardzo bym chciał pójść w kierunku terapeutycznym. Dlatego, że nawet jako produkt, który jest skierowany do młodzieży, no wiemy, jaka jest w ogóle sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o pomoc młodzieży, dla młodzieży. Więc to znowu jest kwestia tego, czy ja ten projekt dobrze poprowadzę, czy my poprowadzimy to dobrze. Znowu kwestia loterii, bo nie wyjdę z założenia, że każdy projekt ma szansę się wybić na tych, jest dobry, wiadomo, jakie są statystyki i według mnie jest to jakiś łód szczęścia, bo po prostu może być to oczywiście samozaparcie, że ja przez 3-4 lata będę po prostu codziennie chodził na spotkania, ludzie będą mi pluć w twarz, aż w końcu ktoś we mnie uwierzy, albo wcześniej po prostu odpadnę, no ale to są jakieś czynniki, które wpadają na to, również czynnik choćby nawet, nie wiem, finansowy, że możesz do jakiegoś momentu finansować projekt, a nagle musisz już podjąć decyzję, dobra, no źródło mi wysycha, co robić dalej, iść do pracy, ale ja bardzo bym chciał stworzyć narzędzie rzeczywiście, które byłoby w stanie wesprzeć terapię, czy nawet nie tyle co terapię, po prostu wsparcie emocjonalne dla zwykłego Kowalskiego. Rzeczywiście chciałbym pójść w tym kierunku, ale to jest plan mega przyszłościowy i trudno jest mi powiedzieć, czy to jest plan na samo w sobie Innovo VR, czy nie, projekt się nie rozdzieli, w znaczeniu, że po prostu Innovo VR będzie tworzyć te rozwiązania wykorzystujące właśnie, udzielające wsparcia emocjonalnego, rozwijające skillsy, tworzenia nas lepszym pracownikiem, a w pewnym momencie utworzy się po prostu slide project, który mając już to zaplecze, jakim jest Innovo VR, zacznie iść w kierunku terapeutycznym, no bo to jest już wejście w badania, to jest blokowanie się, to jest jakby dużo cięższy. Trudny rynek. W sensie i też jeżeli chodzi o regulację, nie? Tak, ale jakby no, ambicja jest też taka, żeby próbować te regulacje jakoś omijać i można to robić, ale nie chodzi o to teraz, żeby stworzyć naprawdę złe narzędzie, tylko narzędzie, które może pomóc i ten rynek jest na tyle świeży, że
jest wiele miejsca by zaistnieć i nie chodzi o to, żeby zdominować i być najlepszym, bo w to nie wierzę wprost, bo uważam, że na bank w tym momencie w garażu, w biurze, gdziekolwiek indziej na świecie powstaje drugi projekt jak Innovo VR, chociaż na razie jeszcze nie natrafiłem jakoś głośno na coś takiego, co mógłbym w skali konkurencyjności powiedzieć, no mam się czego bać. Okej. Ludzie się tego boją. Ja rozmawiałem przed naszą rozmową z kilkoma osobami i większość ludzi powiedziała, nie zdefiniowali dlaczego, ale zdefiniowali, że oni nie chcą takiej przyszłości, gdzie terapeutą będzie maszyna czy AI. Nie potrafią zdefiniować dlaczego. Jak byś to skomentował? Po prostu jeszcze jest za wcześnie, by o tym, żeby to definiować autentycznie. To jest naprawdę świeży produkt. No, kiedy w ogóle powstawał przecież AI, sztuczna inteligencja, dostęp do niej, no to pamiętam, że na którejś z tych pierwszych programów na stronie było napisane, że nie bój się, to narzędzie nie pozbawi ciebie pracy, nie zastąpi copywritera. My byliśmy wtedy na poziomie copywriterów, tak? No i copywriterzy się bali. Było wtedy szum, że przecież zastąpi to nas i tak dalej, nie będziemy z tego korzystać. Voilà. Opiera się to już teraz na tym. W mojej ocenie na pewno nie będzie to w 100% i ja czekam na ten moment, aż dojdzie do jakiegoś buntu społecznego, że właśnie trzeba zastopować wprowadzanie sztucznej inteligencji do organizacji, bo my tracimy pracę. No to jest trochę tak jak... Ja nie myślę o tym, że oni się boją utraty pracy. Ja nie mówię teraz, tu nie chodzi o utratę pracy, mi chodzi o to, że po prostu jak boimy się utraty pracy przez sztuczną inteligencję, no to mi chodzi po prostu o ten bunt, że ludzie nie wszyscy będą chcieli z nią współpracować. I tak samo uważam, że nie wszyscy będą chcieli współpracować pod względem swojego rozwoju emocjonalnego ze sztuczną inteligencją, bo nie wiem, są dumerami, bo po prostu boją się o swoją prywatność i tak dalej, ale ja nie mam potrzeby Mi się wydaje, że tam jest bardziej chodzi o poczucie jakieś, że tu maszyna nie będzie mnie diagnozować, nie? Że to tu musi być człowiek. Nie wiem, no mi się też wydaje, że to jest normalne, że ta ewolucja w tę stronę pójdzie, jeżeli chodzi o AI produkty. Wydaje mi się, że wirtualny psycholog dla mnie jest dosyć intuicyjnym dzisiaj rozwiązaniem, że powstanie. Nadal się trzymam tego, jeżeli ty żeś się odważył używać AI do wsparcia twojej pracy, czyli strzeliłeś sobie w stopę, bo już nie jesteś tyle tak wartościowym pracownikiem jak wcześniej, bo już nie ma twojej kreacji i ty się do tego przełamałeś. Uważam, że ludzie po jakimś czasie świadomi lub chcący uzyskać jakiejś pomocy, bo okej, jeżeli ty jesteś człowiekiem, który nie wiem, chodzi do terapeuty, chodzi do coacha, stać cię na to, jak najbardziej. Ja ci klaszczę, rób to, zajebiście, bo jesteś człowiekiem, który pracuje nad sobą, jesteś świadomy, jesteś dużo bardziej godny właśnie, nie wiem, zaufania, chęci współpracy niż człowiek, który jest tykającą bombą i on nie pójdzie do specjalisty, bo on się z kimś nie podzieli, on nie pójdzie do specjalisty, bo go nie stać, ale też nie wezmę wsparcia od sztucznej inteligencji, no bo to jest sztuczna maszyna, no to okej, no to jesteś tykającą bombą i zobaczymy, co dalej się dzieje i może właśnie, nie wiem, no ja zawsze... Czyli myślisz, że to jest takie po prostu zaściankowe myślenie i się ludzie przyzwyczają? W mojej ocenie tak. Tak jak powiedziałem, ja nie celuję w 100% populacji społeczeństwa. Jeżeli nawet 40% populacji by skorzystało z tego typu rozwiązań, nie mówię o swoim. Mówię po prostu o rozwiązaniach, które ich wesprzą emocjonalnie. My naprawdę pójdziemy do przodu. No my żyjemy w takim stresie, że jakby, no jeżeli my nie upuszczamy tego balonika, no on kiedyś musi pęknąć. Tak. To jest nawet taki przykład głupiego schematu, że facet, który jest zostawiony przez dziewczynę, idzie na siłownię, idzie pakować, tak. Bo teraz będę atrakcyjny dla kolejnych lasek, po czym wchodzi związek, znowu ten związek mu się rozwala, znowu idzie na siłownię. To jest powtarzany schemat, gdzie nie jest rozwiązaniem to, że ty pójdziesz na tą siłownię, przypakujesz, wywali swoją już całą złość na tę sztangę, no bo ona mnie rzuciła i tak dalej. Stary, ty weź się zastanów, co się dzieje z takiego, że ty za każdym razem ten związek uwalasz, tak? I pójście na tą siłownię nie jest rozwiązaniem, więc albo sobie pogadaj z wirtualnym buddym, może o tym problemie, albo pójdź do kogoś, ale jeżeli ty nic z tym nie zrobisz, jest duże prawdopodobieństwo, że znowu jak wejdziesz w kolejny związek, gówno z tego wyjdzie, no zawali się i ty znowu pójdziesz na siłownię i tak dalej, więc ja naprawdę uważam, że jeżeli człowiek
ma do tego chęć i ja rozumiem, że jest ten opór przełamania się, żeby porozmawiać z tym sztucznym tworem i że on jest mi w stanie dobrze doradzić. Dlatego my żeśmy tyle poświęcili czasu, żeby właśnie dokładnie ten produkt zbudować, całe te scenariusze. No i ja w pewnym momencie też była taka sytuacja, że po prostu się wkurzyłem w projekcie, bo zauważyłem, że on głupio działa i usiadłem i wszystko analizowałem, całą bazę i żeśmy przekształcili to na nowo i po to my robiliśmy te testy, żeby sprawdzić, czy to działa. No i mówię, my jesteśmy po grubych testach, mamy zadowolenie na poziomie 90% i autentycznie chyba zdarzyło się, że system 2 razy głupio poprowadził case. Tak, po prostu. Więc jakby prawo odrzutu super, ale my się na tym nie zatrzymamy. My zatrzymujemy. My zaraz wchodzimy w współpracę z uczelnią wyższą, bo to nie ma być oparte tylko i wyłącznie na widzimisiu prywaciarzy, którzy sądzą, że są w stanie zmieniać świat. Nie. Ja chcę mieć za tym badania i jakby ja chcę to rozwijać, bo tak jak powiedziałem, na razie jest to produkt kierowany do firm. Jest to czysto strategia biznesowa, dlatego że B2B będzie mi łatwiej sprzedać i właśnie ten projekt będzie w stanie się w tym momencie refinansować niż robić B2C, ale chcę ten produkt ogólnie kierować do wszystkich, żeby każdy mógł sobie po prostu mieć to wsparcie emocjonalne i chcę współpracować autentycznie z uczelnią wyższą i robić w tym kierunku badania, bo wierzę, że jesteśmy w stanie wiele zdziałać i nawet się nie zamykam na to, że ja mam być jakimś monopolistą w tym sektorze, bo autentycznie coraz więcej mamy projektów, które wykorzystują sztuczną inteligencję i wirtualną rzeczywistość do udzielania wsparcia emocjonalnego i ostatnio byłem na pitchingu projektów startupowych, gdzie pojawił się projekt, który robi produkt wykorzystujący właśnie wirtualną rzeczywistość do wsparcia młodzieży. Ja mówię, pogadajmy, bo może jest jakiś tam część, gdzie my jesteśmy w stanie autentycznie się uzupełnić i wspierać, bo ja nie chcę tworzyć czegoś, co jest zamknięte właśnie i sfokusowane tylko i wyłącznie na kwestię zysku. Ja autentycznie chcę coś stworzyć, co zmieni trochę nasze funkcjonowanie i nas wesprze, czy to w życiu służbowym, biznesowym, czy po prostu prywatnym. Żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że jak jadę samochodem lewym pasem, to koleś przede mną nie blokuje mi celowo, po prostu, żebym ja go nie wyprzedził, bo on będzie miał, urazi jego godność. To jest rzecz, której ja autentycznie nie rozumiem, co powoduje w człowieku coś takiego, że mamy autostradę, jedziemy lewym pasem, jedzie przede mną samochód i jeszcze przed nim. Ten przede mną świeci mu światłami, że ma zjechać, w końcu zjeżdża na prawy pas, ale ten przede mną już nie zjedzie. Chociaż przed chwilą miał tą sytuację. To jest właśnie osoba niestabilnie emocjonalna, która jest twoim pracownikiem, jest twoim kamem możliwe, bo samochód wygląda na, nie chcę nikogo urażać, ale jednak samochód służbowy i on idzie ci sprzedawać twój produkt. No i spoko, albo pójdzie, albo nie, w znaczeniu ta sprzedaż, bo targają nim emocje. To jest właśnie to przełożenie na biznes. Stabilizując emocje pracowników, my jesteśmy w stanie 4-krotnie zwiększyć wynik finansowy firmy, dlatego że oni zupełnie inaczej zaczynają pracować. Jest to pewna grupa produktów, tak jak czuję. Nawet pewnie będę mógł cię połączyć też z jednym znajomym, który robi też w podobnym środowisku taki produkt. Na jakim wy jesteście etapie? Czy wy jesteście, czy dzisiaj już rozmawiasz z klientami, czy wy jesteście gotowi na klienta w ogóle? My teraz kończymy, jak to ładnie nazywając, strategię marki, czyli właśnie jak to wszystko opowiadać i właśnie rozpoczynamy moment sprzedawania produktów, zdobywania pierwszych klientów, gdzie cel jest właśnie zrobić tak w sposób jakby w tym ambitnym planie, żeby do końca roku zarobić 100 000. Również rozpoczynamy proces pojawienia się w ogóle w Emiratach, w Dubaju jako oddział spółki, bo tam jest bardzo duży nacisk na właśnie rozwój produktów w sektorze mental health, więc od razu przyjmujemy tą strategię wyjścia poza rynek polski, chociaż nie planowałem tego aż tak szybko, ale nadarzyła się okazja, zaczęliśmy rozmawiać i jakieś kroki już podjęliśmy, więc też mam nadzieję, że niedługo zaczniemy oferować nasze usługi tam, a tak to po prostu zobaczymy, co świat przyniesie, bo
tak jak powiedziałem, ten problem jest globalny i po prostu chcę rozmawiać z każdym. Też nie zamierzam doprowadzić do takiej sytuacji, że my nie udźwigniemy, więc my nie chcemy mieć za dużo klientów teraz. To jest faza nadal testów, jakichś pewnie kolejnych pivotów, no bo my jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, że wprowadziliśmy to do klienta. To jest ten moment, kiedy my to zaczynamy robić, ale jakby jako produkt jesteśmy już na to gotowi. Okej. Mówisz o tym, że produkt może być globalny. Czy to nie jest tak, że jednak jakieś różnice, czy kulturowe, czy językowe, będą wpływać na to, że musicie w jednym miejscu się najpierw dobrze rozwinąć, żeby iść na inne kraje? Czy jak najbardziej, jeżeli chodzi o różnice językowe, bo to jest bardzo ważne. To nie jest tak, że produkt jest tworzony w myśli globalnej i on będzie automatycznie tłumaczony za pomocą sztucznej inteligencji, programów na inny język. Nie, to musi być napisane tym właśnie językiem, dlatego że każdy te emocje może zupełnie inaczej opisywać, więc kiedy ja mam zamysł, że będziemy wchodzić na rynek arabski, ten program musi po prostu od strony językowej zostać napisana po arabsku, a nie, że my sobie przetłumaczymy tłumaczem Google'a. No właśnie. Więc to jest podjęcie po prostu decyzji, no to jest bardziej zrobienie takiego badania rynku, czyli ja nie wiem, zacznę rozmawiać z firmami we Francji, tak, słuchajcie, mamy taki produkt, czy wam się to podoba, czy nie. Jeżeli ja zobaczę, że jest ssanie, to jest ten moment, kiedy ja podejmuję decyzję, poświęcamy ten miesiąc, żeby przekształcić to dla Francuzów. Jeżeli Japonia to chwyci, przekształcamy to na japończyznę. To jest kwestia tylko i wyłącznie zrobienia badania rynku, ale sam sobie problem jako emocjonalny pracowników jest globalny. No to nie jest coś, co my mamy w Polsce, a w Japonii jest inaczej, we Francji jest inaczej, czy w Stanach jest inaczej. No, w każdym kraju jest ten sam case, no i tego nie da się ukryć. Dobra. I ile dzisiaj jest ludzi w zespole, w ile osób da się postawić taki startup? Dzisiaj w zespole jest 5 osób. Super. I jakby to jest na ten etap było wystarczające, żeby to postawić i to też było tak, że to były rozmowy i uważam, że zespół mam naprawdę jako osoby, z którymi to robię, są mega super, bo i Przemka znasz, i ja się znasz, nie znasz Natalii, która współtworzy ze mną ten projekt, ale też jest po prostu mega osobą i ja powiedziałem, że jeżeli ja mam ten projekt zrobić, to muszę go zrobić z Natalią, bo Natalia jest totalnie moim przeciwieństwem. Bo ja jestem ten, który właśnie lata w chmurach, wymyśla jakieś tam różne pomysły i nie chce się zatrzymywać, a Natalia jest ta od liczb, to jest ta osoba, która mnie ściągnie na ziemię i ja do niej dzwonię i mówię, słuchaj, idźmy w tym kierunku, a ona mi powie od razu nie, bo to i to, nie teraz i będzie mnie tak stopować. Więc ja wiedziałem, że ja potrzebuję mieć w zespole taką osobę. Nie chciałem być osobą, która ma być z jednej strony kreatorem, a z drugiej strony ma być tą osobą od liczb, czyli właśnie ma twardo stąpać po ziemi, bo nawet nie czuję się w tym dobrze. Po prostu wiedziałem, że to będzie moje jakieś ograniczenie i wolę znaleźć zaufaną osobę, której mogę powierzyć tą część i to jest jej zmartwienie, jak strasznie to zabrzmi teraz, żeby właśnie to wszystko się spinało pod względem takim, że nie rozpędzajmy się jeszcze za szybko, nie idźmy już w tego terapeutę, tylko na razie zróbmy ten produkt i tak dalej. Tutaj będzie to w ten sposób procesowane, a Jędrzejewski z tyłu sobie już tam wyjeżdża na wakacje, 3 tygodnie jest ten i już pisze na tym to wchodzimy teraz tu i tu, jakby ma nowe koncepcje, ale właśnie ona jest tą osobą, która ma to procesowo wszystko układać. Czyli ty bardziej będziesz się zajmował misją, wizją i kierunkiem projektu plus sprzedażą, z tego co słyszę? Będę uczestniczyć przy tym. Jakby ja bardzo chcę doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie autentycznie każdy odpowiada za swoje zadanie, za swoją działkę i jest tym mistrzem zajebaku. Po prostu, że... Dobra, to jakbyś miał na wykresie okołowym wymienić, jakie są działki tego startupu, to jak byś je nazwał? Działki w jakim znaczeniu? No, to kto za co odpowiada? Tak, ty użyłeś. Więc jeżeli mamy mnie, to jestem ten człowiek, który wymyślił tą wizję, pospinał ludzi i jakby chce rozwijać ten produkt dalej, nie wiem, wykorzystuje technologie, które są teraz lub będą, żeby to tworzyć. Natalia jest czysto procesowa, czyli jest, nie wiem,
moim COO, czy tam CFO, czyli ona odpowiada właśnie za finanse, za takie kwestie administracyjne, ale tu nie chodzi jakby o nie wiem, tylko nawet procesy, tak, czyli rozważaliśmy wejście w jakieś inkubacje, cokolwiek. Jej zadaniem jest właśnie przeanalizować umowę, sprawdzić to, gdzie są kruczki i tak dalej. Mamy Asię, która jakby dała cały know-how pod względem właśnie coachingowy. To jest takie przeniesienie umysłu Asi do sztucznej inteligencji, więc ona odpowiada za tą część, czyli to jest taki head of product. No i mamy Przemka, który jest naszym CTO właśnie i on odpowiada za całą tą infrastrukturę wykorzystywania sztucznej inteligencji i jak to robić. No i jeżeli ja mam określić swoją osobę, to ja jestem we wszystkim, bo muszę wiedzieć, jak od strony procesowej to wygląda, jak wykorzystywać to od strony technologicznej. No to pogadajmy o tym, jak ludzie są bardzo popierdoleni i co możemy zrobić, czyli rozmowa z Asią. Nie, jakby to jest to. Ale chcę mieć takie poczucie, że właśnie w sytuacji, w której ja wyjeżdżam na 3 tygodnie gdzieś, czy też, żeby to było tak, że właśnie ktoś z zespołu gdzieś wyjeżdża, no to ze spokojną głową może wrócić po tych 3 tygodniach, no bo wie, że każde z tych działek była w sposób odpowiedni prowadzona. Więc mamy cotygodniowe weekly, jak to jest w każdym jakby projekcie. Oczywiście normalnie też się kontaktujemy robiąc ten projekt, ale mamy spotkania raz w miesiącu, gdzie robimy takie podsumowanie i wtedy przychodzi ten moment, że Natalia zawsze mówi: dobrze, Michał, to teraz powiedz o wizyjności projektu i gdzie dalej coś tam zamierzamy robić. Fajnie. Jaki jest obecnie taki najważniejszy, najbliższy skok w tym projekcie? Na rozwiązaniu jakiego dużego problemu ty się skupiasz? Co jest taką następnym schodkiem? Schodkiem problemu dla projektu, czy wprowadzając go do organizacji, co on rozwiąże, jako mówisz? Nie, moim zdaniem, w sensie mi chodzi o wasz projekt, no bo to jeżeli chodzi o wprowadzenie do organizacji, no to ja zakładam, że to będzie jakiś proces. Bardziej z perspektywy biznesowej mi chodzi, waszego... No ja czekam do tego momentu, że jak my zaczniemy pracować nad tym drugim projektem, czyli my go nazywamy krzemowym mentorem, Mentor. Okay. Czyli właśnie narzędzie, które już będzie poprzez to, że mamy to narzędzie, które rozumie emocje, będzie w stanie pracować z nami, nas rozwijać skillsowo i ja już wiem po badaniu rynku i rozmowach z klientami, że to jest to, na co firmy czekają tak naprawdę. Że jeżeli przyjdzie to narzędzie, które poprzez wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, wykorzystanie sztucznej inteligencji, ja będę w stanie podnosić kwalifikacje pracowników poprzez zmniejszenie im kosztów, bo ja nie muszę ściągać osoby, która będzie robiła szkolenie. My nie będziemy musieli wyłączać działów, żeby przeprowadzić szkolenie, tylko każdy indywidualnie będzie się szkolić, kiedy będzie mu to odpowiadało i zamiast, nie wiem, robić szkolenie 1,5-godzinne, my zrobimy szkolenie w 40 minut, bo właśnie wykorzystując wirtualną rzeczywistość, nie będąc ocenianym, będziesz w stanie szybciej przyswoić tą wiedzę i jesteś w stanie, kiedy chcesz trenować nawet współpracę ze swoim zespołem, no to jest ta przyszłość, gdzie... Okay. I to jest to, co nas wyróżnia, że my już mamy to narzędzie, które rozumie emocje, czyli rzeczywiście jeżeli ja wpuszczę to teraz na zespół, my będziemy w stanie, i to jest oczywiście też za zgodą, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz to robili za plecami, tylko to jest jako takie narzędzie i to będzie już też, żebyśmy mieli jasność, ustalane indywidualnie z każdą firmą, co jest dla nich ważne, zbierali jakieś dane, żeby tą produktywność twojego zespołu podkręcić i rozwiązywać problemy, które się znajdują, bo jeżeli nawet wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteś menadżerem, masz do dowiezienia jakiś projekt do końca tygodnia i nagle zespół zaczyna ci się żreć. Jesteś jeszcze w wielkiej korporacji, dział HR nie jest w stanie cię wesprzeć w tym momencie, no to ty właśnie, nie wiem, rozmawiając z tym virtual buddy, rozmawiając z tym krzewowym mentorem, jesteś w stanie się przygotować do tego, żeby ten zespół inaczej poprowadzić, rozwiązać te sytuacje. I to teraz nie chodzi o to, że to oznacza, że mój menadżer jest słaby i lepiej go zwolnić, znaleźć innego. No kurna nie, no po prostu każdy z nas może mieć ograniczenia, każdy z nas może być przepracowany. I to jest rzecz normalna i czasami dzieje się tak, że my mamy za dużo na głowie, że się gubimy i dlaczego nie skorzystać właśnie z takiego rozwiązania, które nas wesprze i pomoże nam to szybko ustrukturyzować, ułożyć i rozwiązać. Co by musiało się stać dzisiaj, żebyś przestał robić tą firmę? Nic. To jest ten moment, gdzie jestem na tyle
wkurzony na siebie i jakby właśnie wyciągając wnioski z położonego projektu Amperlife, że no musiałby się po prostu zdarzyć tak, że ja nie mam co włożyć do garnka i to albo drugie zawsze ryzyko powstania substytutu. No ja nie jestem w stanie mieć gwarancji, że no ktoś wcześniej nagle nie wyskoczy z moim projektem, no i co ja bym nie zrobił, no już się nie przebije. To są takie rzeczy, na które ja nie mam wpływu, ale pod względem mojej psychiki ja jestem teraz tak na to po prostu zawzięty i chcę coś udowodnić sobie, światu. I myślę, że to też jest właśnie fajne, że się spotykamy teraz na takim etapie, bo może nam, nie wiem, zdarzy się spotkać za rok i będę w zupełnie innym miejscu, w innym projekcie, to też będzie pokazane, jak to wszystko się wyewoluowało. Ale no, ja bardzo wierzę w to i że możemy po prostu zrobić coś dobrego, jeżeli chodzi właśnie o wsparcie emocjonalne, no i ta myśl właśnie, że to mnie jara, postawienie w przyszłości terapeuty, który będzie po prostu wykorzystywał sztuczną inteligencję, żeby nam doradzić. A załóżmy, że pojawia się substytut, który jest 10 razy lepszy od waszego produktu. Co wtedy się dzieje? No to już znowu jest kwestia taka, czy wiesz, jeżeli pojawi się substytut, który jest 10 razy lepszy od naszego produktu, a rynek jest dopiero raczkujący, nadal mamy wiele procent do zdobycia z naszym produktem. To jest tylko i wyłącznie kwestia podejścia, czy my będziemy w stanie go sprzedać, dojść do tych klientów i go zacząć wdrażać, bo w tym momencie to jest jedyna rzecz, która nas powstrzymuje w projekcie. To nie jest tak, że my nie mamy technologii, to nie jest tak, że my nie mamy produktu. My na razie jeszcze po prostu nie mamy sprzedaży, ale to jest wszystko zgodnie z planem. Jakby to jest ten moment i to będzie ta weryfikacja, czy to będzie szło. I tak jak powiedziałam, ja jestem gotów się nawet założyć, że w każdej chwili może wystrzelić coś, bo ja po prostu bym stwierdził, że to byłaby głupota, gdybym ja powiedział, że nie ma drugiego takiego produktu jak nas. No jakby wyszedł z takiego założenia, nie mam żadnych danych, dowodów, no wiele projektów było budowane w garażu i z pewnością nie jestem jedyny, który ma taką wyobraźnię i to robi. Dobra, do którego momentu życia startupu ty dziś czujesz, że masz takie naprawdę twarde kompetencje, a jaki etap ty czujesz, że mógłby być już dla ciebie trudny i czy jakby ten moment nastąpił, to ty czujesz, że idąc tym pędem, że cały czas się rozwijasz, dokształciłbyś się do tego momentu, czy bierzesz pod uwagę taki scenariusz, że nie dogonisz na przykład swoimi kompetencjami pędu rozwoju twojej firmy? I co wtedy, jeżeli tak się stanie, czy w ogóle jak byś to skomentował? Strasznie długie pytanie zadałeś. Możemy je rozłożyć na części pierwsze. Idźmy na części pierwsze. Bo... Dobra. Jak ty bardzo czujesz się kompetentny, jeżeli chodzi o różne etapy rozwoju startupu? Czy czujesz, że jest taki moment, w którym startup dojdzie do takiego momentu, w którym ty nie masz kompetencji, żeby go rozwijać dalej i co wtedy? Ja uważam, że to nie jest tak, że ja nie mam kompetencji, żeby go rozwijać dalej. To jest kwestia mojego ego, czy ja jestem w stanie stwierdzić, że jest ktoś mądrzejszy ode mnie i ja nie mam z tym najmniejszego problemu, autentycznie. Ja szanuję ludzi, którzy mają większą wiedzę ode mnie i w życiu nie chcę się tworzyć na kreatora najmądrzejszego. I też nie lubię takich osób właśnie, którzy ewidentnie nie mają wiedzy, bo to słychać po tym, jak po prostu opowiadają o różnych produktach, o tym, co robią, a robią z siebie po prostu mistrza. To jest coś, co jest niezgodne z moją naturą. Więc jeżeli ja nie mam w czymś kompetencji, nawet jeżeli spojrzymy na ten właśnie aspekt typu ja wolę marzyć i tworzyć kolejne wizje niż być bardzo poukładanym, chociaż jeżeli jest taka potrzeba, to potrafię być, ale po prostu to jest jakieś tam moje ograniczenie, to ja wolę znaleźć osobę, z którą będę w stanie właśnie to wspólnie robić, niż, nie wiem, zaprzeć się kopytami, powiedzieć, że to ja będę robić, uwalić projekt, jakby, no come on, to nawet na zasadzie, ja miałem pomysł stworzenia InnovoVR, ale ja potrzebowałem porozmawiać z Asią, bo ja potrzebowałem wiedzy Asi, żeby ten produkt powstał, a nie Jędrzejewski wszystko wymyślił i to jest w jego kompetencjach. Jakby każdy ma z nas jakieś skillsy i się rozwija, więc ja mam chyba ten problem, że jeżeli ty mi zadajesz teraz pytanie, w jakich kompetencjach ja mógłbym
coś położyć czy wstrzymać, to jestem osobą, która lubi się dostosowywać do danej właśnie sytuacji. Więc jeżeli ja dostrzegam, że nie wiem, nie rozumiem dotacji choćby nad unijnych, to ja zacznę zgłębiać wiedzę, żeby po prostu wiedzieć, jak to działa. Nawet choćby dlatego, że jeżeli ja znajdę tego specjalistę, który ma mi pomóc, nie chcę mieć poczucia takiego, że on mnie rypie w 4 litery. To mi powie wszystko, co ładnie brzmi, jak to, nie wiem, to w tym odcinku właśnie o agencjach SEO, marketingu i tak dalej, no jeżeli się na tym nie znasz, to każdą bajkę kupisz, a później jesteś w czarnej dupie. Nie, ja jestem człowiekiem, który będzie zdobywał wiedzę ze wszystkiego, chciał zrozumieć, jak coś działa, żeby właśnie nawet mieć to poczucie, że osoba kompetentna jest po drugiej stronie ze mną rozmawia, doradza mi, czy nawet przejmie pałeczkę w jakiejś dziedzinie. Więc to jest to właśnie, co ja wyniosłem z tej rekrutacji, że super było nauczyć się tego zdobywania wiedzy, żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy. Więc myślę, że to, gdzie mógłbym powiedzieć, że dla mnie trochę jest najgorsze w organizacji, to jest właśnie to, że ja lubię myśleć bardzo szeroko, wielowątkowo i do przodu. Inaczej zadam to pytanie. Będę drążył. Czy czujesz, że większe prawdopodobieństwo jest, że firma osiągnie sukces z prezesem, który będzie się w międzyczasie rozwijał w różnych dziedzinach, wymiarach, czy na przykład nastąpi coś takiego, jak w różnych okresach rozwoju firma wymieni sobie prezesa na takiego z innymi właściwościami. Jakbyś miał postawić beta, to co? To jest tak, to jest tak indywidualne podejście, że jeżeli masz człowieka, nie mówię o sobie, ale prezesa, który naprawdę jest w stanie właśnie poświęcać swój czas na to, by rozwijać firmę samą w sobie, czyli dobrze ją prowadzić, plus zdobywać elementarną wiedzę, by się upgrade'ować, no to jest jeszcze jeden ten taki mega ważny czynnik, czy ta osoba, która miałaby ciebie zastąpić, ma tą wizyjność właśnie, no bo to, że znajdziesz osobę, czasy znowu Apple'a, cofnijmy się, jak Jobsa wywalali. No ja właśnie myślę o Jobsie i o Cooku, czy jest taka osoba, która z Jobsa jest w stanie się zmienić w Cooka? Nie wiem, znaczy ja nie lubię przyjmować założeń, które negują każdą rzecz po prostu, że jest coś nieosiągalne, dlatego że, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest jakieś ograniczenie umysłu, wyobraźni, no bo wszystko jest możliwe, ale osobiście po prostu nie do końca może to czuję, ale uważam, że jeżeli na stanowisku prezesowskim jest osoba, która rzeczywiście ma wizję, ale w pewnym momencie nie idzie do przodu, przykład Polaroid, czyli mamy markę, która upadła, bo nie poszła z biegiem, no to był błąd. To jest kwestia w tym momencie ega właśnie naszego, jakby, że my nie potrafimy czegoś odpuścić. Więc ja wiem, że to są mega generalizacje, zgadywanki i tak dalej, ale ja osobiście na szczęście mam tak, że ja lubię się rozwijać, lubię i tak jak powiedziałem, nie lubię być robiony w 4 litery, więc ja po prostu lubię się dowiedzieć czegoś, żeby nawet po prostu mieć większy fan z tej rozmowy, no bo jeżeli ja mam mieć spotkanie na temat czegoś, gdzie wiem, że coś jest mi potrzebne, ale ja nawet nie wiem, na czym to dokładnie polega, no to co to jest za rozmowa? No po prostu to jest totalne nieprzygotowanie, więc jeżeli naprawdę jesteś w stanie poświęcić czas, by właśnie wykonywać swoje taski, które są z założenia takie, żeby rozwijać tą firmę, a z drugiej strony poświęcać czas na swój samorozwój, by być lepszym, by lepiej to rozwijać, no to uważam, że to jest osiągalne. To też jest kwestia właśnie, jaka osoba jest na tym stanowisku. No, opieramy się z reguły, właśnie zawsze rozmawiając o jakichś wielkich nazwiskach, bo każdy je kojarzy. No jeżeli spojrzymy na Muska, który poleciał do Rosji kupić rakietę, splunęli mu na buty i on w samolocie wracając już tutaj stukał kosztorys wybudowania rakiety, znajdź mi łatwo taką drugą osobę. No ale to jest osoba, która jest wszechstronna, nawet przy jego odpałach i to, że ktoś jest na stanowisku prezesowskim, czy jest na stanowisku jako po prostu jest sterem, kapitanem tego okrętu, to jeżeli on sprawnie umie właśnie wykorzystywać wiedzę ludzi, którzy są wokół ciebie, to jesteś w stanie
rozwijać produkt poprzez potwierdzanie swoich myśli, wizji, ale przez osoby, które są od ciebie mądrzejsze. Ale z drugiej strony, gdyby ta osoba mądrzejsza usiadła na tym stanowisku, ona jest tylko ukierunkowana i zamknięta w danym obszarze, no to szybko ten okręt po prostu stanie. No, ja pamiętam, jak kiedyś studiując prawo usłyszałem, jak profesor powiedział do studenta, ma pan wielką wiedzę, ale niech pan zostanie uczonym naukowcem, niech pan nie idzie na salę sądową. I powiedział mu to szczerze, dlatego, że po prostu koleś, nie wiem, czy domyślam się, chodziło o to, że po prostu on nie miał tego skillsa, żeby pójść na tą salę sądową, wykłócać się i jego jakby możliwości, to co reprezentował wtedy, było dużo lepsze do wykorzystania właśnie w pracach jakichś naukowych niż byciu w takim ogniu strzale, tak, na sali sądowej. Okej, dobra. Ciekawa odpowiedź, no. Spoko. Czy czujesz, że szczęście w biznesie to jest duży czynnik, który może położyć biznes lub sprawić, że wystrzeli? Z pewnością tak. Według mnie, wytrwałość to jest jedno, ale wytrwałością, jak nie masz pieniędzy, nie zbudujesz biznesu, zamyka się jakby koło, tak, no. To jest czynnik, musisz trafić w grupę, która w ogóle będzie chciała, musisz trafić z dobrym produktem, to jest pierwsza rzecz, tak, rzeczywiście, gdzie będzie ssanie, no musisz trafić na inwestorów, którzy w to zainwestują, uwierzą w to, musisz, nie wiem, sam mieć na to środki. Jest jakby, nie wiem, no mówi się chyba statystycznie, że 1 na 10 startupów osiąga sukces. Mówi, no też przy ilości projektów, wysypu projektów, ja mam takie trochę przemyślenie, zdanie, gdzie mamy konkursy startupowe. Sami jesteśmy przecież w konkursach startupowych. I jeżeli masz pitch session, który trwa 3 minuty, ja wiem, że da się zrobić pitch w 3 minuty, ale Amperlife nie był w ogóle projektem na 3-minutowy pitch. I to nie dlatego, że byliśmy do dupy, żeby się pitchować, tylko po prostu to był tak duży projekt, że dla mnie to było w ogóle jakąś powalone, że ja muszę wyjść na scenę i w 3 minuty opowiedzieć o koncepcie zmiany w ogóle systemu energetycznego, samochodu wodorowego, wszystkiego, co się dzieje, zrób to w 3 minuty i jeszcze strategia marketingowa, jak się na tym zarobi pieniądze i tak dalej. Więc ja uważam, że jeżeli masz takie kłody rzucane pod nogi, to jest po prostu zabijanie jakiejś znowu możliwości twórczości innowacyjnej i zabijanie ludzi, którzy chcą się o to ubiegać. No bo jeżeli ty wchodzisz w jakiś konkurs startupowy, który ma wspierać twój rozwój, budować to wszystko, ty się uczysz i ty na dzień dobry dostajesz później 3 minuty na zaprezentowanie siebie i to jest twój w ogóle pierwszy pitch session, jakby taki konkurs, no to ja nie postawiłbym na ciebie pieniędzy, no sorry. Po prostu jakby musisz być zajebiście dobry i mieć te skillsy, żeby jakby wejść jak w masło i to zrobić, ale jeżeli nigdy tego nie zrobiłeś, to 3 minuty, żeby przejść dalej w konkursie jest dla mnie po prostu od czapy. I my nawet teraz to... Okej, dobra, rozumiem. Czyli ty jesteś bardziej za tym, żeby ci... Jestem bardziej za selekcją pomysłów, że rzeczywiście weźmy mniej pomysłów do projektu i zamiast, nie wiem, pochwalić się później, że wzięliśmy w naborze 50 projektów, weźmy po prostu te 30 projektów, dajmy im więcej. Ale zanalizujmy je. Tak, niż masz, i to jest dla mnie już takie bardzo ciekawe, że ostatnimi czasy właśnie zgłaszasz się do jakiegoś konkursu startupowego, piszesz ten wniosek, żeby napisać na ostatni dzień, wyrobić się w tym deadline'ie, a później dostajesz informację, przedłużyliśmy nabór o 2 tygodnie, bo coś tam. Bo prawda jest taka, że niewiele projektów się zgłosiło i szukacie więcej projektów, a ty żeś poświęcił swój czas, energię, coś innego, no bo nie wiem, żeby napisać wniosek musiałeś poświęcić, nie wiem, spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi, swój ten. A później tak jest to wydłużane, żeby tylko i wyłącznie wykazać, że było takie wielkie zainteresowanie, że spłynęło tyle wniosków. Okej, czyli to nie ilość, tylko jakość. No ja czasami mam takie, że jak patrzę, kto jest w jury i pitchingu, to mam trochę, że nie wiem, czemu prezentuję osobom, które nawet nigdy nie postawiły żadnego projektu. Jakby często mam wrażenie tak i okej, możesz być specjalistą w danej dziedzinie, kumam to, jesteś specjalistą z marketingu, więc siedzisz w jury, ale jeżeli siedzisz w jury dlatego, że za tobą jest marka, ty nie wiesz o budowaniu startupów, nie wiesz o budowaniu biznesu, niewiele w życiu zrobić, ale jesteś w tym jury, a na dadach nawet jeszcze słabo występujesz na scenie i jesteś w jury, które ocenia kogoś, kto się męczy, poci, przeżywa stresującą sytuację i ty mówisz, twój pitch nie był za dobry, bo tego nie powiedziałeś. To jest takie, stary, no zrób to samo. Twoim zdaniem w ogóle Polska to jest dobre miejsce do prowadzenia biznesu?
Czy przedsiębiorcy mają tu łatwo, patrząc na przestrzeni Europy, nie? No bo nie mówię tu o Stanach, tak? No bo różnica pewnie jest duża, ale co sądzisz w ogóle o Polsce? No, uważam, że w Polsce nie jest łatwo prowadzić projekt, w znaczeniu właśnie, że jest tego tyle i jakby ten rynek jest trochę zastopowany, bo jeżeli stworzysz właśnie projekt, za którym idzie misja, a nie kasa, no to z automatu już masz dużo ciężej, no bo nie na to są nastawione fundusze inwestycyjne. Mamy sytuację taką, że dofinansowania te są trudniejsze niż były wcześniej. Nawet podjąłem decyzję, że robimy InnovoVR, wejdźmy w programy akceleracyjne, weźmy dofinansowanie dla rozwoju na startupy. No i masz typu hasło dofinansowanie na poziomie 90 000. Super, 90 000 dla startupu. I nagle jak się napocisz, przejdziesz dalej, to się okazuje, że to nie jest dofinansowanie, tylko to już jest refinansowanie. Że ty masz mieć kasę, żeby pokryć te koszty, a my później tobie może te koszty w ogóle oddamy. I ja mam takie ząga totalnego, what the fuck. No to jest zabijanie właśnie jakiejś tam przedsiębiorczości u człowieka, czy ambicji, no bo ty nawet po prostu nie masz tych pieniędzy, no i koniec. Właśnie zamknęła się twoja ścieżka, ale śmieszniejsze jest to, że ty poświęciłeś czas na to, żeby wziąć udział w tej ścieżce. Więc uważam, że jest ciężko się wybić, ale oczywiście jak masz dobry pomysł, jak znajdziesz inwestora, jak będzie ssanie, no to ci się uda. Trudno jest mi. Uważam po prostu, że ambitne projekty naprawdę, które miałyby zmieniać świat, to nie jest rynek, który ma pieniądze na to. Okej. Dobra, to gdzie twoim zdaniem jest lepiej prowadzić taki biznes? No z pewnością czy to Stany, czy to cały sektor East, czyli Arabia, no ma tam od groma pieniędzy do wykorzystania. Zupełnie jest inaczej budowane to wszystko i też dłużej się na przykład w tamtym rejonie zdobywa te pieniądze, no bo tam jest kwestia zaufania, relacyjności, no ale rzeczywiście tam są ogromne środki do pozyskania. Kwestia jest też taka, że czy budujesz to w zamyśle, że rzeczywiście chcesz coś zrobić, czy chcesz nachapać się kasy i zniknąć w pewnym momencie. Wiemy, że różnie bywało, ale uważam, że czy to zachód, czy to wschód, tam są pieniądze większe do wykorzystania, ale ty musisz się tam przebić. Jakby musisz się dostać, musisz mieć choćby na tyle w sobie wiarę, że twój angielski jest na tyle mocny, że ty jesteś w stanie udźwignąć rozmowę inwestorską, czy z potencjalną jakimś osobą. I wydaje mi się, że czasy COVID-u były właśnie dowodem tego, że się da, bo my się nagle zamknęliśmy, musieliśmy rozmawiać, byliśmy bardziej przygotowani do tych rozmów online'owych, a zanim był ten COVID, no to jednak to było face to face, latanie gdzieś tam, to wszystko, więc wydaje mi się, że to jest po prostu przełamanie jakichś barier, ale mam takie wrażenie, tam są większe pieniądze, ale jest się trudniej dostać, no bo jeżeli mamy projekt, który jest catchy, jest super zajebisty i dostaje jakąś kwotę w Polsce, no to jeżeli rzeczywiście jesteś zajebisty, to po co ty poszedłeś po tą kwasę w Polsce, jeżeli dostaniesz tą samą wartość albo i więcej w dolarach po prostu, no bo z jakiegoś powodu no chyba, że twój projekt jest stricte tylko i wyłącznie na twój region, czyli na Polskę i dlaczego mamy inwestować w Polskę. Okay. Ale jeżeli budujesz produkt globalny, który jest chwytliwy, no to tu pada to pytanie, dlaczego robisz tą inwestycję tutaj, gdzie no musisz odsprzedać udziały i tak dalej. Później znowu jest jakaś kwestia reinwestowania innego podmiotu, który da kasę. Znowu kto się wyprztyka z udziałów. No jakby to jest mega ciężkie podejście, jak to podjąć. No ja chcę to jak najdłużej, jeżeli chodzi o Innovo, mówię, utrzymać to we własnej kieszeni. Jeżeli będzie kwestia finansowania tego projektu, ja chcę ten projekt finansować ewidentnie z pieniędzy zagranicznych. Nie chcę brać ich. Nie myślisz o polskich pieniądzach? Nawet już zrezygnowałem z brania dotacji unijnych na ten moment. Po prostu braliśmy jakiś udział w programach akceleracyjnych, przechodziliśmy dalej, ale kiedy przychodził moment podpisania umowy i analizowania tego wszystkiego, było takie fuck it, no nie jest to warte. Okej, rozumiem. Ja mam wrażenie, że Amper Live był takim dużym projektem w porównaniu do InnovoVR. Przepraszam. Chociaż z drugiej strony ty powiedziałeś, że i tak w tym Amper Live wykombinowaliście
w małej skali, żeby go powiększać i tak dalej. Jak ty byś ocenił porównywanie tych projektów? Czy ten Amperlife był większy? Czy... Z pewnością tak. No, wiesz, za Amperlife'em była cała... Znaczy był większy, wiadomo, że większe to było chyba wyzwanie, tak? On był dużo bardziej skomplikowany technologicznie do zrobienia. Jakby. Stworzenie teraz narzędzia, które wykorzystują sztuczną inteligencję, to nie jest żaden rocket science. Jeżeli ktoś opowiada bajki po prostu o ciężkiej pracy, chociaż oczywiście zostało to poświęcone na ten, żeby zbudować Innowowia również jakby ilość wykonanych godzin, no ale to nie jest to samo, co zaprojektowanie, tak. No to jest i kiedy ja nie wiem, i to jest rzecz, której właśnie ja w obecnych czasach nie rozumiem i też pokazuje to, że ludzie są mega nieświadomi tego, jak się ta technologia rozwija, bo jeżeli ktoś opowiada, że nie wiem, ma zaawansowane awatary, wydał kupę kasy na to, a widzi, że to jest po prostu zwykły awatar z jakiegoś dostawcy i to widać. Gotowego narzędzia. Tak, i to nie kosztuje tyle, a ludzie to chwytają jak pelikany, no to jest właśnie to, że może to jest ta rzecz, której ja nie umiem robić. I to jest w sumie, to jest mój skill, z którego nie posiadam. Doszliśmy do tego. Ja nie potrafię po prostu sprzedawać bullshitu, i właśnie tego, że nie masz czegoś wielkiego, ale udawaj, że masz coś zajebistego, wielkiego i ty jesteś wielki i tak dalej. To jest coś, czego ja nie potrafię robić. Ja jestem na tyle skromny, że po prostu ja mając, nie wiem, awatara, gdzie wykorzystaliśmy usługi jakiejś tam firmy i zapłaciliśmy za to typu, nie wiem, $20,000 czy nawet mniej. Nie będę opowiadał, że wydałem na to $200,000. Nie mam takiego mnożnika razy 10, a inni tym żyją właśnie i to jest to, czego mi brakuje. Ja nie potrafię zakłamywać rzeczywistości, opowiadać, że my jesteśmy wielcy, my jesteśmy Bóg wie czym. Ja opowiadam po prostu, my jesteśmy tu i teraz i tacy i koniec. Okay. I to jest moja ułomność, bo niektórzy właśnie mają to, że z grubej rury, z buta wchodzą i nie wiem, wchodzi na scenę i z okularami Apple Vision i w ogóle opowiada o awatarach, metaversie, a nigdy nie zbudował świata z metaversu. Nie, ale zrobi taką reklamę, że wszyscy super, zajebiście. Nie, ja wolę najpierw zrobić świat metaversowy, zrozumieć jak to działa i dopiero później powiedzieć, że coś... Nie potrafię po prostu opowiadać bajek o czymś, czego nie mam. Okej, czy to jest... Ja wolę wjechać z gotowym produktem, nikt nie widzi jak Elon wchodzi z kierownicą od samochodu i opowiada o samochodzie, który wyjedzie. On wjeżdża z samochodem. Z drugiej strony zbiera kasę, jak jeszcze go nie ma. Zbiera kasę, rozmawia z ludźmi, ale nie, że jakby idzie na konferencję i mam tu kierownicę i to jest wyznacznik to, że za 3 lata wjedzie tutaj. Nie, on po prostu prezentuje nowy produkt, on twardo idzie i to jest to, czego ja nie umiem i to jest ta moja ułomność. Może rzeczywiście jest, nawet w tym projekcie powinien być ktoś na stanowisku CEO, kto po prostu z grubej rury będzie już opowiadał, gdzie my to nie jesteśmy, czego my to nie robimy, nawet tego nie mając, żeby tylko i wyłącznie podgrzać ten ogień pod ludźmi, żeby oni też, wierzyli w ten projekt, chociaż to jest, teraz mamy październik, to jest pierwszy raz, kiedy my oficjalnie wychodzimy już do ludzi. My na konferencji się pojawiamy poświęconej właśnie rozwiązaniom technologicznym do HR-u, gdzie mówimy o właśnie mental health, wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Pojawia się pierwszy artykuł, nawet ze mną po prostu w jednym z magazynów. Więc to jest ten moment, kiedy my wychodzimy do świata i zaczynamy mówić, ale ja miałem problem mówić, 4 miesiące temu już, że mam produkt, który jest taki i w ogóle rozpierdolę świat. Nie umiem tego robić, nie lubię tego robić. Czy myślisz, że to daje ci, nie wiem, czy to jest właśnie jakiś taki downgrade, że powinieneś, chciałbyś się tego nauczyć, czy nie? Czy to po prostu z tobą ja mam takie coś, że mi się wydaje, że ja w ten sposób się nie odklejam od rzeczywistości, bo mam takie wrażenie, że właśnie ludzie, którzy od początku żyją w świecie, który nie jest rzeczywistością, czyli właśnie, opowiadasz o tym, że masz coś, ale później nagle wychodzi na jaw to, że albo nie masz wiedzy, albo nie masz tego produktu, ale najgorsze jest to, że ty żyjesz w tym przeświadczeniu, że ten produkt masz, jesteś zajebisty i zaczynasz popełniać błędy. Ja mam takie historia Emily Holmes, Theranos, tak? Tak. Kropla krwi. Tak. Duży case. Ale ja mam moje osobiste takie przemyślenie jest takie, że po prostu ta dziewczyna wierzyła w to i w pewnym momencie się pogubiła, bo za bardzo to wierzyła, już opowiedziała coś, że coś będzie, co jeszcze technologicznie nie było gotowe, zajebisty pomysł, fajny kierunek i tak dalej, ale ona uwierzyła w to, że oni są tam, gdzie jeszcze nie mogli być.
i tu się pogubiła. I myślę, że to jest jakiś problem mentalny tych ludzi, że oni po prostu się mają chorobę psychiczną. Znaczy, może nie chorobę, ale to jest urojenie swego rodzaju urojenie. Tak? Pytanie, czy to jest tak jak może nie jesteś gotowy jeszcze, żeby w tym miejscu być. No ja pamiętam, że jak robiłem właśnie mój pierwszy projekt startupowy HProxa, to była moja lekcja pokory, gdzie ja uwierzyłem, że ja jestem za wysoko, no bo to było zajebiste, że tak wiesz, tworzysz produkt, jest on zbudowany właśnie, wiesz, w firmie i przychodzi ten moment, gdzie nagle widzisz, jak ktoś z innej części świata zaczyna z niego korzystać. Tu się coś dzieje, po prostu użytkowników zaczyna przybywać. No i też żeśmy się pojawili na różnych konkursach. Fundusze same do nas zaczęły też przychodzić, że chcą w nas inwestować, a ja mówię fuck it, jesteśmy na tyle silni, że nie potrzebujemy. No właśnie to był ten moment taki trochę tego lewitowania nad podłogą i u mnie, że poczułem się zapewnie. No i musiałem jakby upaść, żeby zrozumieć, że hola, drugi raz nie chcę lewitować nad przeżyłem swoją lekcję. To jest tak samo jak mówi się, że pieniądze nie zmieniają człowieka, tylko pieniądze pokazują twoją prawdziwą naturę. Jak nie masz pieniędzy, to nie jesteś pyskaty, nie jesteś hop do przodu, bo po prostu nie masz tego wyznacznika takiego statusowego, ale jak ci przyjdą pieniądze i jesteś w stanie się jakby wybić, to ty po prostu pokazujesz swoją naturę i to, co myślisz o kimś, a nie, że nagle się zmieniłeś totalnie. Okej, dobra, a myślisz też w drugą stronę może, że czy istnieje w takim razie scenariusz taki, w którym po prostu udajemy, lewitujemy, ale to rzeczywiście ten scenariusz się sprawdza właśnie dzięki temu i robimy dzięki temu wielką firmę? Myślę, że takie scenariusze są częste, mogą zaistnieć? W mojej ocenie ja sobie wyobrażam, to odpowiadając na to pytanie w ten sposób, to inaczej. Jeżeli masz pomysł rzeczywiście, który ma sens, no bo to finalnie musi się jakoś sprzedać i lewitujesz i to się wszystko jakoś potoczyło, no to udało ci się to zrobić. Ja mam zawsze wyobrażenie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy kreują pomysły są 3 typy i określam to jako takie ogniska. Masz osobę jedną, która świeci strasznie jasno, jako takie rozpalone ognisko i nią jest Elon, który skupia wokół siebie ludzi, którzy chcą się ogrzać w jego blasku i zarazem, kiedy oni koło niego są, też świecą. Ale jakby tym takim przodownikiem jest on. Masz też ludzi takich, którzy w ogóle nie świecą, ale potrafią właśnie zebrać wokół siebie ludzi, którzy świecą. Czyli jakby do współpracy, wierzą w ich przekonanie. Ale w momencie teraz, kiedy na środku masz ten czarny punkt, a wokół niego masz jasne punkty, to ten środek również świeci. Nie widzisz tego, że on jest ciemny. Ale jak od nich jakby rozproszą się, no to on nie świeci, no bo właśnie to jest to, że on lewituje, opowiada jakieś historie niestworzone nawet, no ale nie jest w stanie tego w żaden sposób sprzedać cokolwiek, ale jak on zbierze tych ludzi, którzy właśnie stworzą to, że on się świeci i on się nimi będzie, nie wiem, wycierać, podcierać, promować, no to jest wiarygodność. No i masz trzecią grupę osób, czyli nieświecących i nie potrafiących właśnie zebrać nawet wokół siebie ludzi, którzy pomogą mu ten projekt pociągnąć. I to jest coś, gdzie ludzie właśnie... Podoba mi się to porównanie. W mojej ocenie to jest grupa, która nie dostaje tak naprawdę wsparcia w dzisiejszych czasach w tej sferze startupowej. No, mamy różne eventy, mamy różne jakby miejsca, gdzie się spotykają i tak dalej, gdzie tak naprawdę polega to na tym, żeby tylko i wyłącznie pokazać, jaki fajny jest ten świat startupowy, ale w każdym miejscu, gdzie rzeczywiście dostać realne mięcho, gdzie ktoś cię leje po twarzy i mówi, no kuźwa, to nie jest ta droga, tu będziesz miał takie problemy, tu będziesz miał takie problemy, z tym się wywalisz i tak dalej. No nie zrobią ci czegoś takiego, dlatego że nikt nie lubi chodzić do miejsc, gdzie jest smutno, czarno, buro, a lepiej pójść, gdzie po prostu udajemy, jaki ten świat jest po prostu piękny i najgorsze jest to, że właśnie ty w to uwierzysz, że ty masz super pomysł, ty zaczniesz lewitować, bo gdzie nie pójdziesz, to po prostu same sukcesy. No. Okej, dobra perspektywa. Czy twoim zdaniem powinniśmy upraszczać wizję, tak żeby była łatwiejsza do zrozumienia, nie wiem, właśnie dla otoczenia? Bo mówiłeś o tym Amper Life'ie, że na przykład
To jest tylko przykład, że ciężko było to zamknąć jakby właśnie w super prostą wizję, no bo to było skomplikowane. Z drugiej strony dzisiejszy twój biznes da się w ogóle każdą chyba misję da się w bardzo prosty sposób przedstawić ludziom. Czy upraszczanie tego pomaga? Zastanawiam się, czy to jest kwestia upraszczania, czy powinniśmy potrafić właśnie rozbić to na dwa typy biznesu. Czyli takie, że rzeczywiście masz to uproszczone i nawet masz te pitche po 3 minuty, a masz też projekty, które są rzeczywiście skomplikowane i one po prostu potrzebują więcej minut na prezentację, żeby zrozumieć przesłanie i co jest do zrobienia. No bo ja nie do końca uważam, że jeżeli przyjmiemy założenie Amper Life'a jako po prostu projektu i on by został uproszczony, czy on miałby taką wartość, jaka szła za nim od początku? No bo to, co było właśnie tym świętym gralem, głową tej ośmiornicy, były te projekty, które były te macki. I gdybym ja to uprościł, podcinał jakieś te macki, no to ta głowa nie do końca miałaby sens sama w sobie. Czyli stworzenie tego całego zdecentralizowanego systemu energetycznego, a żeby to stworzyć, to właśnie było trzeba wytworzyć te wszystkie jakby takie podpunkty pod tym były, które złożyły się w jedną całość i moglibyśmy to budować. Więc ja nie do końca jestem za tym. Z pewnością trzeba umieć upraszczać projekt, żeby go dostosować do wytworzenia, ale nie chodzi o to też, żeby go uprościć i nie zrobić naszej wizji, tylko dobrze ją poukładać i w odpowiednich momentach zacząć odpalać segmenty. Więc na przykład, i to jest z życia wzięte i śmieszne, bo któregoś dnia zadzwoniłem do Natalii, właśnie tej mojej wspólniczki, i mówię do niej: słuchaj, idźmy z produktem tym do młodzieży. Autentycznie dajmy drugi produkt, który będzie pomagać młodzieży. Usłyszałem całą litanię, dlaczego nie, pod względem trudności tego sektora, z czym będziemy walczyć. I co jesteśmy na spotkaniu, ktoś mówi, ten produkt jest świetny do młodzieży. I ja miałem taką przyjemność, jak w końcu sobie w ogóle przypomniałem, że muszę wypomnieć, to i Natalia mówi, że czekam, aż ty mi powiesz, bo ona w pewnym momencie powiedziała: dobra, to jest dobry kierunek, jakby idźmy w to. Więc właśnie to jest tego typu kwestia, że upraszczanie ma sens, żeby tylko i wyłącznie dobrze położyć kroki i w odpowiednich momentach je odpalić, żeby dojść do tego celu, ale uważam, że upraszczanie projektu, żeby nie osiągnąć tej wizji, którą w ogóle mamy, odetnijmy coś, jeżeli rzeczywiście to ma sens i ty w to wierzysz, ale nie wiem, ktoś się tego boi, to nie jest twój problem, to jest problem tej osoby po prostu, bo tak jak mówię, jeżeli to ma przesłanie rzeczywiście sensowne i nie chcę teraz mówić, że jesteś odklejony i dla ciebie to ma, nie, po prostu widzisz problem, ale nie wiem, jeszcze czy to rynek nie jest gotowy na to, czy ludzie, no to jeżeli ty to odpuścisz, to ktoś cię prześcignie. To jest kwestia tak po prostu ułożenia swojego mindsetu, przygotowania się mentalnie i bycia silnym, by w tym wytrwać, by tak to wszystko utrzymać, by w odpowiednim momencie po prostu to odpalić i tam od razu iść. Okej, dobra. Czuję. Powiedz mi, czy ty masz jakiś framework na dobieranie sobie wspólników? Udało ci się zbudować kilka razy zespół. Jak to robisz? Ewoluujący twór. Ja uważam, że wiesz, fajnie się z ludźmi rozmawia, fajnie się z ludźmi współpracuje, ale właśnie na początku, ale trzeba zobaczyć, jak współpraca się ułoży i co będzie za jakiś czas. Więc z pewnością nie jestem ten, który po prostu ma na pomysł i od razu: o, znam ciebie, hej, chodź to zbudujemy. Nie. To jest jakby cała ilość różnych rozmów z różnymi osobami i też uważam, że te osoby muszą uwierzyć w moją wizję, więc tu poczuć i to też im się musi kalkulować. Jakby wszystkie osoby, które są w zespole Innowo VR, to są naprawdę osoby doświadczone. To nie są wzięte osoby z ulicy, że tak powiem. I to są osoby, które mają swoją renomę i zarazem uwierzyły w to, co ja chcę zrobić. Ma to dla nich sens i chcą współpracować, czyli jednak idzie to obustronnie, że nie boją się, że nagle będzie jakiś kwas. Więc ja bardzo weryfikuję właśnie to doświadczenie, kto co zrobił, jak myśli w ogóle, bo jeżeli to też ostatnio mnie uderzyło, jak zobaczyłem, że ktoś wrzucił w relacji, że nie było go w Polsce, wrócił do Polski, moja firma zajebiście się rozwija, bo zatrudniliśmy 5 osób nowych. No fajny case sprzedażowy, jakby super, firma się rozwijała. Jak zacząłem życiorysy tych osób,
to już nie było takie fajne. No, możesz wydatkować pieniądze, możesz, zatrudniać i to fajnie wszystko wygląda z zewnątrz, że się rozrastasz. Dla mnie jest bardzo ważny dobór właśnie, jakie kompetencje po prostu ta osoba wnosi, ale też jest dla mnie ważne to, że jakaś relacja, która jest między nami, że my możemy usiąść przy stole, dać sobie po mordzie, pokłócić się, po czym odejść od tego stołu, mieć dalej normalną relację, czyli że nie przeżywamy, nie obrażamy się. Szukam jakiejś dojrzałości u osób, z którymi chcę po prostu współpracować, no bo oni oczekują tego ode mnie, ja oczekuję tego od nich i oczekuję też tego zrozumienia, że czasami właśnie z nami nawet targają emocje, jeżeli, nie wiem, ja się na coś wkurwię, uniosę, obrażę i po 2 dniach przyjdę i powiem przepraszam, to ty potrafisz przyjąć to przepraszam, a nie ja z tą osobą nie chcę współpracować. No bo jesteśmy ludźmi, lewą nogą wstałem, nie wyspałem się, pokłóciłem się w domu, pies mi zażygał podłogę, może być multum rzeczy, które mogą jakby wpłynąć na nasze zachowanie i właśnie fajnie jest to, że masz to poczucie, że ludzie, z którymi tworzysz ten projekt i mi chodzi właśnie o tych, którzy z tobą to budują, nie twoich pracowników, bo pracownik, prawda jest taka, że pracuje dla pensji, pracuje, bo mu się podoba, ale jakby odetniesz źródełko, muszę szukać pracy dalej, jakby nie zostanę tutaj. Ale jeżeli masz właśnie ludzi, którzy z tobą budują tą wizję, to jest swego rodzaju rodzina. I jestem bardzo ostrożny, żeby właśnie na lewo i na prawo dopraszać nowe osoby, bo też nie chcę stracić nad tym kontroli. Ja chcę mieć to poczucie zaufania i jak ufam każdej osobie w moim zespole, to jest ustalone jawnie, że jeżeli mnie nie ma, Natalia jest tą osobą, która mnie zastępuje. Bo ja mam na tyle duże do niej zaufanie, wiem jakie ma podejście, wiem jak ze mną rozmawia i często jest po prostu tak, że właśnie Michał stop, Michał nie, i to nie jest po prostu basta, tylko argumentuje mi dlaczego. I ja wiem, że po prostu ja jej mogę powiedzieć wszystko, ona mi może powiedzieć wszystko, nawet się pokłócimy, ale my na siebie się nie obrazimy. Po prostu idziemy dalej, bo wiemy, jaki jest nasz wspólny cel i obydwoje po prostu czujemy fan z tego, co robimy. Więc dla mnie bardzo jest ważne, żeby mieć w zespole osoby, którym ja mogę zaufać. No i bardziej chyba mnie boli to, że moment, kiedy popełniłem ten błąd i nagle się okazuje, że ktoś jest jednak do autu. No bo przykładowo, jeżeli ja mam wizję dalekosiężną, globalną, jakby nie tworzę produktu, który wypuści jeden produkt nie tworzę firmy, która wypuści jeden produkt, tylko ja chcę to dalej rozwijać, a ktoś jest nastawiony dosłownie tylko i wyłącznie na zarobek z tego produktu pierwszego i nie patrzy na wizyjność rozwoju dalej tej spółki, to w pewnym momencie my będziemy się już rozjeżdżać. No bo ja idę dalej w swoich przemyśleniach, a on chce już monetyzować, on już chce to sprzedawać, on chce już mieć kasę na koncie, gdzie fajne jest takie założenie, że mieć więcej małych firemek i kilka kranów, z którego mi kapi, rzeczywiście można fajną kasę z tego uzbierać. Ja tworzę tą wizję dalekosiężną, więc nie jestem nastawiony, już kasa ma być, ale ta kasa w pewnym momencie zacznie spływać, bo jeżeli my to osiągniemy, to jest ten moment, kiedy zaczniemy to wszystko do worka zrzucać i zarabiać. To w jakim horyzoncie czasowym ty dzisiaj myślisz? Jak myślisz o roku, o 10 latach? Jak planujesz? Ja jestem ogólnie 5 lat do przodu. Bo tak jak powiedziałem, wiem, że InnovoVR jest mental techem, to jest ten sektor, gdzie jesteśmy, ale po prostu z tyłu głowy ja mam tego terapeutę. Ja chcę wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość, awatary i sztuczną inteligencję do wsparcia emocjonalnego dla ludzi. I to jest ten kierunek, którym ja chcę po prostu iść. Więc jest bardzo duża szansa, że nawet właśnie ja w pewnym momencie z tego stanowiska prezesa w InnovoVR zejdę, przekażę tą pałeczkę, żeby rozwijać dalej ten produkt. Bo ja wiem, że InnovoVR samo w sobie będzie się rozwijało. Dlatego, że będziemy wprowadzać nowe możliwości pod względem krzewowego mentora. Ale to będą update'y. On w pewnym momencie stanie i ja jestem tego świadomy, że ten projekt trochę jest ograniczony, że jest jakaś tam możliwość po prostu wykorzystania tej technologii. Więc ja będę chciał przeskoczyć, żeby robić tego terapeutę. I bardzo bym chciał stworzyć na przykład takie narzędzie. Jestem ciekaw, jak fundusze inwestycyjne by na to zareagowały. Słuchaj, masz tutaj
okulary, jak przychodzi ci koleś, który zaczyna opowiadać o swoim pomyśle, niech on założy, niech sobie pogada z tym awatarem i on ci powie, czy koleś jest wiarygodny, czy jest socjopatą, czy ci wciska kit i czy aby na pewno chcesz inwestować w to pieniądze, no bo to, że to wszystko ładnie brzmi, no to widać po jego zachowaniu, po niespójności i tak dalej, że on po prostu tobą manipuluje i ty kupisz to wszystko, zainwestujesz, a po 3 latach się nagle okaże, że no projekt pada albo właśnie tego pomysłodawcę trzeba wywalić, no bo jest niespójny w tym, co robi wszystkim. Ja bym chciał stworzyć takie właśnie okulary, które będą w stanie weryfikować, profilować ludzi, czy to ich wspierać, czy też po prostu eliminować czynniki, że nie wiem, zespół w firmie źle działa, dlatego że to nie jest wina słabych ludzi zatrudnionych, tylko to jest wina socjopaty menadżera. I oczywiście, jeżeli ma socjopatę szefa w ogóle w firmie, to może być trudne do sprzedania, jestem tego świadomy. Ale come on, nie zawsze jest tak, że to pracownicy niższego szczebla są źli. To menadżer po prostu może nie dawać rady tak naprawdę. Nawet jeżeli ma kompetencje, to jest odklejony i po prostu on zarzyna tych ludzi i pytanie, ile razy chce zwalniać specjalisty. Może warto jest wyciągnąć prawdę o tym trochę wyższej postawionej osobie. No. Czy sądzisz, że przyszłość będzie taka, że częściej będziemy rozmawiać z robotami niż z ludźmi? No wiesz, no był ten film Ona. Tak, dobry film. Zajebisty film, jakby sam wielokrotnie rozmawiałem sobie z Siri, nie, jakby rozmawiamy z czatem. No sam mówisz, że uczysz się języka angielskiego. Z człowiekiem też, ale z czatem jest inaczej. Jest kwestia tego jeszcze i to jest ważne, jak są przekazywane te wszystkie informacje. My często zadajemy pytanie, w czym my jesteśmy lepsi od czata jako virtual buddy. W sposobie, jak ty tą informację otrzymujesz od nas, jak to jest wszystko czytelne, przejrzyste. To jest to, co nas wyróżnia jakby nad czatem, nad poukładaniem tego całego procesu. To jeszcze nie jest tak zrobione, bo to jest właśnie trochę w sposób chaotyczny, zbyt wielki, zbudowany, a u nas jest taka wąskotorowość, właśnie zamknięcie w jednym kierunku. Zadaniem Virtual Buddy jest po prostu w jasny sposób zawsze rozwiązać albo wesprzeć w rozwiązaniu stresującej sytuacji dla ciebie, trudnej sytuacji. I to jest jego wąskotorowość. Tak, rozmawialiśmy, widzisz, rozmawialiśmy o tej niewydolności systemu. Fajną rzecz powiedziałeś a propos tego przed chwilą. Wy nie słyszeliście, ja słyszałem. A propos tego, że chcecie być pierwszą linią wydolności, pierwszą linią takiej pomocy. Wsparcia emocjonalnego, bo czujesz, że uszczelnicie dzięki temu system. Uszczelnimy po prostu. Uszczelnić to jest wydolny. Tak, znaczy to jest po prostu. Jesteśmy w stanie wesprzeć, żeby nie zrobić. Zwiększyć wydolność. Wydolność, ale wesprzeć tych ludzi, żeby nie zrobili jakieś po prostu głupoty nawet. No niech każdy z nas po prostu, nie wiem, uderzy się w piersi, pomyśli o jakiejś sytuacji, gdzie pochopnie zareagował, z kimś się pokłócił, zrobił jakąś głupotę, bo nie był w stanie sobie poradzić właśnie z tą sytuacją, którego... No i masz taką po prostu apteczkę. To jest po prostu taka pierwsza linia, wsparcie, że zanim zrobić coś głupiego, no pogadaj, zobacz co będzie i może zupełnie inaczej do tego podejdziesz. No to jest bardziej coś takiego, że my musimy, i to jest jeden z problemów, w którym musimy rozwiązać, wpoić tobie jako użytkownikowi, że jak masz problem, skorzystaj z Virtual Buddy, żebyś miał to zagotowane, że jak chcesz posłuchać muzyki, włączaj Spotify'a. To jest to. Wierzysz właśnie w taką przyszłość, że ludzie, jeżeli czują się źle, nie wiem, nie mogą sobie z czymś poradzić, sięgają po smartfona i rozwalają ten problem i po jakimś czasie stwierdzają, o, fajnie, i mają taki odruch, żeby rzeczywiście pogadać ze swoim smartfonem? Chcę w to wierzyć. To jest nadal, zobaczymy jak to pójdzie, dlatego też mam to takie założenie i podejście nie bez powodu, że nie robimy tego do B2C na razie, tylko do B2B, żeby trochę to było może nawet odgórnie wprowadzane, że jeżeli właśnie człowiek będzie musiał z tego korzystać i zobaczy, że 1, 2, 3 razy to zadziałało i mu pomogło, no to jemu się to zadzieje. No, ja po testach widzę, jak ludzie po prostu autentycznie, jak my mieliśmy grupę testową, to była taka prośba, żebyś zrobił 2 razy, skorzystał z systemu chociaż. My musieliśmy ludzi odcinać praktycznie, bo jak ludzie zaczęli, że to działa i to w szczególności mieliśmy bardzo duży
widzieliśmy to u ludzi, którzy właśnie, nie wiem, rozwijają choćby nawet startupy, pomysły, borykają się z różnymi problemami, są w tym sami. Stary, no to tak ssało po prostu. Okej, chcieli więcej. Chcieli więcej i jakby z każdą rzeczą naprawdę przychodzili do tego systemu, bolączką jakąś, typu nie wiem, jak podejść do klienta, jak mam to sprzedać, jak mam rozwiązać problem zespołu, no po prostu ze wszystkim przychodzili. Czyli było ssanie i ja wierzę w to. I zresztą jeden na przykład z testerów nas pyta, czy może dać innym ludziom to do testowania. Czy już jest dowód. Kupiłem to i nawet więcej, ta osoba już dla mnie nie jest wiarygodna jako tester, bo on już to kupił. Ja już nie potrzebuję od niego więcej informacji. Super, że idziesz, że chcesz pokazać to dalej, co znaczy, że właśnie będzie sprzedawał to, stanie się pseudoambasadorem. Dla mnie teraz wartościowa jest kolejna osoba, która po prostu nowa zacznie to testować, a więcej nie mi powie same superlatywy, tylko autentycznie zjebie mi ten produkt, no bo ja chcę się doszukiwać, gdzie są te niedoskonałości, no bo ja już z przeświadczenia wiem, że ten system daje radę udzielić tego wsparcia emocjonalnego. Kurde, zajebiste to jest, czyli jeżeli twój klient mówi, czy ja mogę to dać innemu klientowi, no to znaczy, że to znaczy, że to jest właśnie ten moment, kiedy ja się uśmiecham i wiesz, no dostaję jakąś wiadomość od testera właśnie, że był mega pozytywnie zaskoczony produktem, sceptycznie do tego podszedł. Naprawdę, no właśnie, ja jeszcze z sztuczną inteligencją, ale robię to, bo akurat nawet robił to po znajomości. I wiesz, dostajesz tą wiadomość, jestem mega pozytywnie zaskoczony, to działa, nie? I to jest to. I to jest to, co mnie jara. Ja mogę już sobie teraz zrobić, nie wiem, założenia finansowe, że tyle będę brał od firmy i jak mógłbym powiedzieć, chociaż mogę to powiedzieć Kuba Wojewódzki, że ja wiem, że ustawię się na 2 pokolenia do przodu, bo tak ten produkt wypali. Nie, no po prostu mnie jara to, nie od strony finansowej, tylko autentycznie stworzyłem coś, co nie istniało, nie było, ktoś z tego skorzystał i jest wow. I to jest dla mnie największa satysfakcja. A czy ja na tym zarobię autentycznie 5,000, 50 czy 1 000 000, to jest dla mnie rzecz drugorzędna, bo na szczęście nie jest to mój motywator i tak swoje życie prowadzę, żeby największą radością było mieć po prostu fan, a nie zarabiać, bo kasa jest dla mnie sama w sobie pusta. Nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem. I ludzie mają tendencję przewartościowywania swoich możliwości, opowiadania właśnie bajek, a później się nagle okazuje, że w gębie Ferrero, w kieszeni zero. I to jest to właśnie, wiesz, no czego to my nie wydaliśmy, ile tego nie mamy, no a później nagle się okazuje, że no pusto jest, nie? No i kończy się to, więc ja naprawdę nie chcę pójść taką drogą, gdzie dla mnie przynajmniej głównym celem będą pieniądze. Jaką czujesz, że jedną z najważniejszych umiejętności powinien posiadać przedsiębiorca, który chce robić duże rzeczy? Kurczę, wiesz, no mówiąc o dużych rzeczach, jeżeli przyjmiesz założenie, że dużą rzeczą dla kogoś będzie duży obrót pieniężny, to wiesz, no nawet można powiedzieć i paserność może być tego kierunkiem. To jest znowu tak szerokie, pojęte przemyślenie. Moje ocenie... Czymś musimy mierzyć biznes, nie? Więc no to jest ostatnio impaktem, przychodem, nie wiem, no czymś musimy. Czym proponujesz? To... W mojej ocenie ja jestem tą osobą, dla której biznes mierzy się impaktem dobroci, jaką zrobiłeś zmiany, czy właśnie jakiejś innowacji. Więc jeżeli ktoś naprawdę stworzy kubek na nowo i moje życie będzie, nie wiem, łatwiejsze w skorzystaniu z tego kubka, ale on na tym mało zarobi, to dla mnie jego biznes jest dużo bardziej wartościowy niż ktoś, kto po prostu, nie wiem, stworzył jakąś zwykłą platformę, gdzie coś wymyślił, a raczej posłuchał, co inni ludzie mają do zrobienia, zarobił na tym kupę siana,
ale impaktowo nie ma to dla mnie... Okej, ale zarobił w sensie takim, że rzeczywiście dostał na przykład kasę, skeszował się tak, albo no coś. ładnie się sprzedał i tak dalej. No, miał właśnie miał te ogniska wokół siebie, które dzięki temu, że one jasno świeciły, on jasno też świecił, ale w momencie, kiedy te ogniska po prostu... Jasne. To jest taka ciemność. Dobra, no to mamy impact, no to jaka cecha twoim zdaniem jest niezbędna do tego, albo jaki zestaw cech jest niezbędny do tego, żeby właśnie taki biznes robić? Wizyjność. Wizyjność? Według mnie wizyjność, dlatego że wizja pomaga rozwijać. I wizja, wyobraźnia, która z jednej strony jest nieograniczona, z drugiej strony jest ograniczona. To jest śmieszne, bo możemy sobie wyobrażać ile chcemy, co nie zmienia faktu, że my wyobrażamy do jakiegoś momentu. My jesteśmy już po prostu ograniczeni, nie jesteśmy w stanie widzieć więcej. A jeżeli mówię, jest człowiek, który prowadzi biznes w taki sposób, że właśnie, nie wiem, usłyszy coś od kogoś i zepnie to, spoko, to jest zajebista cecha. Ja tego jakby nie przekreślam i to nie, że tylko nie przedstawiaj się jako wizjoner, jako człowiek, który robi coś wielkiego. Miej odwagę powiedzieć, że jesteś zajebistym sprzedawcą i po prostu... Producentem pieniędzy. I ja ci przyklaszczę, dlatego że ja na pewno nie jestem, nie wiem, mocny w taką cechę, żeby rzucać z rękawa cytaty z książek. Nie nadaje się do tego. A inni mają właśnie, na tym budują swoją osobowość, że czytają od groma książek, brzmią bardzo mądrze, ludzie to kupują, no ale finalnie za tym głębiej nic nie ma, po prostu potrafisz wykorzystać to, super, ale to jest to takie już ograniczenie. No ale jakoś wygrywają, nie? No bo to wszystko ładnie brzmi, nie każdy ma do tego zdolności. To jest to właśnie, co jest dla mnie takie przykre, że człowiek, który naprawdę ma super pomysł i wystąpi w jakimś, nie wiem, konkursie startupowym, ale to jest jego początek. No nie przejdzie dalej, bo nie wiem, dygał się, głos mu drżał i tak dalej. No to trochę jak wybory... Może nie miss. Nie, prezydenckie, czyli... ale chodzi o mnie o polskie, tylko przykład Clinton kontra... Tak. Wiem. To jest to samo, nie? Wiem, o co chodzi. Wygra aktor, nie? Dokładnie tak. I nie oceniam jakby publiczności, bo tak się to robi. Budujesz biznes, bo publika cię kupuje. Ale boli mnie to, kiedy jury teoretycznie, które powinno być uczciwe, może nie uczciwe, ale właśnie niepodatne na coś takiego, również to kupuje. Bo ja naprawdę, tak jak powiedziałem, przyklaskuję każdemu, kto chce coś zrobić i nawet jeżeli ci nie wyjdzie, stary piona, zajebiście, nie poddawaj się. If you don't succeed, try again. Ale mam wrażenie, że właśnie przez to, że ludzie widzą takie balony, jak im to dobrze idzie, tracą wiarę w siebie, no bo oni go biorą za autorytet, taki balon, no. Kurde, widzę, że cię to wkurwia, nie? No... To wkurwienie pomaga ci z drugiej strony w biznesie, tak? Jak już ustaliliśmy. Ja się staram odcinać od takich rzeczy po prostu, więc nie, męczy mnie autentycznie życie pod złotym kloszem. Mam takie wrażenie, że właśnie, nie wiem, wejdziesz w jakąś tam organizację, czy nie wiem, wynajmiesz sobie gdzieś biuro, jesteś pod jednym adresem, wszyscy po prostu chwalą się, jacy to są zajebiści, każdemu robi sobie dobrze, jak później wyjdziesz na świat zewnętrzny, to jesteś szarą myszką, bo ty żeś się odkleił od rzeczywistości, jesteś zamknięty po prostu w jednym społeczeństwie, więc ja jestem mega przeszczęśliwy, że odpaliłem sobie teraz gabinet u siebie w mieszkaniu. Ja autentycznie pracuję z domu, to jest moje główne miejsce. Ja mogę pracować w każdym miejscu na świecie, czyli w restauracji, w kawiarni, na lotnisku, w pociągu, w domu, a nie jak to niektórzy robią, że właśnie zamykają się w jednym adresie, mają tam biuro, żyją sobie w jakimś takim ekosystemie niby innowacji. No i każdemu robi fajnie, klepie go po plecach, dopóki nie wyjdziesz poza ten świat. I nagle rzeczywistość jest zupełnie inna, już nie jesteś taki fajny, już na ciebie bróżdżą nawet, bo nie mają potrzeby klepać cię po plecach. Ja naprawdę wolę po prostu się odciąć, bytować w tych środowiskach, ale nie być jakby uwięziony w jednym adresie. Mieć taką niezależność. Powiedz mi, Michał, czy ty czujesz się takim człowiekiem, który ma taką
niemalże patologiczną potrzebę rozwoju? Myślę, że tak. Ja lubię dochodzić do doskonałości w tym, gdzie coś robię. Jest to z pewnością efekt tego, że, tak jak powiedziałem, jestem aspergerowcem. I taka nawet historia z życia wzięta, kiedy mój ojciec był operowany i był po operacji, idę do lekarza i lekarz mi mówi, zapytać się, jaki jest efekt operacji, a lekarz mi mówi, to nie jest fabryka łyżeczek, że tutaj taśmowo wszystko wyjeżdża, poza tym pan nie jest lekarzem, więc pan nie zrozumie, nie mam potrzeby odpowiadać. Nie? Ja miałem takie, 2 dni poświęciłem dzień i noc, żeby po prostu nauczyć się tego, czego dotyczyła operacja i schorzenie mojego ojca, i po 2 dniach idę i mówię, no to teraz pogadamy jak lekarz z lekarzem. I kuźwa, stosunek tego człowieka był zupełnie inny i lekarzy, bo po prostu byłem w stanie się z nimi dogadywać pod względem dalszego leczenia, bo mieli poczucie to właśnie, że ja rozumiem, w czym jest problem, a nie udaję, że rozumiem, albo co więcej jeszcze nie udaję, tylko po prostu wymądrzam się i że to powinno być taką drogą. Więc to ciekawe, że w ogóle chcieli z tobą gadać, nie? Bo to ich otwartość też o tym Bo świadczy, mieli poczucie, że po prostu ktoś rozumie nawet to, co mówią, więc mówię, ja lubię dochodzić i rozumieć to, co mam robić. Ja nie chcę sprzedawać bajki, po prostu. No, jeżeli ja się nie czuję w czymś dobry, to ja nie chcę iść autentycznie, nie wiem, na scenę i o tym mówić, bo po prostu tak jak powiedziałem, ja nie lubię sprzedawać czegoś, czego sam nie wierzę. Więc jeżeli ja idę i o czymś mówię, to mówię tylko dlatego, że po prostu autentycznie wierzę w misję tego, co robimy, czy co robię. I ja ubóstwiam szczerość, mam w plecaku nawet swoim wyryte loyalty is a two-way street. If you're getting it from you, then I'm asking to get it from... If you're getting it from me, then I'm asking to get it from you. Ubóstwiam szczerość, uważam, i lojalność, i możesz mi powiedzieć najgorszą prawdę, ale powiedz mi prawdę, pokłóćmy się, ale niech się nie okaże, że nie wiem, po pół roku nagle się, że wiesz, skłamałeś, jest syf i tak dalej. No nie ma to sensu i nie lubię kłamać. Nie lubię, jak ludzie kłamią, a niestety mam ten radar w dupie i dość łatwo odczytuję po zachowaniach ludzkich, że ktoś mi ściemnia. Pewnie dlatego całkiem nieźle mi szło w tej rekrutacji, że po prostu no, ja lubiłem czytać ludzi, lubię czytać ludzi i to jest niesamowite, kiedy wiesz, oglądasz nagranie z kimś i oczy mu latają po prostu po całym pokoju, jak odpowiada, gdzie to oznacza, że no, nie patrzy tobie, tylko właśnie, wiesz, ściemnia. No, to jest coś, czego mi chyba w ludziach brakuje. Że my nie potrafimy jakby postawić takiej granicy kupowania bullshitu, tylko my naprawdę jaramy się z jakimiś pierdołami, więc jeżeli jest sytuacja, że nie wiem, jest przeszklone biuro i ktoś stawia książki tytułami grzbietami tak, żeby każdy przechodzień widział, jakie ty książki czytasz, to on nie postawił tych książek dla siebie, no bo pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że ktoś wyjdzie z biura, żeby zobaczyć, jakie ma książki. On tylko je postawił, żebyś ty zobaczył te tytuły i jak głupi to chwycił i ale ty jesteś zajebisty. No to jest tak prosta droga sprzedażowa, a ludzie nie są w ogóle na to odporni. Tylko jak zobaczą wielkie tytuły, wow. No nie, tylko on to zrobił, żeby się pochwalić. No, czyli nie zdzierżyłbyś polityków dookoła siebie. No ja mam nadzieję, że kiedyś będzie czołem, panie prezydencie. No. Tak? Miałbyś takie aspiracje? Znaczy ja znowu mam takie, że uważam, że polityka, znaczy to nie chcę na te tematy schodzić, ale właśnie my mamy bardzo dużą potrzebę jakiegoś takiego roztrząsywania, nie wiem, wszystkiego na czynniki pierwsze, no ale żaden polityk nie poszedł z kamerą do szpitala i pokazał, tak wygląda realizm państwowego szpitala, po prostu nagrał film i pokazał ten cały burdel syf. No kto był i widział, ten wie, ale jeżeli my tego nie zrobimy, no to ludzie są nieświadomi. Jak gdybym poszedł do polityki, to autentycznie bym poszedł na przykład z kamerą i po prostu czarno na białym pokazywał, tak jest, skończmy opowiadać jakieś bajki. Więc znowu moja polityka z pewnością by była prostsza, wyszedłbym z założenia, że nie wiem, prawo jazdy, żeby dostać, to trzeba zrobić test na inteligencję, bo świat byłby piękniejszy, ograniczając po prostu pewne osoby, bo byłoby mniej agresji, złości. No, jeżeli, serio? No jeżeli, żeby zostać pilotem statku powietrznego, musimy przejść taką ciężką drogę, a również możemy dokonać katastrofy w ruchu lądowym, czyli to jest tylko pojazd, który ma mniej guzików, ale nadal jest to pojazd, no.
nie każdy powinien mieć prawo jazdy, ale uważam, że jakby agresja by się zmniejszyła, gdybyśmy ograniczyli pewne osoby za kierownicę. No. No tak, tylko pytanie, czy to jest dobra droga, nie? Wiesz. Nie ma dobrej drogi, jakby... Jest jakaś. Jest jakaś droga. No to jest czyste akceptowanie. Każdy ma wolność, to jest właśnie to. Ja uważam, że powinniśmy mieć swobodę. Nie powinno być tak, że ktoś nam wchodzi do łóżka, ale z drugiej strony też musimy szanować innych poglądy. I dopóki ty szanujesz moje poglądy, ja szanuję twoje poglądy, jest super, ale jeżeli ktoś przychodzi i zaczyna deptać moje poglądy, no to dla mnie już jest takie okej, coś jest nie halo. I to często wychodzi właśnie też z problemów emocjonalnych, ze schematów, które my mamy. No, my wynosimy wszystko od dzieciństwa. No, w ogóle nie ma idealnego dzieciństwa, taka jest prawda. My w życiu przyjęliśmy czegoś za dużo albo za mało, więc my zawsze mamy jakąś traumę z dzieciństwa. No i pytanie teraz, ile rzeczy się wytworzyło, ale jeżeli my nie nauczyliśmy się nigdy z tym sobie radzić, no to będzie potęgowało później pewne zachowania w naszym rozwoju, gdzie nawet będziemy po prostu schematami zawsze działać w danych sytuacjach. Więc jeżeli, nie wiem, pochodzisz z rodziny, gdzie były naprawdę problemy twoich rodziców związkowe, no istnieje bardzo duża szansa, że jeżeli ty masz to nieprzepracowane, to w pewnym momencie schematowo będziesz rozwalał swój związek, bo coś cię przytłoczy, bo przed czymś uciekniesz. I takie jest życie, więc uważam, że po prostu jest wiele rzeczy do naprawienia w nas samych i dlatego chciałbym stworzyć to jakieś narzędzie, które wesprze to z własnego doświadczenia. Spoko. Powiedz mi, Michał, jakiej umiejętności ty się uczyłeś najdłużej i czy było warto? Sprzedaży. Uważasz, że to jest niezbędna umiejętność przedsiębiorcy? Sprzedaż jest niezbędna pod takim względem, że nie chodzi o samą stricte sprzedaż produktu, ale to sprzedaż podciągniesz pod marketing, pod branding, pod wszystko. Chodzi o to po prostu, żeby dobrze sprzedać swoją osobę. Tylko tak powiedziałem, wykorzystując odpowiednie wiedzę, a nie tylko udać się kimś, ale rzeczywiście miałem w życiu swoim 2 dobrych nauczycieli, gdzie jeden nauczył mnie starej szkoły typu masz tutaj listę firm, telefon, bierz słuchawkę i dzwoń. I to była moja pierwsza lekcja sprzedaży. Ja byłem taki oporny, nie chcę tego robić, w ogóle wstydzę się i tak dalej. On mówi dzwoń. Aż przyszedł ten moment, że w końcu sprzedałem produkt, poszliśmy na spotkanie tam i to było super. A drugą osobę miałem i to może nie jest na tyle pochlebne, ale to było nadal do podziwiania, że ten człowiek potrafił tak kłamać, że jak szedł na spotkanie, to opowiadał takie bajki i był tak pewny siebie, że każdy go kupował. I to było dla mnie takie coś, że wow, że naprawdę tak... Że da się. Da się i to wiesz, zarabiasz grube pieniądze na tym. I to było we mnie to, żeby teraz połączyć swego rodzaju pewność siebie, poczucie wartości, pewności tego, co robisz, plus właśnie wiedzę, żeby stworzyć tak, że ja mam naprawdę poczucie takie, że ja nie lubię ja nie lubię robić wstępnej sprzedaży, nie lubię napierdalać mailami, do kogoś się dobijać. Ale jeżeli ja pójdę na spotkanie już takie konkretne, ja wiem, że ten produkt sprzedam, bo ja po prostu w niego wierzę, czuję to, że jestem dobry w tym, co mówię i mam tą elementarną wiedzę, bo wiem, jak on został w ogóle zbudowany, do czego służy i do czego ma służyć, a nie być tylko i wyłącznie, wiesz, taką właśnie maszynką do zarabiania pieniędzy, więc według mnie mój skill taki mocny na pewno, który sobie wyrobiłem, to jest sprzedaż. No, zawsze byłem marzycielem. To jest coś, co od małego po prostu lubiłem marzyć, wyobrażać sobie różne rzeczy, więc żaden jakby super sukces, ale pamiętam, że będąc już chyba w podstawówce powiedziałem, że dojdziemy do takiego momentu, a wtedy jeszcze były wahadłowce, że niezbyt trzeba będzie być wyspecjalizowanym, żeby polecieć w kosmos. No bo jednak teraz już ta technologia, która jest oparta na tablecie, a nie jak było to kiedyś przy statkach kosmicznych, więc ja zawsze po prostu lubiłem sobie marzyć i to było coś, co miałem w sobie od małego. Okej. Co z przeszłości twoim zdaniem sprawiło, że jesteś tu, gdzie jesteś? Co było największą dźwignią? O kurczę. Myślę, że moje dzieciństwo.
wychowując się w rodzinie dyplomatycznej, nie wychowałem się w Polsce jakby na początku swojego dzieciństwa, tylko w Stanach i mając trochę odrealnioną rzeczywistość, bo z racji na stanowisko mojego taty, uczestnicząc w różnego rodzaju imprezach, jako dziecko poznając różnych ludzi, to zawsze były osoby na pewnym poziomie i zawsze od małego miałem aspirację, że chcę robić wielkie rzeczy, być kimś po prostu. Okay. I to było na pewno jedno, co mnie kształtowało. Wróciłem do Polski z zupełnie innym mindsetem niż moi koledzy, którzy byli w szkole i byłem bardziej dzieckiem prześladowanym niż, że byłem lubiany, no bo dla mnie było nie do pojęcia, że można się naśmiewać z osoby, która jest niepełnosprawna umysłowo, bo w Stanach cię uczą od razu jakby tolerancji, współżycia z takimi osobami. W Polsce tego nie było, więc jakby ja stawałem po stronie tego, który miał problemy, za co obrywałem, więc zawsze miałem pod górę. No i to było coś takiego, co mnie kształtowało i też rodziło we mnie jakąś tą złość, że chcę udowodnić coś, że się da, więc jeżeli chcę coś udowodnić, to muszę zdobyć tą wiedzę, więc muszę poświęcić czas. Ale poświęcam czas tylko i wyłącznie na to, co mnie autentycznie interesuje i kręci, no bo jeżeli ja mam się uczyć czegoś, czego nie wykorzystam, to jest dla mnie autentycznie strata czasu, więc i w szkole były problemy ze mną, bo byłem mega zajarany, nie wiem, fizyką, ale chemia już mnie w ogóle nie interesowała, więc tutaj leżałem. No, historia, super, nie wiem, wojna secesyjna, ale historia Polski w ogóle mnie nie interesowała, więc ja zawsze miałem ten problem, że nie chciałem poświęcać czasu na to, co nie da mi jakiegoś value finalnie. I można, nie wiem, wychodzić z założenia, że jestem ograniczony wiedzowo, bo nie poświęciłem na to i na to tyle czasu, no ale z drugiej strony spoko jest wiedzieć, ale to nie jest ta wiedza, którą ja w przyszłości wykorzystam na coś innego. Okej, a kim ty się dzisiaj czujesz? Człowiekiem, który jest w trakcie drugiego etapu swojego życia. Okej, a co określasz jako drugi etap, a co określasz jako pierwszy? Ja stwierdziłem, że przyjąłem założenie, że będę żył 99 lat, więc każdy etap życia to jest 33 lata. I patrząc na fakt, że ja już już mam 34 lata i te 33 lata są za mną, czyli dzieciństwo, pierwsze kroki i tak dalej. A co się stanie, jak osiągniesz 100? No już będę wtedy bailando, no. ale jakby czuję się człowiekiem, który autentycznie dopiero teraz zrozumiał, gdzie jest, gdzie chce być i czego oczekuję od życia. Czyli ja wiem, jakim chcę być w związku, wiem, jakie miałem problemy z przeszłości, które targały mną i też kładły kłody mi w życiu. Nawet, nie wiem, dobierałem źle partnerki życiowe. No, musiałem dojść do tego, że tak naprawdę te związki, które miałem, były spowodowane moim ukształtowaniem psychicznym i potrzebowałem dostać naprawdę mocno po ryju, żeby być w takim związku, jakim jestem teraz, mega szczęśliwy z partnerką, którą wiem, że mogę naprawdę realizować wszystkie pomysły, mamy zgodność i się świetnie uzupełniamy. Jak się dobrze dobiera partnerkę? Za każdym razem, a to pytanie pada w tym nagraniu, mam takie... Nie, wcale nie za każdym, ale bywają takie, bo niektórych to nie interesuje. Niektórzy w moim nie mają przypadku ja musiałem przejść taki związek, żeby zrozumieć, jak bardzo leżę na kolanach, żeby tylko zaspokoić drugą stronę, nie będąc zgodnym z własną osobą. Więc przykładowo, jeżeli ja mam partnerkę, która mówi mi, że ja ją ograniczam, bo nie wiem, kiedy będziesz w domu, normalne pytanie, jesteś ograniczający, po czym nagle wiąże się z innym facetem i nazywa ją swoim terytorium, to masz taki mindfuck, ona ci jecha, że ty ją ograniczasz, chociaż nigdy jej nie ograniczałeś, ale ma swoje schematy, po czym wzięła sobie kolesia, który nazywa ją swoim terytorium, bo był innej narodowości. I masz takie, no kurwa, coś jest nie tak, nie? I więc uważam, że właśnie idealny związek to jest taki bezpieczny, partnerski, gdzie ja zawsze to obrazuję w sposób taki, że masz drabinkę i szczebelki. I te szczebelki to są rzeczy, które łączą was i robicie wspólnie, po czym masz przestrzeń pustą, to jest tam, gdzie wy się sami rozwijacie i znowu te szczebelki, nikt nikogo nie goni, macie wzajemne uzupełnianie i tak dalej. I dlatego mówię, że człowiek zakochany na początku powinien być zamknięty, bo wielu rzeczy nie widzisz i nie wiem, jeżeli masz sytuację, że
jesteś z partnerką, która jakby nie utrzymała wierności poprzedniemu, czy poprzedniemu partnerowi, to jest duże prawdopodobieństwo, że ona zrobi również to tobie, czy on to zrobi tobie. No i wszyscy cię ostrzegają, nie rób tego, no bo przecież to jest głupie, ty tego nie widzisz, bo jesteś wielce zakochany, a właśnie warto by widzieć. No i może to też jest właśnie kwestia wykorzystania virtual body'ego, żeby sobie pewne rzeczy przeanalizować. I ja musiałem wiele rzeczy uświadomić sobie, jak bardzo byłem stopowany, jak bardzo byłem nieszczery ze sobą, żeby właśnie niby zaspokajać tą partnerkę, podbijać jej, nie wiem, czy to ego, czy nawet po prostu, żeby ją zatrzymać u siebie, niż wziąć po prostu, zakończyć to, odrodzić się. I tak się stało w końcu. Zrozumiałem, jak bardzo w pewnych rzeczach nisko upadłem. I jeżeli chodzi o tą relację, którą mam, to jest przypadek, że żeśmy się poznali, ale w momencie po prostu pierwszego dnia wiedzieliśmy totalnie, że nadajemy na tych samych falach, a ja wiedziałam przynajmniej, czego od życia oczekuję i czego nie chcę mieć w związku, bo już to przeżyłem, uświadomiłem to sobie, wiedziałem, co mi nie leży, co mnie blokuje. No i mija prawie rok i widać, że właśnie tutaj jest pełne to uzupełnienie. Okej, ale czy robiłeś sobie jakąś taką wirtualną checklistę? Nie robiłem żadnej to bo ja wiedziałem po prostu w rozmowie, widziałem, gdzie się uzupełniamy. Nawet na zasadzie, co mamy na bucket list i widać, że mamy wiele wspólnych punktów stycznych, więc nie miałem potrzeby nawet, ja nie czułbym się dobrze, gdybym robił, jakieś tam testy specjalne. No, dla mnie to już jest, wiem, że niektórzy to robią, spoko, szanuję. Ja tego nie chciałbym robić. No dobra, no to co jest kluczowe w tym związku, żebyście szli w tą samą stronę? Usłyszałem między słowami? Czy coś jeszcze? Czy coś innego? Czy źle strzelam? Nie, no... Żebyśmy mieli wspólne zainteresowania, to jest bardzo ważne, żebyśmy siebie szanowali i potrafili ze sobą rozmawiać. Czyli rzeczywiście jak jest problem, to ty jesteś w stanie go przegadać, a nie zamieść go 5 minut pod dywan i po prostu żyje z jakimś trupem w szafie, nie? Mieć aspiracje, no przynajmniej to, co ja wyciągnąłem i jest dla mnie po prostu mega zajebiste w mojej partnerce, że jak ona postawi sobie cel, to ona do niego dąży. Zrobiła Ironmana, uczy się, nie wiem, teraz chińskiego i ona po prostu krok po kroku dąży do tego. A masz ludzi, którzy mówią, że chcieliby coś zrobić wielkiego, czy w cokolwiek, nie robią nic z tym, a jeszcze bardziej ciebie obarczają, że to jest twoja wina i to jest po prostu chore. A ty, będąc zakochanym, jeszcze przyjmujesz tą winę na siebie. A sam jakby dążysz do celów, nie wiem, chcesz przebiec maraton, ćwiczysz do tego, idziesz tam, ale jesteś stopowany, bo ta osoba tak naprawdę obarcza ciebie, że ona się nie rozwija przez ciebie, bo coś tam, nie? Więc my mamy autentycznie, oczywiście zdarza się, że w jakichś rzeczach się nie zgadzamy, mamy jakąś wymianę zdań, ale nadal prowadzi to do tego, że nie wiem, właśnie potrafimy wyjechać na urlop i się świetnie przez ten czas bawimy, robiąc różne rzeczy. Mamy, nie wiem, pomysł taki, że spędzamy to aktywnie, później, nie wiem, leżymy i się opalamy na plaży, ale finiszujemy to w ogóle wspólnie maratonem w Szkocji, więc po prostu masz cele, dążysz do nich razem, ale nie wiem, ona się uczy chińskiego, ja się uczę japońskiego, są jakieś rzeczy, gdzie robimy wspólnie, ale nie razem i nie mamy potrzeby spędzania tego czasu 2-4/7, jak zakochane gołąbki, tylko potrafimy się sobą zająć. Czy zgodzisz się w takim razie, że dobry związek to taki, który rozwija obie strony równania? W mojej ocenie tak. Obie strony albo musicie się nie rozwijać, no bo jeżeli mamy sytuację, że jedna strona się rozwija, druga się nie rozwija, no to pytanie, co ci się w tym podoba, czy się czujesz szczęśliwy? Może i tak jest, że wiesz. I niektórym to nie odpowiada, ale z reguły słyszałem jednak, że ludzie na tym etapie się właśnie wykrzaczali, bo nie wiem, on siedział w domu i nigdzie nie chciał wychodzić, a druga strona chce wychodzić, żyć życiem miasta, no to trzeba szukać jakiegoś kompromisu. To jest najważniejsze moim, że właśnie potrafić dojść do kompromisu w danej sytuacji. Że jesteś w stanie o tym porozmawiać, znaleźć jakiś punkt, a nie zawsze odpuszczać, no bo to finalnie niczemu dobremu nie służy. Jeszcze wspólna definicja rozwoju, to pewnie mi się nasuwa, że mogłaby być tutaj ważna, bo niektórzy, mają definicja rozwoju to jest po prostu wspólna definicja, ale wspólna definicja rozwoju może być na definicją, że każdy indywidualnie się rozwija, ale że się rozwijacie, czyli właśnie to, że nie wiem, ja się uczę japońskiego, druga strona szykuje się do tego, żeby zrobić Ironmana. Obydwie strony się rozwijają, mają jakieś celu i później nawet o tym mogą rozmawiać.
co ich pokonuje, z czym się czują źle. No, ale również może być wspólna definicja, że właśnie robi się coś razem, typu, że nie wiem, do kanioningu, typu, że chcemy zrobić kanioning, więc przygotujmy się z takich rzeczy, jakby mieć siłę w rękach, cokolwiek i możemy wspólnie razem chodzić nawet na siłownię po prostu i spędzać ten czas razem. I jakby umacniać tą relację, mieć poczucie takiego bezpieczeństwa, partnerstwa. Spoko. Jakbyś miał określić takie worki umiejętności, które twoim zdaniem trzeba wrzucić do praktycznie każdej firmy, żeby się udała, to jakbyś je nazwał? O Jezu. Worki umiejętności do każdej firmy. No to jest generalizowanie, bo tak. Trzeba przyjąć, że każda firma jest jakby worki umiejętności. Chodzi mi o to, że jakbyś miał, zebrać zespół kilku ludzi, to jakie umiejętności tam byłyby niezbędne do tego, żeby ta firma mogła osiągnąć sukces, z pewnością minimum. Czy jesteśmy w stanie to, jasne, jednej strony musimy mieć tą sferę ekonomiczną, czyli poukładanie, zaplanowanie finansowo, więc potrzebujemy osoby, która jest to w stanie wszystko spiąć i przyjąć do rynku, no bo finalnie, żeby projekt przetrwał, to musi w pewnym momencie zacząć zarabiać. Z drugiej strony potrzebujemy mieć osobę, która wymyśli w ogóle ten projekt, czyli wizyjność. Oczywiście może być to jedna osoba, mogą być to dwie osoby, może być to cały zespół. Bo po prostu coś musimy mieć i z drugiej strony też jest potrzebna osoba, która będzie ciągnęła resztę organizacji za sobą i pchała ten projekt do przodu. Więc mamy kwestię poukładania, mamy kwestię finansową, mamy kwestię wizji. Czy technologicznie potrzebujemy mieć kogoś? Fajnie jest mieć jakby na pokładzie kogoś, kto buduje technologię u nas, no bo to jest nasze. Z drugiej strony możemy zoutsourcować zbudowanie technologii. Więc tu pada pytanie, czy autentycznie potrzebujesz mieć osobę na pokładzie. No ja jestem za tym, żeby mieć ludzi u siebie niż outsourcować, no bo to zawsze jest po prostu nasze, czy to tańsze, to zależy jak to robisz, ale Większa kontrola. Większa kontrola. Ty chyba musisz mieć poczucie kontroli z tego, co słyszę. Niestety tak. Muszę, bo po prostu wiem, że ten plan się realizuje i dobieram tych ludzi, żeby właśnie mieć to zaufanie, ale to zaufanie tak, że jak trwa, bo ja muszę mieć to poczucie, że mówię, mogę zniknąć na jakiś czas i wrócę i wiem, że to poszło w jakimś kierunku. Ale znowu, jakby mamy jakieś podwaliny tego, co potrzebujemy mieć w biznesie, bo musi coś strategię komunikacji, czyli marketingowca, jakby wszystko jest książkowe. Ale nadal jest to tylko i wyłącznie kwestia farta, że tobie się to uda. Ja nie chcę teraz generalizować i jakby to opierać, że to jest nieprawda i jak zbierzesz odpowiedni zespół, to masz gwarantowany sukces. I po prostu w biznesie nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego w biznesie. To jest jakby totalny wyścig szczurów i tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że teraz jest trochę trudniej uzyskać tak naprawdę dobrą pomoc niż było to wcześniej, bo to jest po prostu totalny przesyt. Sukces na sukcesie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Z drugiej strony idziesz właśnie na jakieś eventy i nie dostajesz takiego mięcha, kurde, gdzie zostaniesz oszukany, co ci pójdzie nie tak. Ja naprawdę bym chciał pójść na taki event, gdzie ktoś wali, że tobie nie wyjdzie. Po prostu. Okay. Bo to odpali lampki, dlaczego mi nie wyjdzie. I tyle. Jak ja słyszę, że ktoś mówi o budowaniu unicorna, że nie wiem, pomagamy tutaj zdobywać wiedzę, iść w kierunku budowania unicorna, a nigdy ta osoba niczego nie zbudowała, tylko przekazuje wiedzę książkową, czyli właśnie te jakieś podwaliny, to nie wiem, ile finalnie to jest warte, ale w dzisiejszych czasach ty, korzystając ze sztucznej inteligencji, naprawdę jesteś w stanie być ekspertem danego tematu. Jeżeli zadasz mu konkretne pytanie, naucz mnie, nie wiem, mówić o marketingu, to dostaniesz laurkę, dostaniesz elaboracik, nauczysz się tego, pójdziesz, powiesz to głośno i ludzie będą ci klaskać, jesteś zajebisty, ale nadal za tym nie idzie żadne mięcho. Tak. Więc ja uważam, to z doświadczenia bierze się, że potrzebujesz mieć taką osobę w zespole, w firmie, za którą po prostu ludzie pójdą, uwierzą w jego produkt, pomysł
i będą z nim chcieli to robić. Czy to z jedną osobą, czy to z kilkoma osobami. Że właśnie masz to poczucie, że mówisz i jest zajebiście, nie? A nie, że no będzie kasa. No to jest krótko. No dobra, mówiłeś albo z jedną, albo z wieloma osobami. Ty jesteś raczej, zgaduję, z tych osób, które budują biznes ze wspólnikami. I teraz Paweł Sieczkiewicz tutaj na podcaście był też z tego obozu, że domyślnie budował biznes ze wspólnikiem. Później z czasem zmienił zdanie i stwierdził, dobra, to ja mam dzisiaj już takie umiejętności, że domyślnie buduję biznes sam. Jak to jest u ciebie i jakie ty masz podejście? Bo na przykład Przemek, z którym współpracujesz, Jóźwiakowski, też ma takie podejście, że raczej ze wspólnikami. No, to jest kwestia... Jak byś to skomentował? Uzupełnienia właśnie tej wiedzy elementarnej, jak chyba jest skomplikowany projekt i też może... No dobra, ale dlaczego nie założyć właśnie biznesu i wiesz... I samemu to wszystko ciągnąć. Zatrudniać ludzi, wiesz... No ale okej, załóż biznes, zatrudniaj ludzi, miej na to wszystko. Tak, trzeba by zakładać to albo z budżetem... Z budżetem, musisz mieć na to pieniądze. Albo robić naprawdę mikro, wiesz, kroczki, no tak, żeby samo się bootstrapowało. No ale przynajmniej nowo VR nie zrobisz mikrokroczkami, żeby się samo. No musisz wytworzyć to wszystko, musisz mieć to więc oczywiście... Okej, firmę usługową, dobra, może tak zbudować, może takiej nie zbudujesz? No zależy jaki chyba, wiesz, sektor, naprawdę, no bo tak jak powiedziałeś, firmę usługową, no możesz robić copywriting, możesz content, jakby takie rzeczy z pewnością są prostsze do zrobienia samemu. Z drugiej strony w przypadku mnie, tak jak powiedziałem, ja nie mam potrzeby udowadniania tego, że jestem wszechmocny, wszechmądry i w ogóle najbardziej zajebisty. Dlatego ja nie mam problemu tego robić z ludźmi, ale najpierw, zanim dojdzie do podziału udziałów, popracujmy razem, zobaczmy, jak to wszystko pójdzie, bo będziemy widzieć zaangażowanie, ale wspólnymi siłami jesteśmy w stanie więcej osiągnąć, no bo jeżeli ja mam jakąś wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, ale w życiu nie zrobię z siebie Boga i wiem, że Przemek ma dużo większą, no to ja wolę z nim porozmawiać i jakby pivotować, dokonywać zmian, żeby wypracować lepszy model, niż uprzeć się, że zrobimy to wszystko jakby w założeniu mojej głowy, no bo w moim jakby i w tym jakby w moim przemyśleniu i w tym, co robię, no nie jestem w stanie, mówię, jestem ograniczony, nie mam aż tak wielkiej wiedzy po prostu, no bo potrzebuję specjalisty, potrzebuję kogoś, kto będzie doskonale wiedział, jak pracować z człowiekiem. No to, że ja poświęciłem swój czas, poczytałem książki, poczytałem artykuły, posłuchałem iluś godzin nagrań, no to nadal nie jestem ekspertem w tym temacie. No ja po prostu... Tak. Ja to rozumiem. To możliwe, że to jest właśnie kwestia albo budżetu, albo w niektórych biznesach może to być trudne. Gdybym miał wolną bańkę, mógłbym to zrobić na zasadzie spoko, tylko pozatrudniam ludzi, tylko z drugiej strony jaką mam pewność, że ten człowiek, który robi to za tą pensję, nie robi po prostu tak na odwal się, a ja to kupuję, no bo ja nie mam już jak tego sprawdzić dalej. No musisz to sprawdzić. To jest twój obowiązek. No to jest mój obowiązek, ale ja jestem ograniczony jakby wiedzowo. No. Tak. O to chodzi. Tak. A jeżeli ja mam człowieka, z którymi wspólnie to robię... Czyli traktujesz to jako filtr. Tak, to są filtry. No jakby to mamy jakąś, nie wiem, założenie, nie chcę używać hierarchiczności, ale sposobu komunikacji, działania, gdzie ktoś odpowiada za daną właśnie działkę, finalnie jest to ze mną, nie wiem, omawiane, czyli przykładowo Asia przyjdzie i powie mi, że chce rozwijać produkt w tym kierunku, bo to i to i ona ma większą wiedzę, zrobi argumentację dlaczego, ja powiem spoko, ma to dla mnie sens, no bo ona jest tą osobą, która daje jakieś podwaliny sensu zmiany, skorygowania rozwoju produktu, no bo ona ma większą wiedzę w rozwoju emocjonalnym człowieka niż ja. A gdybym teraz ja opierał to czysto na swojej wizji, to może nawet po prostu, nie wiem, biblioteka emocji, która jest w naszym systemie była połowę mniejsza. No bo bym stwierdził, jakby wystarczy, to zajebiście. System jest w stanie powiedzieć, że odczuwa strach, smutek, lęk, zakończmy, nie? Osiągnąłem swój. Nie, tak, rozumiem, tylko trochę coś innego pytam, bo dobra,
inaczej. Czy istnieją takie obszary w biznesie, w których ty nie będziesz chciał rozwijać swoich kompetencji? Nie lubię rozwijać kompetencji w marketingu, bo nie lubię się sprzedawać, więc jakby Okay. to jest nieraz było typu wyjść na scenę, nie, no po prostu nie czuję tego. Ja jestem Styziok w ogóle i tak jest dla mnie duży krok w moim rozwoju, że tutaj jestem i jest to nagrywane i po prostu kiedy przyjdzie ten pierwszy zły komentarz, to będzie tragedia. Ale to nie jest to, co ja chcę u siebie rozwijać. Ja naprawdę wolę rozwijać swoją wyobraźnię niż swoje skillsy personal brandingu, chociaż wiem, że jest to mega ważne jakby w sukcesie produktu. No i jeżeli chcesz coś osiągnąć w życiu i gdzieś zaistnieć, to czy tego chcesz, czy nie, no to musisz to rozwijać, więc fakt, że nie wiem, za 2 tygodnie jestem na konferencji, mam swój panel i muszę wystąpić przed ludźmi, no dla mnie to jest po prostu mega stres i przeżycie emocjonalne, naprawdę. To jest moment, kiedy ja będę współpracować z naszym produktem, buddy mi no bo dla mnie wyjść i nie wiem, 20 minut mówić na scenie do ludzi, gdzie pamiętam jak byłem w grudniu w Tokio, miałem też wystąpienie i siedzę z tym mikrofonem, mówię do tych Japończyków i nie ma zero emocji na twarzy. Oni nie okazują i znaczy takie minęło 10 minut, ja mam jeszcze mówić 10 minut, może już powiem dziękuję, no bo reakcji żadnej nie ma, mówisz żart, nic się nie dzieje, nie? W środku się śmieją, tak? W środku się śmieją, więc dla mnie to jest mega trudne i nawet miałem podrygi na TikToku, zacząłem nagrywać filmy i nawet fajnie było, jak wiesz, w pewnym momencie te filmy naprawdę już miały szeroki odbiór, ale dla mnie nadal jest bardzo ciężko jakbyś przebić się to, złamać się, żeby właśnie pójść do ludzi. 2, poświęcenie czasu na napisanie posta na LinkedInie, poświęcenie czasu na cokolwiek jest dla mnie po prostu, no nie czuję tego. Są te algorytmy, ty musisz te algorytmy złamać, to wszystko, być aktywnym. Ja naprawdę wolę się zamknąć w pokoju, obejrzeć nowy jakiś, nie wiem, film na jakiś temat i nagle masz takie eksplozje pomysłów. Ole super, można by to po prostu zaimplementować albo pójść tym kierunkiem, doznać jakiegoś olśnienia. A jeżeli ja mam naprawdę po prostu poświęcać ten rozwój na personal branding, więc to jest mój najgorszy jakby skills. No dobra, ale to jest niezbędne? Czy zbędne? Czy gdzieś tam ładujesz swój czas? To wiesz, to myślę, że trochę to zależy też właśnie od tego, że jeżeli chcesz być wiarygodny, chcesz sprzedać ten produkt, nawet pod względem właśnie przebicia się czy to do funduszy, czy gdziekolwiek, być zaproszonym na konferencję, no to musisz zaistnieć, no musisz gdzieś widnieć. Jeżeli się nie pojawiasz, nie istniejesz. No Okej, czyli to jest mozolne, ale twoim zdaniem niezbędne, tak? Według mnie, no tak. Chyba że jesteś naprawdę osobą, która chce sterować wszystkim z tylniego, chcesz być Banksym. Po prostu, no. Że nie wiadomo, kto to jest, ale wiadomo, co robi. Spoko, są też takie... Znam kilku takich i im się to udaje, chociaż tak jak mówisz, często to może być niezbędne. No. Więc tak, to jest coś, co... No ale mówię, no to są kwestie, nad którymi trzeba pracować. Nie zawsze robimy to, co chcemy robić i to też trzeba umieć się z tym pogodzić. Okay. Czasami musimy po prostu dumę, strach, ale też się przyznać do pewnych rzeczy, że nie wiem, nie jesteśmy w stanie sobie, wiesz, poradzić. No ostatnio miałem coś takiego, że miałem być na panelu, a nagle jest do mnie mówione, nie możesz być panelistą, musisz poprowadzić ten panel. Ja mówię, nie czuję się na to, po prostu nie jestem gotowy i nie chcę, bo panel na tym straci. No potrafię się do tego przyznać. No ja mówię, osobowościowo mam problemy z interakcją z ludźmi czasami i wolę nie być w świetle reflektorów, więc kiedy jest skupiony ten tłum ludzi i wzrok na mnie, no to ja się wtedy ewidentnie zamykam. Okej, czyli jakby tutaj była publiczność, tak jak jej nie ma? Z pewnością byłoby dla mnie trudniej, żeby po prostu się wypowiadać, bo mówię, boję się tego, że
mówiąc coś nie do końca może ze składnią, z sensem, czy wiesz, pomylisz jakiś po prostu szczegół, zaraz zostanie zlinczowany, że nie wiem, po prostu pomyliły ci się dane, czy użyłeś złego słowa. Nie lubię, mówię, być w świetle reflektorów. No, nie lubię hejtu. Okej. Dobra, a jakie masz przewagi, jeżeli chodzi o właśnie twój stan umysłu? Ty w ogóle chcesz o tym gadać? Bo ty mówisz, że masz takie aspergerowe cechy. Czy to jest zdiagnozowane? Tak, no. Tak? Przecież robisz badania, jakby to jest zdiagnozowane. Jakie są przewagi tego, w sensie jakieś plusy? Wiesz co, no jeżeli plusy są takie, że na przykład właśnie jeżeli coś cię wkręci, to ty jesteś w stanie stać się autentycznie mistrzem. Możesz to chłonąć jak gąbka, więc to jest właśnie to, co ja lubię w sobie, że autentycznie po prostu ja poświęcę swoje trochę życie prywatne nawet, ale też nauczyłem się właśnie to ograniczać, żeby na tym nie tracić, ale ja po prostu potrafię, wiesz, usiąść przed komputerem i chłonąć temat i nagle się okazuje, że spędziłeś 24 godziny, no bo no ale na tym relacja cierpi i to też jest jakiś efekt, który ja wyciągnąłem na przestrzeni lat, że też muszę umieć to ograniczać, ale to jest właśnie ta cecha, którą ja w sobie lubię, że jeżeli ja się coś włączam, poświęcam, to się włączam na 100%. Nie ma czegoś takiego, że ja po prostu robię coś na pół gwizdka. Ja wolę nie robić, wolę leżeć plackiem, niż po prostu robić coś na odwal się. Mnie wkurza to, jak ktoś robi coś na odwal się. No jakby to dlaczego ja mam to robić? Okej. Skąd się uczysz? Jakie są twoje główne źródła wiedzy? Mówiłeś o YouTubie, czy to są może książki też? Książki, YouTube, jakby... Poleciłbyś mi coś, co zmieniło twoje życie? Ostatnio odkryłem nowy kanał na YouTubie, ale musiałbym po prostu odpalić, żeby przeczytać nazwę, ale... Dobra, no to dawaj, sięgaj. Po prostu w 20 minut dostajesz taką dawkę wiedzy na różne tematy. Ostatnio oglądałem właśnie film na temat od AI po rozwój AI i jaka może być przyszłość. Po prostu rysunkowy film, ale nie wiem o tym, jak jest cała planeta zbudowana, co nas... animacje. Ani takie, co się nazywa... czekaj, już ci mówię... Duże zasięgi mają, tak? Kurzgesagt. Wiem. No i to jest... To ostatnio Hubert mi mówił, kozak. No widzisz, w tym samym momencie polecasz. No? Więc jakby 20... I to jest to, że ty nie musisz udawać, że ty masz po prostu mega głęboką wiedzę. Ty możesz obejrzeć 20 minut i to już ci otworzy po prostu świadomość. Dobre czasy są, nie? Tak. I kiedy znowu, fajne jest czytanie książek i polecam, ale czasami masz książkę, która ma 400 stron i to jest po prostu... Można by zamknąć w 50. I często jest tak, że ja książek nie dokończam, ale jak właśnie weźmiesz taki kanał i w 20 minut dostaniesz po prostu niesamowitą dawkę w bardzo prosty sposób jeszcze przekazaną, po co udawać, że jest się mądrzejszym niż... Jest potrzeba bycia mądrzejszym. No ale to jest cholernie trudne zrobić 20-minutowy format, ale który jest krótki. Jasne, to jest ale oni to robią, godzin ale researchu, nie? Dla mnie, i znowu, ja bardziej szanuję taką osobę, która właśnie poświęci nawet tą godzinę swojego życia codziennie, żeby po prostu poszperać cokolwiek, niż wykupić dostęp do jakiejś platformy, dostać za darmo, znaczy nie za darmo, popatrzeć, ale po prostu dostać jakąś wiedzę, gdzie nawet w tobie nie było tej takiej iskierki, żeby poświęcić więcej czasu, żeby rzeczywiście to, wiesz, tylko idziesz na taką totalną łatwiznę, jeszcze później zaczniesz się wycierać jakimiś certyfikatami, gdzie naprawdę więcej wiedzy mają ludzie i ich szanuję, którzy po prostu sami, nie wiem, uczą się korzystania z czata, z AI, po prostu poświęcają czas, żeby po prostu obejrzeć coś na TikToku, na YouTubie, zdobyć po prostu taką wyselekcjonowaną dawkę wiedzy, czy nawet siedząc na forach. No, jak jest człowiek samoukiem, to na pewno dużo dalej zajdzie niż ten, który po prostu skorzystał
No bo nie tak, masz ja też to widzę. No. Nie masz takiego zaparcia. No to jest twój przykład właśnie miejsca, w którym jesteśmy. Sam doszedłeś do tego, że mamy takie oświetlenia, nie kuźwa wykorzystałeś firmę zewnętrzną, która ustawia te światła. Jak ja bym ci powiedział, jak to jest zrobione, to byś... Tak, no. A dużo nad tym siedziałeś. Dużo nad tym siedziałeś i doszedłeś do poziomu eksperta samemu to robiąc właśnie. Ty to rozumiesz. Poświęciłeś ku temu czas. Musiałeś zrozumieć to, zdobyć jakąś, nie wiem, właśnie, nawet nie wiem, jak żeś szukał tego, czy przez internet, czy wiesz. YouTube dzisiaj jest tak potężny, no, że... Dokładnie tak, więc świat jest otworem. Możemy po prostu robić, co chcemy, jeżeli mamy w to wiarę i chęć i możliwości, ale nie ograniczajmy się. Po prostu trzeba wierzyć w to, co chcemy robić, jak chcemy zmieniać świat, czy mieć jakiś impact na to, co robimy, co nam nie odpowiada. No jeżeli komuś nie odpowiada forma podcastów, jaka jest dotychczasowo i ty nagle robisz zupełnie inny, no to zajebiście, no właśnie róbmy to, ludzie idźcie do przodu, a nie kurczę, nie wiem, zatrzymujecie się na tym, że jest ktoś, kto już ma taką oglądalność, więc nie macie szans go przebić i lepiej się za to nie zabierać, no bo wiesz, no takim w sumie trochę przykładem też, który był rewolucją podcastową, no to było te rozmowy w kawalerce Łukasza Jakubiaka na początku, no to też było takie, wiesz, no koleś zaprasza do małej kawalerki, nie mówię to, gdzie to jest teraz, bo tego nawet nie śledzę i nie mam je tam. No on to dziwnie dziwnie skończył, ale początkowo tak, zamysł był tak ciekawy, mega ciekawy format. No. I prosty. Tak, no. To było zajebiste, wiesz, właśnie prosty, nie musiałeś mieć wywalonego w PIP studia, zwykła kawalerka, tak. 2 iPhony i jedziesz. No w ogóle dzisiaj są takie możliwości, że naprawdę sprzęt z kieszeni i tworzysz coś, co ma jakość. Nie? Więc to można iterować. Nie ograniczaj pierwsze odcinki tego podcastu były kręcone telefonami. No właśnie, więc... Wiesz, to też było MVP, sprawdzenie w ogóle, czy cokolwiek tutaj ma sens, nie? My też tutaj eksperymentujemy. Zaraz będą kinowe kamery pewnie. Ale... O się tak nie chwal. No. Nie, to jest kwestia, wiesz, raczej tego, że głupio stać w miejscu. Nie można. Ja mam coś takiego, że to chce się rozwijać. Nie? Stojąc w miejscu nie idziemy do przodu. No jakby w żadnym biznesie, no chyba, że jesteś z monopoli, nie można ciebie przebić, no ale ogólnie człowiek stojący w miejscu się nie rozwija. No jeżeli stoisz w miejscu, nie pojedziesz nawet, kurczę, do innego kraju. No to jest, wiesz, to naprawdę w każdej kwestii możemy zauważyć to, że stagnacja, zastój bardzo szybko wychodzi na jaw, że po prostu jesteś zacofany w rozwoju, czy to emocjonalnym, czy to biznesowym, w każdym. No. Czyli ja czytam, że potwierdź mi albo mi zaprzecz, czyli ty nie mógłbyś się uczyć od ludzi, którzy mają jakąś taką nie, no to w sumie powierzchowną wiedzę. Właśnie nie do końca od jakich przedsiębiorców ty się uczysz, a od jakich nie mógłbyś się uczyć? Nie mógłbym się uczyć od bajkopisarzy. Po prostu. Okej, czyli to musieliby być praktycy, tak? Praktycy, bo tak jak powiedziałem, ja bardzo szanuję tych, co mają ten skills taki sprzedażowy. Czyli to właśnie udawaj, że jesteś wielki, chociaż jeszcze nie jesteś wielki, wytrwaj do tego, a staniesz się wielki. Spoko, to nie jest moja droga. Ja naprawdę szanuję bardziej tą osobę, która 10 razy upadła, została skopana, spluta i w ogóle aż w końcu postawiła jakiś biznes, niż po prostu miała złoty strzał, łatwo przyszło, łatwo poszło, okej, szanuję to, ale nadal to jest efekt tej loterii po prostu. Ja wychodzę z założenia, że jesteś lepszym przedsiębiorcą, kiedy wiesz, kiedy doszłeś do bankructwa i wiesz, co to znaczy stracić pieniądze i znowu musisz się odbudować i dojść do jakiegoś momentu, niż po prostu miałeś farta, super, że ci to poszło, no ale pewnych realiów możesz najzwyczajniej w świecie nie znać i w pewnym momencie, jeżeli jakkolwiek nie zaczniesz się nawet edukować w tym kierunku, one cię mogą dopaść i możesz się na tym wyłożyć, bo po prostu pewnych założeń czarnych nie przyjąłeś, że coś się może wydarzyć. No. Czyli dla ciebie takim przedsiębiorcą, od którego się uczysz, to taki, który kilka razy powtórzył swój sukces, bo to też jest pytanie. Wiesz co, no możesz mieć jeden sukces, tylko dochodząc do tego sukcesu mogło to trwać jednak jakiś czas, no bo właśnie nie wiem. No ale to też mógł być fart. No wiesz, no jak budujesz coś 3 lata i po 3 latach wypala, oczywiście, no możesz powiedzieć, że to był fart, z drugiej strony 3 lata to budowałeś, 3 lata się wywalałeś, aż w końcu, wiesz, no postawiłeś, no
zgadzam się z tobą. To jest jakby... Okej, no po prostu określę to. Jeżeli ktoś, nie wiem, postawił w miesiąc biznes i to wystrzeliło mu, zajebiście, to gratuluję ci, ale to raczej ci powiem, że to będzie fart niż ty, żeś przez 3 lata budował strategię. Dobra. No, możesz ściągać na 11 listopada flagi, żeby je sprzedawać. Zajebiście, że się strzeliłeś to. Wiadomo, że to jest dobry case, no bo ludzie będą kupować. Czy jesteś rekinem biznesu? Byłbym ostrożny jednak w tym momencie z określeniem tego miana, no. Chociaż w pewnych kręgach oczywiście zajebiście, no bo to też jest dobry case biznesowy. Zależy kto co komu imponuje. Chyba czuję, czyli ktoś niekoniecznie, który zrobił biznes wielokrotnie, tylko ktoś taki, kto rzeczywiście przez długi czas konsekwentnie, nie wiem, realizował jakąś strategię, skomplikowany proces, skomplikowany problem rozwiązał? Ja jestem z tych, co mówię, wolą myśleć tak bardzo szeroko i to nie jest umniejszanie komukolwiek. Muszę sobie to zaznaczyć, bo jeżeli masz naprawdę aspiracje, że chcesz mieć kilka małych biznesów i pamiętam, że to Mariusz Pudzianowski powiedział, że lepiej mieć stół, który ma 4 nogi, czyli masz 4 biznesy. Jak upierdzielisz jedną nogę, to stół nadal stoi. Jak upierdzielisz drugą nogę, to nawet stół może nadal stoi. Ale jak masz, wiesz, jeden gruby konar i go upierdzielisz, no to jak dupniesz, to jako biznesowo. Ale ja nie jestem z tych, co mają takie parcie typu tu zarobię 20, tu zarabię coś, że tu mi kapnie, tam mi kapnie. No takie, to nie jest mój po prostu styl biznesowy. Ja naprawdę lubię mieć to takie przemyślenie, że sobie siądę, mam jakiś ten pomysł i zaczyna się tworzyć całego historia, wizja. Jak, to mnie jara, no to jest właśnie teraz ta gra w szachy, gra w go. No to jest ten jakiś taki większy wymiar tworzenia jakiejś tam strategii, czy dochodzenia do tego, więc to jest po prostu to, co mnie kręci, to nie jest to, że to jest lepsze. To od razu chcę po prostu zaznaczyć. To, że ktoś ma kilka małych biznesów, budkę z kebabami, coś tam, jakby smażanie, mamy ludzie... Drażliwy temat. No, wiem, no. Ale no jakby, come on, to jest kurna też zajebiste, tylko czasami też mam takie... No to o co chodzi w biznesie? Dla ciebie. Żeby mieć z tego fan. Okej. Naprawdę. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z kimś, kto siedzi w sektorze mięsnym i mówi, to jest prosta historia, jakby świnia wchodzi, kiełbasa wychodzi. Podsumowanie biznesu mięsnego, nie? Okej. Będąc też w sektorze doradczym przez jakiś okres, właśnie mając styczność z różnymi sektorami, czy nawet właśnie takimi sektor mięsny, to jest zupełnie inny poziom jednak ludzi, którzy w tym siedzą i komunikują się. Czasami te rozmowy są prostsze, chociaż za tym kolesiem jest mega biznes, gdzie wiesz. No, ale gruby hajs. Gruby hajs, no ale co drugie słowo to K, no więc okej. Może ja nie czuję się z tym do końca komfortowo i po prostu wolę rozmawiać właśnie, nie wiem, to mnie jara, ktoś mi opowiada o takiej całej strategii, podejściu. Okej, czyli nie mógłbyś być w prostym biznesie tylko dla kasy. Nie, dlatego, że bym się wypalił po prostu. Okay. No bo jeżeli ja miałbym podejście świnia, wchodzi kiełbasa, wychodzi, to jest cały proces tego biznesu. Nie no wiadomo, że tak nie jest, no bo przecież nie zbudujesz ogromnego biznesu też z drugiej strony, wiesz, nie wierzę, że... To bardziej chodzi o przekaz, że to nie jest skomplikowany po prostu biznes, jakby ale jakby o technologii i tak dalej, zaplecza, no to było to. Ale na przykład poznałem kiedyś człowieka i to jest mega zajebista historia. To jest człowiek, który właśnie miał firmę mięsną i uwaga, robił suche racje żywnościowe bodajże dla wojsk natowskich. No. I to jest człowiek, który zbudował linię produkcyjną, nie mając kontraktu, wygrał kontrakt na suchy prowiant i przez wiele lat, nie wiem czy do dnia dzisiejszego tak jest, nikt nie chciał z nim iść do przetargu, bo jeżeli koleś miał jaja wypierdolić tyle kasy po prostu coś na kontrakt, którego nie miał, to co zrobi, żeby ten kontrakt utrzymać? I ja mówię, i to jest właśnie to, nie? I idę kiedyś na spotkanie i spotykamy się w tym, nie w Złotej, tylko w Kosmopolitanie, w apartamentowiec na pół piętra tam, czy nie wiem, no i kupiłem sobie ten apartament, bo za dużo na hotele wydawałem w Warszawie, nie mam takie
Okej, czyli to ktoś z Kosmopolitanu. No mierzymy. Już chyba już dodam, nie ma, ale po prostu i to jest to, nie? To jest właśnie takie, że masz przygotowaną całą strategię, podjęcie ryzyka. To jest to, co mnie kręci i jara. I tak jak powiedziałem, Ryzyko cię jara, tak? Tak, prowadzenie budki z kebabem nie jest niczym złym, naprawdę. I znowu szanuję taką osobę 100 razy bardziej niż tego człowieka, który pracuje na etacie, niczego nie zrobił i w internecie jest po prostu królem hejtu. Napluje na ciebie jak się da, wyżyje się ze swoich frustracji, ale nigdy tej budki z kebabem już nie otworzył. No to jest dla mnie coś, czego ja totalnie nie kumam. Ale ja po prostu w swoim życiu wolę naprawdę siedzieć i snuć długofalowe plany i patrzeć, no to stworzymy produkt, który jest na razie na desktopie, ale już widzisz to teraz, prowadzenie tej wirtualności, idziemy dalej, to i robić się nagle taki, produkt na 5 lat do przodu i w żaden sposób nie utrzymuje się też tego, że, tak jak powiedziałem, my będziemy jakimś pionierem w tej technologii, będziemy najlepsi. Wiem, że w pewnym momencie po prostu ktoś nas wyprzedzi, trzeba wiedzieć, kiedy zrobić, nie wiem, jakiś exit, cokolwiek, albo po prostu dogadać się z kimś, bo ktoś nas zacznie wyprzedzać. No, jakby jestem 100%. Dobra, to co jest twoim celem ostatecznym? Celem jest po prostu rozwijanie tego na ten moment terapeuty do tego, żeby dążyć, żeby stworzyć takiego wirtualnego terapeutę, a co będzie dalej, autentycznie zobaczymy. Ale na razie to, co chcę się skupić, to jest właśnie dojście do tego, że będziesz mógł sobie porozmawiać z awatarem w przyszłości kiedyś, z awatarem na okularach AR-owych i autentycznie, zacznie ci się rozwalać ten pokój, bo ty się tak czujesz i zobaczyć, jak ludzie zupełnie inaczej będą przeżywać terapię. Czyli wprowadzić technologię do terapii. Tak, to jest coś, co kiedyś w przyszłości chciałbym osiągnąć. Spoko. Ale w żaden sposób też nie chcę się, zamykać, że nie wiem, nie zacznę robić czegoś innego. A to nie na takiej zasadzie, że ja ten projekt porzucę, bo nagle się zafascynuję jakimś innym tematem. Bardziej tak, że ja mam dopiero 34 lata. To jest moja druga część życia, a w trzeciej części chcę dopiero tak naprawdę porządnie odpoczywać. Więc ja wiem, że tak postawiłem, że właśnie od tego 33 do 66 to jest ten moment, kiedy ja już emocjonalnie jestem ustabilizowany, wiem, czego chcę od życia, wiem, co mi nie pasuje, wiem, gdzie już jestem, jak mi życie gra, z czym nie chcę współpracować. Z pewnością jestem jednym z tych, co później do tego doszli niż wcześniej, bo wiem, że niektórzy już wcześniej tego wiedzieli, ale jakby to magiczne 33 to było właśnie takie moje wejście w 34, to było takie odrodzenie, że okej. Dobra, ale powiedziałeś ciekawą rzecz, że w tej 1/3 ostatniej części życia będziesz chciał odpoczywać. Będziesz w stanie? No dlaczego nie? Nie wiem. Jakby ja mam za dużo energii, ale odpocząć po prostu, że mam to takie poczucie, że na pewno nie, że wyłączyć się i zostać typu emerytem i nic nie robić, ale rzeczywiście mieć ten fan z życia, że możesz, nie wiem, zwiedzić każde miejsce na świecie, możesz, nawet... Czyli podróże cię jarają. Po prostu poznawanie nowej kultury, nowego jedzenia, nawet na tym etapie życiowym jesteśmy gdzieś tam, mamy takie myśli, żeby mieć jakąś lokalizację drugą oprócz Polski, żeby po prostu uciec i się zresetować. Więc jakby ja uważam, że nie warto siedzieć w miejscu i być tutaj, bo to też jest jakieś odklejenie od rzeczywistości. To jest zupełnie inny mindset, jak pojedziesz do jakiejś innej kultury. Na przykład nawet z Japonią jest tak, że mówi się, że można podobno pokochać albo ją znienawidzić. Nie ma takiego wyśrodkowania, jak jesteś w Tokio, z racji na ten tłum, sposób bytu tych ludzi, jak oni funkcjonują w znaczeniu. Ja się tam świetnie odnajdywałem. Po prostu jazda tym metrem to była dla mnie zajebista przygoda. W ogóle nie przerażał mnie ten ścisk, bo było czyściutko, poukładane, cisza, spokój i w ogóle. I na przykład zmienisz taką miejsce swojego pobytu nawet na miesiąc i ty jesteś zupełnie innym człowiekiem, zupełnie z innym umysłem i otwarciem na jakieś tam ścieżki, więc teraz po prostu cel jest taki, żeby pracować i podróżować, a w trzecim etapie nie mieć ograniczeń.
tak jest mój cel i jakby jestem mega szczęśliwy, gdzie jestem teraz, że mieszkam, gdzie mieszkam, mieszkanie mam, jakie mam, samochodem jeżdżę, mogę podróżować. Jakby ja naprawdę nie potrzebuję więcej do szczęścia, typu chwalić się, jak gruby mam portfel. Nawet nie chcę tego mówić, bo urzędy słuchają i po co mi jakaś kontrola. Jakby ja naprawdę nie mam tych aspiracji. I Czy jakbyś miał teraz jakąś nieograniczoną gotówkę, to nie zmieniłbyś trybu życia? Pewnie bym więcej podróżował po prostu. Jakby... Wiesz, no, mieszkania może zmieniać. Ja jestem mega zadowolony z mieszkania, które mam obecnie, bo mieć widok z panoramą centrum Warszawy jest dla mnie wystarczający, mieszkać wysoko i ja nie potrzebuję teraz mieć jakichś aspiracji, żeby wyżej się przeprowadzić cokolwiek. Samochód jest wystarczający, poziom życia też, jakby wolę naprawdę po prostu czy to reinwestować te środki, czy po prostu korzystać z tego, ale nie mam jakiejś tam potrzeby naprawdę podnoszenia statusu swojego życia, żeby jak nie wiem, wyjdzie nowy telefon, to od razu go kupować, nowego iPhone'a, żeby zaszpanować, bo to niczego nie daje, bo nawet osobiście, wiesz, no bardziej szanuję osobę taką, która jest w stanie rozpoznać, że ktoś ma na rynku Paneraja niż no, nowego iPhone'a, no bo jeżeli kupiłeś sobie taki zegarek, no to coś tobą już, wiesz, z jakiegoś powodu to zrobiłeś, albo inwestycja, albo się tym zainteresowałeś. No bardziej cenię ludzi, którzy kupują coś innego niż Rolexa, no bo poświęcili bardziej czas, żeby poznać tą markę, bo tak to, wiesz, Rolex. No ale to, wiesz, to czasem nie kupi temat z tym Rolexem. Ja nie chcę kontynuować tego tematu. Czego dziś się boisz tak naprawdę? Ale w życiu prywatnym, w życiu w świecie? Ja tylko pytam. Powiedz, jak chcesz. Czego dziś się boję? Boję się tego, że ludzie naprawdę będą się trochę zatracać w gonieniu króliczka, który jest, nie wiem, nieosiągalny, bezsensowny, albo żeby właśnie, wiesz, komuś coś udowodnić. No my jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie czy to po COVID-zie, czy w rozwoju całej infrastruktury, no wprowadzenia AI, że my musimy być w ciągłym stresie, żeby rywalizować, żeby się rozwijać, żeby utrzymać tą pozycję. Coraz ciężej jest znaleźć pracę. Sam robię takie testy, po prostu wysyłam CV-ki, no bo to jest weryfikacja również pod, nie wiem, mój projekt, żeby, wiesz, patrzeć, jak ludzie reagują, co ja nawet czuję. I jakby chciałbym, żeby było więcej spokoju, żebyśmy byli bardziej autentyczni, bardziej pracowali nad własnymi emocjami niż za dążeniem ku wielkości portfela, chociaż z drugiej strony to jest bardzo trudne. No. Czyli myślisz, że boisz się, że jako społeczeństwo będziemy skręcać w dziwną stronę? Wydaje mi się, że chyba już trochę skręcamy w tą stronę i naprawdę nie dbamy o siebie. No. Kiedy ja słyszę, że ktoś, nie wiem, mówi komuś, że jest w relacji toksycznej, to mam takie, kuźwa, sam jesteś jakby z toksycznej relacji, sam masz nieprzepracowane problemy, a komuś innemu doradzasz, typu zakończ ten związek, bo wiesz, no, my naprawdę po prostu nie dbamy o swój spokój, który w efekcie końcowym powoduje to, że właśnie rodzi się coraz więcej napięć, rodzi się coraz więcej konfliktów. Nie chcę docierać, że wiesz, to chodzi do wojen, no ale mamy naprawdę zbyt dużo agresji w sobie i za bardzo szybko się już rozwijamy. To tempo jest naprawdę dynamiczne i mówię znowu, sztuczna inteligencja i jej rozwój tylko będzie to przyspieszać. Okej. Czy dobra. Jest tutaj w podcaście taki moment, gdzie oddaję trochę przestrzeń gościowi. Co ty byś ludziom dzisiaj przekazał? Możesz wykorzystać ją jak chcesz, możesz zareklamować wasz produkt, chociaż mówiłeś, że nie chcesz teraz jakoś za mocno go sprzedawać. Wykorzystaj to tak jak chcesz, tak jak uważasz. Co ja bym chciał ludziom zareklamować? Niekoniecznie musisz sprzedawać, nie? To jest dla ciebie przestrzeń albo przekazać ludziom jakąś myśl. Doceniajmy autentycznie
osoby, które z nami dzielą życie. Ja nie chcę sprzedawać produktu. To jest mój mindset, do którego ja doszedłem, że doceniajmy osoby, które z nami są, które znoszą nasze humory, które nas wysłuchują i nas wspierają, a nie jakby tylko się wkurzajmy na to, że nie wiem, z nami się kłócą, że coś im nie odpowiada, bo jeżeli masz po drugiej stronie osobę, która świeci jak księżyc i ona zgaśnie, to już nigdy nie będziesz miał drugi raz tak jasnego punktu, który będzie razem z tobą. My nie doceniamy tego, co mamy w naszym życiu autentycznie. My bardzo szybko zatracamy się, zapominamy, nie patrzymy właśnie, kto przy nas stał, kto nas wspierał, tylko bardzo łatwo to odcinamy, nie wiem, mamy więcej gotówki, to właśnie nagle wychodzi z nas jakaś taka prawdziwa natura i nie patrzymy na to, kto był przy nas, kiedy nie mieliśmy tej gotówki. Bardzo mi się podobało, jak oglądałem kiedyś Koterskiego, który powiedział do Kuby, no niby byłeś moim przyjacielem, niby super, wszystko fajnie, ale to nie ty jesteś ojcem chrzestnym mojego dziecka, bo kiedy potrzebowałem pomocy, to ciebie przy mnie nie było, nie? I ja ci to wybaczyłem i tak dalej, ale właśnie mam takie wrażenie, że my naprawdę nie doceniamy tego, co mamy w otoczeniu, koło nas, blisko nas, tylko aspirujemy się takimi wielkimi hasłami, aspirujemy się jakimiś newsami, nie wiem, nawet właśnie social mediami, a nie doceniamy tej osoby, która nas trzyma za rękę i wspiera. W najgorszym, czasie, sytuacji. Dbajmy po prostu o te nasze relacje bliskie, bo my jesteśmy w stanie być sami do jakiegoś momentu w życiu. Później potrzebujemy kogoś, kto nas wesprze i jak nas nie wesprze, no to zaczyna się robić ten problem. No i co, jeżeli nawet znajdziesz na tą chwilę tą osobę, która nas wesprze, to później znowu popełniasz ten schemat, że pozbywasz się tej osoby, jesteś sam i tak dalej. Nie doceniamy tych ludzi, którzy naprawdę są przy nas, w tych dobrych, jak i złych momentach, a na pewno nie twórzmy relacji z osobami, które są tylko przy nas przy dobrym momencie. Więc ja naprawdę uważam, że mega ważne są relacje właśnie z bliskimi, bo to one nas podbudowywują, żeby iść do przodu i mieć wiarę w samego siebie. Bo jeżeli ja sam mam wiarę w samego siebie, to nie wiem, czy do końca jest to wszystko okej, bo to jest tylko i wyłącznie moja wiara, to jest moja wizja, moje wyobrażenie, ale może ja nie jestem aż tak zajebisty, a jeżeli nie zajebisty, zwykły, super, przyjazny, ale jakby nie skupiajmy tej atencji swojej tylko na siebie, tylko naprawdę dbajmy też o relacje z innymi ludźmi. Fajne. Nie warto być samemu. I też nie dajmy sobie wejść na głowę, tak jak powiedziałem. Miejmy też to, że trzeba mieć to jakąś godność, żeby też w odpowiednim momencie, jak chcesz powiedzieć nie, stop, a nie klęczeć na kolanach w celu tylko i wyłącznie uratowania czegoś, co i tak nie przyniesie ci niczego więcej. Więc dbajmy o bliskich, bo to oni nam pomogą przejść najtrudniejsze momenty w naszym życiu. Nie warto być samemu. Bardzo ładne jest to, co powiedziałeś. Przeczytam ci jeszcze pytanie od innego gościa. Myślałem, że to było to pytanie właśnie. Nie. Przeczytam ci pytanie od innego gościa. To jest śmieszne. W sensie fajne, ciekawe. Co sprawiło, że jesteś w tym miejscu tutaj? Chodzi o to miejsce, jak znam tą osobę, która to napisała. Z czego jesteś najbardziej dumny? Bo to będzie grube pytanie. I za co chcesz sobie podziękować w związku z tym, że jesteś tutaj? Po kolei. Co sprawiło, że jestem tutaj? Co sprawiło, że masz po prostu... Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi.
Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.